To proszę jakiś sygnał, że start. Dzień dobry Państwu, witam Was wszystkich serdecznie, witam tych, którzy są na sali i witam tych, którzy są po drugiej stronie komputerów, ponieważ jesteśmy transmitowani online. Szanowni Państwo, nasze dzisiejsze wydarzenie to MBA Open Day. Moje nazwisko Aneta Szymańska, jestem prorektorem do spraw rozwoju i internacjonalizacji oraz dyrektorem studiów MBA i podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Szanowni Państwo, najpierw opowiem Wam o naszej uczelni. Mianowicie nasza uczelnia obchodzi w tym roku 25-lecie swojego istnienia. Kształcimy już od 25 lat jako niepubliczna uczelnia biznesowa działająca w rejonie Dolnego Śląska i od roku 2014 należymy do grupy uczelni Wistula. Oprócz nas do tej grupy należy również Akademia Finansów i Biznesu w Warszawie, AFIP, również Szkoła Wyższa Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie i Olsztyńska Szkoła Wyższa. Razem jako grupa uczelni Wistula mamy, proszę Państwa, ponad 12 000 studentów, ponad 800 wykładowców i ponad 50 praktycznych kierunków studiów. Jeśli chodzi o WSH, to przybliżę Państwu pewne statystyki. My mamy tutaj ponad 40 specjalności w ramach 7 praktycznych kierunków studiów, ponad 2000 studentów z prawie 30 krajów, ponad 10 000 absolwentów, zatrudniamy ponad 200 wykładowców, w większości są to praktycy biznesowi. Mamy ponad 50 uczelni partnerskich z całego świata, a także ponad 70 partnerów biznesowych i ponad 25 programów MBA i podyplomowych. Jeśli chodzi o naszą ofertę edukacyjną, to mamy 7, myślę, że bardzo interesujących kierunków. Zarządzanie, turystyka i rekreacja, finanse i rachunkowość, informatyka i logistyka, a w tym roku wprowadziliśmy 2 nowe kierunki studiów, mianowicie sprzedaż i marketing oraz komunikacja cyfrowa i media. 6 kierunków jest oferowanych również w języku angielskim, oprócz tego mamy 12 programów studiów podyplomowych i 14 programów studiów MBA. Nasza strategia osadzona jest na takich 4 filarach sukcesu. Kreowanie silnej marki, wysoka jakość kształcenia praktycznego, umiędzynarodowienie oraz zrównoważony rozwój. Od praktycznie początków naszego istnienia kierujemy się następującą misją. Kształcimy dla biznesu, blisko praktyki, w wymiarze międzynarodowym i na wysokim poziomie. Mamy, proszę Państwa, międzynarodową akredytację CIMAN, którą uzyskaliśmy w zeszłym roku i tym samym jako 10. uczelnia w Polsce dołączyliśmy do najlepszych uczelni biznesowych w Europie Środkowej. Jesteśmy uczelnią, która stawia na umiędzynarodowienie, bardzo prężnie działamy w ramach wymiany studenckiej Erasmus+. Podpisaliśmy też kilka umów partnerskich z uczelniami zagranicznymi, na przykład Y Schools we Francji w Troyes, gdzie nasi studenci mogą otrzymać dyplom MBA in Hospitality. Mamy też podpisaną umowę z Centrią w Kokoli na północy Finlandii, jeśli chodzi o studia inżynierskie na informatyce. Również prowadzimy studia podwójne z uczelnią w Indiach, w Pune, MIT ADT University w ramach programu Global MBA. No i oczywiście nasze partnerstwo z HHL. Dzisiaj Państwo będziecie mieli okazję dużo posłuchać na temat HHL, ponieważ mamy wizytę studentów z tej uczelni i wykładowcy, profesorowie z uczelni będą dla Państwa prowadzić również dzisiaj wykłady. Nasze programy MBA, szanowni Państwo, działają już od roku 2010. Zaczęliśmy od programu International MBA w języku angielskim, później powstał program Executive MBA w języku polskim. To wszystko jest we współpracy z silnym partnerem strategicznym HHL Leipzig Graduate School of Management, który należy do najlepszych uczelni biznesowych w Niemczech i jest #1 Entrepreneurial University in Germany. Nasze studia magisterskie MBA trwają 2 lata i oferują ponad 550 godzin praktycznych zajęć prowadzonych przez ekspertów biznesowych.
I jeszcze chciałam tutaj zaznaczyć, że w ostatnim rankingu programów MBA z perspektyw nasz program International zajął drugie miejsce w kraju, jeśli chodzi o kategorię najlepszych wykładowców i szóste miejsce w kraju, jeśli chodzi o Quality of Students. Również wiele innych wyróżnień mamy na koncie, jeśli chodzi o programy MBA, wysokie kategorie dla 4 naszych programów w ratingu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum, to jest klasa profesjonalna plus, klasa profesjonalna i standardowa. Także otrzymaliśmy wyróżnienia i certyfikat jakości studia z przyszłością dla naszych studiów International i Executive, dla studiów MBA w administracji publicznej i dla studiów MBA Lean Management, a właśnie te ostatnie, proszę Państwa, studia MBA Lean Management uzyskały nadzwyczajny certyfikat lidera jakości kształcenia, czyli specjalne wyróżnienie. To jest, proszę Państwa, nasza pełna oferta studiów MBA, które Państwu możemy zaoferować. Jest tutaj bardzo dużo ciekawych, specjalistycznych programów MBA, które oscylują od takich tematów jak administracja publiczna, ochrona zdrowia poprzez robotyzacja procesów biznesowych, digital marketing czy business innovations. I mamy, proszę Państwa, w ofercie 4 nowe programy MBA, ale właśnie za chwilę opowiem o tym w szczegółach. Więc tak, zaczniemy, proszę Państwa, od programu MBA w administracji publicznej. Jest to program, który oferowany jest dla dyrektorów szpitali, dla kierowników placówek służby zdrowia i MBA w administracji publicznej jest to program, który kierowany jest do urzędników administracji państwowej, którzy zasiadają na takich urzędach jak burmistrzowie, starostowie. Mieliśmy nawet w swojej edycji marszałka województwa, więc te studia pozwalają na dowiedzenie się, jakie są praktyczne rozwiązania i wyzwania i trendy właśnie w administracji publicznej, w zarządzaniu publicznym, trendy takie jak partnerstwo i współpraca w wymiarze sektorowym i horyzontalnym oraz myślenie projektowe i sieciowe. Główną korzyścią tych studiów jest możliwość odbycia wizyty studyjnej w Berlinie albo w Brukseli. I co ważne, proszę Państwa, wszystkie te studia specjalistyczne dwusemestralne to są studia podyplomowe, więc one zwalniają z obowiązku składania egzaminu do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Kolejny program to MBA w ochronie zdrowia. Ten program właśnie skierowany jest do dyrektorów placówek medycznych. Porządkowuje on wiedzę dotyczącą organizacji i zarządzania placówkami, finansowania tych placówek, zarządzania jakością, czy też są takie elementy, jak skutecznie negocjować. Jest to jeden z pierwszych kierunków w Polsce, który korzysta z elitarnej wiedzy w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia. Partnerami są tutaj Dolnośląska Izba Lekarska i Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej. Kolejny kierunek to MBA Lean Management, kierunek, który realizujemy we współpracy z Lean Management Consulting Group, wykorzystując ich ekspertów do prowadzenia naszych zajęć. To jest nauka poprzez praktykę. Zjazdy realizowane są w 100% przez ekspertów z firm partnerskich, takich jak Wielton, Toyota, Nationale Nederlanden oraz wiele innych. Podstawowe korzyści to wizyta benchmarkingowa w Niemczech, w Lean Service Institute i można też zdobyć 3 dodatkowe certyfikaty Lean Leadera, Lean Coacha oraz Lean Green Belta. Następne studia to MBA Project Management and Leadership. To są studia, które łączą zarządzanie projektami z przywództwem. To są studia, gdzie prowadzone są zajęcia na zasadzie gier biznesowych i interaktywnych warsztatów i przygotowują do egzaminów Project Management Professional czy Agile Project Management. I zajęcia te prowadzą praktycy z takich firm jak IBM czy EY. Następnie bardzo ciekawy kierunek, który oferuje
rozwój kompetencji poszukiwanych bardzo obecnie na rynku pracy, to MBA Robotic Process Automation, RPA, daje możliwość rozwoju kompetencji w dziedzinie RPA poprzez zrozumienie procesów automatyzacji. I można tutaj skorzystać z wiedzy eksperckiej takich partnerów jak UiPath, Celonis, Y-Day czy Blue Prism University. I muszę jeszcze dodać, że to jest numer 1 RPA MBA na świecie. Byliśmy jako pierwsi na świecie, którzy otwarliśmy taki kierunek. Odbyły się już 2 edycje i to jest prowadzone 100% online. MBA Digital Entrepreneurship to kierunek dla tych, którzy poszukują jakichś innowacji, chcą otworzyć swoje startupy, chcą wykorzystać transformację cyfrową do nowych wyzwań. I tutaj zajęcia prowadzone są przez światową kadrę osób, nawet z Doliny Krzemowej, z Anglii i z Włoch. MBA Strategiczne Zarządzanie HR to studia skierowane do dyrektorów HR, które pozwalają na zdobycie międzynarodowego certyfikatu American Certification Institute, nadający kwalifikacje menadżera HR. Oprócz korzyści mamy tutaj dostęp do platformy multimedialnej i wykorzystywanie case study przez ekspertów z dziedziny HR. Partnerem jest firma Heuresis. Następny kierunek to MBA Digital Marketing i tutaj opiekunem tego kierunku jest Head of Corporate Communications firmy Mercedes-Benz. I tutaj studenci poznają cyfrowe modele biznesu, a także koncepcję zwinnego zarządzania marketingowego, który wykorzystuje transformację cyfrową. MBA Business Innovations to bardzo ciekawy kierunek, który prowadzony jest we współpracy z Explain Everything. Za chwilę Państwo będziecie mieli wykład założyciela tej firmy. Są to studia, które przygotowują menedżerów do korzystania z pojawiających się szans rynkowych po to, żeby móc wdrażać innowacyjne projekty. I tutaj właśnie takim ciekawym modelem jest wprowadzanie innowacyjnych narzędzi w postaci platformy edukacyjnej Explain Everything, ale o tym jeszcze Państwu za chwilę opowiem. MBA Six Sigma to jedna z naszych 4 nowości, o których chciałam Państwu opowiedzieć. Partnerem jest tutaj The Lean Six Sigma Company. Również będziecie Państwo mieć dzisiaj wykład prezesa tej firmy. Dzięki tym studiom będziecie mogli uzyskać międzynarodowy certyfikat Lean Six Sigma Black Belt Manufacturing, czyli chodzi o to, żeby móc efektywnie usprawniać procesy organizacyjne w różnych branżach za pomocą narzędzi Lean Six Sigma. MBA Zarządzanie zmianą to też takie pierwsze studia MBA na świecie, po których można będzie uzyskać certyfikat Advanced Change Management wydany przez naszego partnera strategicznego Y-Day. No i tutaj zapoznają się Państwo z najnowszą wiedzą dotyczącą wprowadzania zmian, transformacji w biznesach, jak koordynować projekty biznesowe dotyczące przemian i transformacji organizacyjnych. MBA Automatyzacja procesów biznesowych to kolejny przełomowy kierunek, po którym można otrzymać certyfikat analityka do spraw automatyzacji procesów biznesowych. Tutaj mamy całą grupę partnerów biznesowych, takich jak Crest, UiPath, Celonis, Sans Partners, Neti i tak dalej. To są wszystko firmy, które zajmują się automatyzacją, które zajmują się wprowadzaniem efektywnych rozwiązań do funkcjonowania firm. I wreszcie myślę, że taka wisienka na torcie to jest nasz rewolucyjny program, który z pewnością jest pierwszym na świecie, bo zrobiliśmy research i takiego jeszcze nigdzie nie ma. Jest to program MBA Dekarbonizacja, który również jest oferowany w języku angielskim, 100% online. I ten program adresuje nowe postanowienia tak zwanego Europejskiego Zielonego Ładu, według którego mamy pozbyć się całkowicie emisji dwutlenku węgla do roku 2050. Tutaj pojawi się szereg bardzo ciekawych zagadnień związanych z dekarbonizacją i prowadzeniem złożonych projektów transformacji w różnego typu organizacjach. Można zdobyć certyfikat Green Game oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu, który przygotowuje do certyfikacji Green Project Management. Partnerami są Atos i Y-Day i tutaj jeszcze taka ciekawostka, Atos zawiązał takie konsorcjum, w skład którego wchodzą takie firmy jak Google,
Polfarma, HIG Polska, Instytut Łukasiewicz Chemii Przemysłowej, więc naprawdę to jest bardzo wielka liga i bardzo się cieszymy, że możemy z nimi współpracować. I na zakończenie jeszcze przedstawię nasz fantastyczny zespół. To jest pani Jagoda Żywczyk, pani Marta Młynarczyk i moja osoba. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, serdecznie zapraszamy i mamy nadzieję, że spotkamy się niedługo na studiach w październiku. Dziękuję serdecznie. A teraz, proszę Państwa, pozwolę sobie zapowiedzieć pierwszą prelekcję, która odbędzie się w języku angielskim, ponieważ oferujemy studia zarówno po angielsku i po polsku i dzisiaj ten nasz MBA Open Day jest taki przeplatany wykładami w różnych językach. Przed Państwem wystąpi pan dr Bartosz Gonczarek, współtwórca i prezes polsko-amerykańskiego startupu, który poprzez innowacyjne, wymyślone w Polsce rozwiązanie na urządzenia mobilne przyspiesza proces nauczania i przekazywania wiedzy. Jest to Explain Everything. To jest aplikacja na tablety i telefony, która umożliwia tworzenie animowanych prezentacji z wykorzystaniem dowolnych materiałów i środków, dając nam ogromne możliwości. Posiada aż ponad 4 miliony użytkowników na całym świecie i zajmuje czołowe miejsca na listach najpopularniejszych aplikacji w USA, Anglii, Australii i Kanadzie. Jeszcze muszę dodać, że firma, która została założona jako startup w 2011 roku, zdobyła nagrodę Apple w kategorii App Store and Games Trend of the Year Award jako jedna z najlepszych aplikacji w roku 2020. Więc jesteśmy naprawdę zaszczyceni, że możemy współpracować z takimi wykładowcami. Pan Bartosz jest przedsiębiorcą, jest również pisarzem, pisze książkę, myślicielem i jest zagorzałym sportowcem w swoim życiu prywatnym. Także oddaję mikrofon i życzę udanego wykładu. Dziękuję bardzo. This presentation will be held in English. I do have international students on my lectures, so this slot will be entirely in English, and my slides are in English too. So let me just start them first. Przełączać? Czym przełączamy? Po prostu pełnego ekranu. Ale po prostu spacją przełączamy? Tutaj jest taki... Hello again. My name is Bartosz Gonczarek. I'm a lecturer on our Business University in Wrocław. I lecture international business, and this slot and this presentation is about cultural differences in entrepreneurship. And my goal is to give you a sense of what sort of differences exist when you're starting a business or when you're operating a business, when you work with engineers in Poland or entrepreneurs from the US. Because obviously in order to understand those differences, you need to be part of an organization that works both in Central Europe, but also in the US. I'm one of those guys who created Explain Everything. I'm a co-founder of the company. You already mentioned that we were recognized by Apple for leading the classroom. That was in 2020. At peak of COVID, our software was somehow helpful and used by teachers around the world to work with students remotely.
when there was no possibility to meet them in the classroom, they use our software to record short videos or work with students online. And we were so happy to receive this recognition. It was actually the first time that company from Poland received this prestigious award. So we were super happy about this. What is Explain Everything? What we have created is a whiteboard that runs on mobile devices and allows teachers to present in a more richer way that they could with just a flip chart or physical whiteboard like the one we have there in the corner. They can use digital devices, and instead of just lay out their thoughts by drawing or writing, they can use rich media. They can even use web browser. And the process can be recorded. So whatever they present, whatever they want to transmit as knowledge, they can just capture as a video and then use later on. And the same with students. Students can use our product, and they do that in order to express their understanding, show their understanding. So they can capture the way they can explain the topic that they just learned, right? And share that back with teacher. And what's interesting, what happens is that if they know how to explain something they've learned, that means they really understood this. So in the process of recording such videos, students often discover what they don't get yet, and they improve themselves, right? So it's the process of creating video, it's the process of expressing themselves, gives them this ability to improve their understanding. So that's Explain Everything. We're on most of the platform. We're on all mobile platforms, which gives us great chance to observe how market for apps and mobile product changed over time. We started in, as you mentioned, over 10 years ago, which is a long time for mobile products. iPads, we began even before iPads were the thing. We were beginning our exploration of the market for multi-touch devices before iPhone even. So when we've learned that there are a lot of opportunities related to this type of interface, we were just ready for iPad. And we were one of the first whiteboard apps on the iPad, and since then, one of the most successful apps in this for this use case. That's some of the team of Explain Everything. This is a picture that we took in Wrocław on the top of one of the most prestigious hotels. And as you see, we have an international team here, team of dedicated individuals that believe that what they do here locally changes the way that knowledge is transmitted around the world. So this chance of leaving a mark, making an impact, is really something that keeps us motivating and push hard against all odds and against all differences and against all problems in communication and what have you. And these are the foundations I use for our today's presentation that allow me to speak about cultural differences in entrepreneurship. And as I mentioned, you have to live through it in order to understand it. So what are those differences? And here's a short sentence to get us started. Because when you look at entrepreneurs starting from Central Europe or starting somewhere in the US, we do have a different point of our origin. We start from a very different points of origin. And by that, the way we communicate, we work, or even think differs. And I want to explore those three areas of communication, of work,
and of the way we think about problems. And my goal is to show you that whatever problems we face, let's say, from our European perspective, it's not a liability, it's more of an asset. It's something that gives us some unique opportunities and unique skills and unique strengths that we speak about and we teach on this university. When I meet my students, and tomorrow I do have a lecture for students from Germany, they come here interested in how we work in Central Europe and what sort of differences exist between our region and Western Europe. And we speak a lot about those differences, and we try to explore them during such lectures. So when we do that, I'm very open to have a discussion about the differences. We use our software, and we just exchange ideas. I think that's one of the most important things for those that want to, let's say, participate in MBA international or MBA executive studies, because, well, you meet practitioners and you face real-time, real-world problems, and we speak about real-world challenges, and we can exchange ideas. Sometimes I do have students that don't agree with my perspective, my point of view, and then we discover that what works in IT does not work necessarily somewhere else. And this makes it a very interesting discussion. Okay, this worked for me, but not necessarily for you, because there are different circumstances. So these differences in perspectives let us exchange and learn from each other. So I guess that's one of the strengths of this university, that we do have this possibility to exchange and speak about what works, what is our asset, or what might be our liability, and lock us from opening some rewards from cooperation. So let's discuss first the starting points. From the perspective of entrepreneur, when you're starting in Poland, let's say, there are a few things that are obviously clear. Well, the economic freedom, I took the ranking of Poland versus US in the index of economic freedom. Of course, there's a little bit less freedom in Poland. We're getting worse over time, which is not good. Still, hey, it's still not bad. We can operate and build our businesses. So that's, the difference here is not as big as, for example, difference in access to capital, and that's the metric number 2. Venture capital investments are beyond comparison between Central Europe and the US. Well, the reasons are obvious. The VC market started in the US in the 70s. And I remember 10 years back how immature it was for us here in Poland. It was hard for us as a company to get financing 10 years back. Now, when we speak with students, I advise them to look into opportunities existing in Poland because they already exist. The situation changed throughout those 10 years dramatically. But still, this is not a mature market for capital, and the biggest hub for VC financing is actually Berlin, which is not far, so that's okay. Still, there is a huge difference in access to capital. So obviously, this influences the way we structure and build our businesses. Also, the talent. Why 3 dots in here? Because I remember when we first started and we were about to build iOS software, there were 0 engineers we could hire. There's no one here. So we had to train them. The good thing is that we do have technical universities in the region. So there's a talent pool you can tap into and use. And we were lucky enough to find individuals wanted to learn the new skill of developing for iPad and iPhone. And we did that.
Fast forward 7 years, if I remember correctly, I had one engineer at Apple telling us that we have one of the best iOS development teams in the world. Just think about it. You start from just technical universities and pool of talent here and there, just pockets of talented people, and you can build the skills and you can specialize to reach that high. And I think that's incredible. This is a resource that helped us to power through a lot of problems because we had talented people that were ready to take on the challenge and deal with that challenge. In the US, of course, situation is different. You have talented people, but the problem there is that those that are talented, they most probably work already for Apple, Facebook, Google, what have you, right? So it's hard to compete in terms of wages. It's hard to compete in terms of what can you offer to them. But in Poland, yes, you do have those that have the fundamentals, let's say, and the skill set, but you need to build from there and help them to specialize in a way that is helping your enterprise. That's why 3 dots. I couldn't find any useful metric here. Coming back to our cultural differences, let me speak some more about the differences in the way we communicate, okay? And it's an interesting topic because I've learned a lot over time. I thought initially that being a kid who grew up learning, watching American television, cartoons, or even learning from Monty Python and getting a bit of that sense of humor, I'm okay and I'm going to excel in the communication with entrepreneurs and colleagues from that region. And I discovered it's not that easy because there are a lot of differences in the way we actually structure our communication. Even if we speak English, there are things that sets us apart and we need to be aware of them. Like, for example, our way we try to approach conversations, and this is something I see a lot. When I am with my team here from Poland, we are very much focused on the details. While people from that region, from the US, they'd like to start from the top, from this helicopter view on the problem, from the vision. They like to set the vision, while we're just waiting for the moment to get into details and discuss them. Because yes, that's how we think. And most probably that is not the best starting point. So the big difference I see is how we approach the communication in the first place, from which place we want to start our conversation, from the top and go down, or from the bottom and go up, right? And it repeats again and again. And if we're not aware of that we like those nitty-gritty, we like those details, but we should perhaps keep that for later discussion and begin by setting directions and just covering the ground so we have the similar perspective on what we're going to discuss. Perhaps that's better for people that we're going to, let's say, do business with. Which gets me to the second point, indirect and straight. What does that mean? It means that for us, we're very straightforward and direct, and it's related to our culture. We like to set the record straight and be understood that way. While there are traits and habits and even rituals in the way that certain things are communicated, let's say in English language. There's this famous hamburger way of framing the message. If you want to get to this better part of something you want to express, you sugarcoat it first, right? And then you get to this not so pleasant part, and then again, you give something pleasant. So there's like this nice things come from the top and the bottom. And yet we don't do that here, right? We go
all the way straight to the bone and speak about those things that should be talked about. And people we talk with, they might not be ready for that. They need this sugarcoating, they need this framing, right? And it was a surprise for us at the very beginning. We, as a team, we had to learn to deal with this need to frame the message right. But again, I'll come back to it later. It's a difference in the way we think, and it's a difference in the way we approach things. We like to be fast, but that might not be the best strategy to communicate, at least early on. Also, there's this ego thing, how confident we are versus how defensive we try to be in the conversation. I would say that those that understand the details, they are more likely to begin conversation from this defensive mode because they know good things and bad things. They know the nasty details, and sometimes even subconsciously, they are aware of the problems that exist. While our partners from the US, usually without understanding the low level of what we're dealing with, right, the details of what we're dealing with, they're much more confident because they're just not aware. So our understanding of the topic in very small details puts us in this problematic situation where we're losing our confidence and we sometimes begin being defensive. I noticed that the other day. We had a conversation 2 days back with our colleagues from the US, and one of team members from our team, she was prepared for a presentation, and she had so many materials with her. She had everything at her disposal. So she was well prepared and still began the meeting being defensive. And I was shocked. Why? I mean, they appreciated her perspective, and still she began that meeting without the confidence that was needed, which tells a lot about how we approach things, how we think, and how many details we know about the topic, which puts us in this sometimes defensive position, which does not work well sometimes. Now, I'd like to point to some challenges in cooperation and the way we transmit messages when we cooperate over distance. We work with teams in the US, we work from Poland, there's obviously time difference. This makes it more problematic and challenging for us to have everyone on the same page. So for example, textual versus verbal. Can you guess how much of your message that you want to transmit is actually transmitted when you're using a text communicator like Slack or Skype, right? Or Microsoft Teams? Because I would say that it's less than 15 or 20% than what you would be able to communicate meeting someone, right? It's just a message. But there's a difference in how this message is received that you make by using the tone of your voice, that you make when you use your body language, right? And we don't think of that when we approach this conversation. So I had this situation the other day when we had a great meeting early in the morning. We had our first coffee in the office, and we were trying to solve some problem. And this problem, we had a very good discussion among Polish team members. And we got some conclusions out of this discussion, and we presented them as using our communicator as text. So we described the solution. Look, we have this problem, here's what we suggest, blah, blah, blah. And that was it.
And that was a mistake, as I realized later. Because our colleagues in the US, they were not ready waking up in the morning and seeing a text appearing in the communicator at 2 or 3 a.m. their time. They were not ready to take in solutions. Why? Because they never participated in the conversation and working out of those solutions. They were just surprised by having solutions being described for them coming from Poland. So we never included them as real participants of the problem, did we, right? But for us, we were too straightforward, and we used textual way of expressing our ideas. Instead, just waiting a little, setting a call, and letting them be participants and work out those solutions together. So there's a danger in using communicators that we've learned a lot in our days. Now, the other thing, language use. Initially, and maybe I'll use a story, not from Explain Everything, but from other startup, very successful around the world. I won't tell you the name of that startup, but it's a real story. The co-founder of that startup told me that when they had their first web page, they of course translated everything to English by themselves. Of course, they thought it's great, of course, but it wasn't. And it backfired when they tried to hire high-stake manager in the US. And this lady decided at the last stage of recruitment process to pull back. And they were like disoriented, what's going on? Everything was fine and dandy, and then she pulled back at the very last stage. So my friend called her and asked her, okay, tell us the reasons, because we really want to understand what we did wrong. And she said, look guys, I like you, the business is fine, it makes a lot of sense, but then again, I looked at your webpage and there's something off. There's something wrong with it, and I cannot tell you what it is, but it doesn't feel right. So I have my doubts. And then, you know, what that was, right? What was off? It was the use of language that we, born in this culture, cannot actually grasp. These are those tiny things that we might not be aware of even. So when we were trying to build our resources, our web pages, we always tried to use expats living here in Poland, in Central Europe, to help us out, knowing that there are limits in the way we use the language, we express ourselves in the language, right? And I see a lot of entrepreneurs not seeing that limit, right? And they fall into the same trap. So that's something we've learned. Also, in terms of communication, there's a huge difference in the way we express our buy-in, express how we're committed to something. I'll just explain that with a little story. Imagine group gathering, team gathering, where you have people of two cultures, from the US and from Poland, meeting together, and we share some vision, and our CEO is speaking about some important elements of strategy. And then what happens? Colleagues from the US, they go, yes, we'll do it. It's a fantastic idea. This is what we want to achieve. And colleagues from Poland, they just sit in silence, right? And our CEO says, okay, so let's have like 5 minutes of this awkward silence, and then we can close the meeting. But the awkward silence is not about Polish team members not being committed. It's something else. It's something else. But it's not a commitment they can express the same way by just showing that with their body language that they are on top of it. They want to nail it. No. They will raise their questions, but we need to find a different way of getting their input, because they're not going to express the same way during that gathering in front of people, when there's a language barrier, when there are many things that work that stop them from expressing themselves.
And these are the things that are really challenging when you operate on both continents and have people that is composed of participants from different cultures. And lastly, I just want to briefly tell you a few things about the differences in the way we think. Because we grow up in different cultures, and of course it affects the way we think and perceive problems and deal with challenges. Let me start from this abundance and simplicity thing. You know, when we started from here with our software, it was a multi-purpose tool designed for everything. And that's in the name, explain everything, right? Because we could design it in a way to have multiple functions, it was easy for us as engineers, right? As a team of talented people, we could cram in a lot of features and see what works. And it's a different way to approach the problem, the process of building solution than our colleagues in the US take. So we observed companies that competed with us in the US building something very simple with not 15 features, but just 2. And we were very, very committed to develop our tool in a rich way. So we have more and more features, and they were streaming it down to less and less. Why? I would say it comes to this point, being informed or being spontaneous. Our colleagues in the US, our competitors in the US, they were closer to the market, and the market for us was, of course, schools in the US. And by being close to the market, they were better informed what should be included as a functionality in the software. And for us, it was a trial and error. It was an evolution. We throw a lot of functionality, we put a lot of functionality into the solution, and we see what sticks, right? And we learn from that. We were not so well informed. We were more spontaneous in the process, which backfired later with the complexity of the solution. Of course, there are benefits to it. Of course, some of our users appreciate this richness, this abundance of features. But there are limits to this way of thinking, because then you need to maintain a lot of features instead of just few, right? It's more expensive that way. But it begins from this way we think. Are we informed enough? Or we need to just see what works and perhaps later on abandon these features that are not needed. Sooner or later you'll find out in the process that if you have thousands of users, there is no a single feature you can drop, because there are users that depend on it, and they will tell you so once you remove the feature. So it's not that easy. I would say maybe it's even better to start from, as our colleagues, our competitors in the US did, from being informed and start with something small and grow from there, instead of starting with a large feature set and just narrow it down later on. We were never able to do that, actually. And that's a difference in the way we think, because for us, the way to innovate was to do what's possible. We took this brilliant technology, multi-touch panels, iOS apps, then Android and web, and we just check, okay, is it possible to have a browser on the whiteboard? Yes, it is. Okay, let's try it. Is it possible to have 3 videos played at the same time? Yes, it is. Okay, let's put it in. And by that, we were just innovating and playing with the solution. Instead, we could ask ourselves what is really needed, and perhaps trim the costs of maintaining all of that in the future. So these are basic challenges. What I tried to express here is just to give you a little bit of information of what we discuss during our lectures, during our workshops at the university. What I like about working with students here is that, of course, we use explain everything during our meetings,
And my students are actively participating in what we discuss. So each of these topics, we can go into the weeds of these topics, chuck it into the pieces and discuss those pieces with my students' participation, which again creates this opportunity for me as well to learn from them. So I strongly suggest to use our school, sign up for MBA, participate in my international business lectures. Here are my details. You can find me on LinkedIn. I also do have my webpage, and I'm looking forward to meet you during next school year. Thank you. Thank you very much, Bart. That was really, really interesting. I would like to add that Bart speaks 4 languages and he has degrees in maths, in computer science and PhD in economics, and he advises to many companies in different stages of their growth. And I would like to also mention that he is the program manager of one of our MBA programs. MBA Business Innovations. So when you apply for that program, you will be able to see the usage of Explain Everything platform. And thanks to it, a special repository will be created, which is like a platform on which there will be gathered all the materials co-created by the teacher and by the students. So this is something really exceptional, which you will meet never anywhere else. So this is really a special feature of this program. Thank you very much. Right, so I will switch to Polish now because the next lecture will be in Polish. Tytuł tego wykładu to będzie, czy to prawda, że Six Sigma to najlepsza metoda doskonalenia. Wykład poprowadzi pan Tomasz Matusiński, partner zarządzający w The Lean Six Sigma Company. Pan Tomasz to współtwórca polskiego oddziału The Lean Six Sigma Company, firmy, która jest partnerem doskonalenia w zakresie Lean Six Sigma już od 20 lat w 27 krajach świata. Obecnie jako Lean Expert oraz Lean Six Sigma Belt zajmuje się promowaniem w Polsce doskonalenia procesów za pomocą narzędzi Lean Six Sigma i struktury DIMAC. Jak sam mówi, pochodzi z automotive. Dotychczasowe doświadczenia nabył między innymi prowadząc projekty inżynierskie i doskonaleńcze w działach inżynieringu oraz organizacji i wdrażania produkcji w firmach, które dostarczają komponenty do czołowych producentów samochodów, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Poza sektorem automotive poznał również oblicze outsourcingu usług finansowe, księgowe, HR, także wszechstronnie uzdolniona osoba, pasjonat motoryzacji, tajników komunikacji, social mediów i automatyzacji procesów. Absolwent Politechniki Wrocławskiej i studiów MBA. Posiada również certyfikat Prince2 z zarządzania projektami. Mam nadzieję, że dowiemy się wielu ciekawych rzeczy na temat, jak efektywnie zarządzać organizacją, jak zwiększać jej efektywność poprzez zastosowanie narzędzi Six Sigma. Panie Tomaszu, the floor is yours. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Okay. Czy jak należy przełączyć na moją prezentację? Bo o to chyba jeszcze musimy zadbać chwileczkę. Ja jeszcze dodam, proszę Państwa, w międzyczasie, że ci, którzy nas oglądają na Facebooku, mogą zadawać pytania w komentarzach. Także jeśli ktoś miałby jakieś dodatkowe pytania dotyczące naszych prezentacji, dotyczące tematów, które są omawiane, czy dotyczące ogólnie naszych studiów, to wtedy można w komentarzach te pytania zadawać i wtedy wykładowcy chętnie na nie odpowiedzą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przedstawienie, wprowadzenie. Nazywam się Tomasz Matusiński, prowadzę polski oddział The Lean Six Sigma Company. Dzisiaj opowiem Państwu trochę o Six Sigmie, o tym, na ile jest potrzebna na polskim rynku. Przybliżę temat. Czy to prawda, że Six Sigma to najlepsza metoda doskonalenia? Mam nadzieję, że będą Państwo w stanie wygenerować odpowiedź na to lekko przewrotne pytanie. OK.
Jak będzie wyglądało moje dzisiejsze wystąpienie? Najpierw opowiem chwilkę o metodach doskonalenia, czyli co w ogóle jest na rynku, na świecie, jeśli chodzi o doskonalenie procesów i produktów. Przepraszam, musimy cofnąć. Przedstawię chwilę, czym jest Six Sigma, czy warto znać Six Sigmę, jakie są zarobki Six Sigmowców i opowiem chwilę o studiach MBA Six Sigma, które są oferowane na Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. No więc zacznijmy może od pierwszego punktu, czyli jakie są metody doskonalenia. Jakie metody generalnie funkcjonują na rynku, jakich używamy. Na pewno bardzo znany to jest Lean Management, szczupłe zarządzanie. Pojawia się w publikacjach również jako Lean Production, Lean Manufacturing. Po prostu chodzi generalnie o szczupłe procesy. Szczupłe, czyli takie pozbawione marnotrawstw. Mamy jeszcze też oczywiście Six Sigmę, o której za chwilkę powiemy trochę więcej. To taka bardzo naukowa, ekspercka metoda doskonalenia procesów i produktów oparta na analizie statystycznej i analizie danych, bo generalnie możemy rozwijać produkty w różny sposób, czy robotyzować te procesy, czy szukać jakiejś sztucznej inteligencji, ale zawsze dane, może inaczej, zawsze wszelkie decyzje, jakie będziemy podejmować w którymkolwiek kierunku, będą musiały być oparte na danych, więc aby podjąć właściwą decyzję, musimy mieć dane. Tak? I za chwilę przy Six Sigmie o tym więcej powiem. No mamy jeszcze teorię ograniczeń, tak? Mamy jeszcze zgodnie z tymi metodami, które pojawiły się przy okazji debaty prezydenckiej na temat metod ciągłego doskonalenia. Mamy jeszcze Kaizen, mamy jeszcze ISO i teorię ograniczeń, oprócz tych dwóch wcześniejszych, które wymieniłem. Tak? Ja skupię się na Leanie i na Six Sigmie. Czym jest zatem Six Sigma? Może porównajmy sobie tą Six Sigmę i Lean, bo tak będzie najprościej. Bo Lean generalnie jest bardzo mocno znany, bardzo popularny w Polsce. Myślę, że większość z nas o nim trochę wie. Tak? Czyli Lean kojarzymy tutaj z Toyotą, mówimy o szybkości, o efektywności procesu, chcemy eliminować marnotrawstwa z tego procesu, aby podnosić jego efektywność i zależy nam na takim przepływie wartości przez proces. Czyli jak już zaczynamy proces, jakieś dobra w nim są obrabiane, czy produkowane, czy obrabiane na przykład w postaci jakiegoś kroku księgowania faktury bądź realizacji zamówienia, no to aby to zamówienie na przykład było cały czas obrabiane, aby cały czas była do niego dodawana wartość dodana, a nie tak, aby była dodana wartość, była czynność z wartością dodaną, następnie jest jakaś przerwa, czekanie, oczekiwanie i znowu wartość dodana. To w Leanie zapewniamy taki przepływ, aby jak już się czymś zajmujemy, to aby szybko dostarczyć wartość do klienta. W Six Sigmie z kolei Six Sigmę kojarzymy bardziej z Motorolą i z General Electric, tak? Bardziej ją też kojarzymy z jakością. Jeśli w Leanie mówimy o szybkości, to w Six Sigmie mówimy o jakości. W Six Sigmie chcemy wyeliminować zmienność z procesu, czyli usprawniamy proces, usprawniamy produkt dzięki temu, że on jest bardziej powtarzalny i nie ma różnych losowych wyników tego procesu. Bazujemy na danych, na statystyce i o tym za chwilkę powiem, dla kogo jest Six Sigma i kiedy są spełnione dobre warunki dla użycia Six Sigmy, bo musimy mieć po prostu te dane, musimy mieć co analizować, tak? Jeśli ich nie mamy, no to musimy je dopiero zdobyć. To trochę wydłuża projekt taki Six Sigmowy, ale nie sprawia, że będzie niemożliwy. I jeśli mielibyśmy przyrównać te metody tak do takiego drzewa z owocami, to możemy tutaj powiedzieć, że Lean to są te takie nisko wiszące owoce. To są te owoce, które możemy codziennie gdzieś tam podczas codziennej pracy zbierać. Natomiast Six Sigma to są te wyżej wiszące owoce, bardziej może dorodne, może o lepszym smaku, do których trzeba być może już użyć jakichś narzędzi, jakiejś drabiny, mieć jakieś uprawnienia wysokościowe, ale możemy się spodziewać lepszych efektów. Tutaj też widzą Państwo na mojej prezentacji, nie bez powodu jest kawa i hamburger. Ja często gdy opowiadam o tym, jak porównać Lean i Six Sigmę, używam właśnie tych dwóch produktów w zależności od tego, jaka jest pora dnia, czy jest bardziej pora na kawę, czy powiedzmy na drugie śniadanie. No teraz jesteśmy akurat tak pomiędzy, ale może posłużę się kawą. Generalnie jak przygotowujemy kawę, wyobraźmy sobie, że mamy kafejkę, która serwuje kawę dla klientów, to dzięki Leanowi będziemy w stanie tak poukładać sobie proces,
aby ta kawa mogła być do klienta jak najszybciej dostarczona. Od momentu zamówienia do odebrania gotowego produktu. Natomiast w przypadku Six Sigmy, dzięki analizie danych, dzięki analizie wszelkich danych wejściowych, które wpływają na smak kawy, na ten czas, jesteśmy w stanie tak dopracować ten proces, aby ta kawa była zawsze tak samo wyśmienita. Może powinienem powiedzieć zawsze tak samo dobra, ale idziemy do doskonałości operacyjnej, więc mówię o wyśmienitej w kawie. Tak? Więc Six Sigma dzięki Six Sigma analizujemy wszystkie dane wejściowe, które wpływają nam na efekt procesu, w tym wypadku kawę. No i teraz pytanie, czy Six Sigma jest potrzebna? Czy dążenie do takiej doskonałości, do ostatniego miejsca po przecinku jest rzeczywiście potrzebna i czy to w ogóle ma sens taki biznesowy, tak? Czy chcemy być doskonali w każdym procesie bądź w każdej czynności? No i załóżmy, że mamy proces, który w 99% spełnia wymagania jakościowe, tak? Czy to dobrze, czy źle? Czy to jest dużo czy niedużo? No jeśli słyszymy 99%, wydaje nam się, że jest to całkiem nie najgorszy wynik i w sumie być może nie ma sensu już dążyć do wyższego wyniku i być może ta Six Sigma nie jest potrzebna, bo dzięki Six Sigmie uzyskamy tam poziom jakości powiedzmy 99,9997 jeszcze, tak? A więc teraz pytanie, czy ma to sens? Sprawdźmy. Jeśli stacja oczyszczania wody w mieście miałaby 99% jakości, to przez 15 minut dziennie pilibyśmy zatrutą wodę. Nie wiemy, które to jest 15 minut i czy to jest w jednym bloku, czy nie. Więc wyobraźcie sobie, że nigdy nie macie takiej pewności, czy nalejecie zdrową wodę, czy taką nadającą się do picia, czy użyjecie takiej wody, tak? Przez 7 godzin miesięcznie nie byłoby prądu. Nie wiem, w jakich okolicach mieszkacie, bo wiadomo, że są różne miejsca. W jednych są te awarie prądu częściej, w innych rzadziej, ale generalnie codziennie przez 7 godzin, co miesiąc przez 7 godzin nie mielibyśmy prądu. To odpowiedź wasza, czy to dużo, czy mało, ale wyobraźmy sobie wszelkie systemy alarmowe, systemy ogrzewania bądź chłodzenia, systemy przygotowywania ciepłej wody w domach jednorodzinnych na przykład, czy wszelkie instalacje internetowe, serwerownie i tak dalej. Wyobraźcie sobie, że w każdej z nich nie ma przez 7 godzin miesięcznie prądu i też nigdy nie wiemy, czy to jest 7 godzin w jednym bloku, czy to jest wieczorem, w ciągu dnia. To jest takie niezaplanowane, tak? Jest pytanie, czy to jest 99%, czy to dużo, czy mało. No i każdego dnia na 15 minut nie mamy zegarka. Tylko te 15 minut, jak nie mamy zegarka, to znaczy też, że ten zegarek się każdego dnia o 15 minut spóźnia. Czyli już w poniedziałek jest jeszcze punktualny, ale we wtorek już jest 15 minut później, tak? W środę już jest pół godziny później, w czwartek kolejny kwadrans, czyli 45 minut później. I to są potencjalne efekty jakości na poziomie tylko 99%. Oczywiście rozumiem, że są branże i usługi, w których te 99% jest w zupełności wystarczające. Miejmy na przykładzie, jako przykład może to być proces realizacji dostaw, tak? W różnych centrach logistycznych, jeśli mamy poziom realizacji dostaw w terminie na poziomie 99%, wydaje się, że to nie jest wcale tak najgorzej. Zależy oczywiście od branży tych dostaw i od tego, co w danym magazynie jest oferowane oczywiście, ale jestem w stanie sobie wyobrazić branże, w których te 99% jest naprawdę niezłym wynikiem. No dobrze, to teraz zastanówmy się, czy dziś jest potrzebna Six Sigma. Co mam na myśli pytając dziś? Jesteśmy w ciężkich czasach, gdzie wiele branż boryka się z problemem braku specjalistów, braku komponentów, braku zasobów w ogóle do pracy, nie tylko w kontekście specjalistów, ale również maszyn, urządzeń, bo brakuje na przykład wielu części do naprawy maszyn, tak? Do produkcji samochodów. No, branża w ogóle dawno nie miała takiej sytuacji, że nie można zamówić wyposażenia dodatkowego w samochodach niektórych marek, bo nie są dostępne komponenty, tak? Mówię tam, oczywiście są to takie ekstrasy tam w postaci, nie wiem, elektrycznej klapy czy matrycowych świateł, ale nie jesteśmy w stanie mieć produktu, o jakim marzymy, tak? I to pierwszy raz tak się zdarza za moich czasów przynajmniej, a pierwszy raz tak się zdarza w ogóle na świecie, że mamy tego typu problemy, tak? A w Polsce, w samej Polsce, no graniczymy z krajem, na którym jest konflikt zbrojny. Nie wiemy, jak to jeszcze na nas wpłynie gospodarczo, ale
na Ukrainie jest wiele dostawców komponentów naszych, tak? Czy elementów budowlanych, czy spożywczych. Też nie wiemy, jak to się przełoży na nasze procesy, na nasze biznesy. W mojej opinii, dlatego właśnie podkreślam to dziś, jest bardzo istotne, aby skupić się na efektywności procesu, na doskonaleniu procesów i doskonaleniu organizacji. Jeśli nie mamy zasobów, czy to w postaci właśnie tych takich raw materials, tych produkcyjnych, czy w postaci ekspertów, to musimy się skupić na tym, aby jak najlepiej je wykorzystać, aby mieć jak najwyższą jakość, a jak najbardziej efektywne te procesy i jak najlepsze produkty na rynku. Więc w tym momencie to jest taki czas, kiedy trzeba sięgnąć czy po Lean, czy po Six Sigma, a w celu podniesienia efektywności swoich procesów, swoich produktów, po w ogóle podniesienia efektywności. Mam porównanie, ponieważ tak jak tutaj pani doktor wspomniała, w Lean Six Sigma Company działa w 25, już w sumie w 7, przepraszam. Tak naprawdę to w sumie już mamy więcej krajów. Na dniach otwieramy oddział w Czechach, ale działamy tam w około 30 krajach obecnie. To się bardzo szybko zmienia, bardzo jest duże zapotrzebowanie w poszczególnych krajach na nasze usługi. W każdym razie mamy porównanie właśnie, jak wyglądają biznesy, jak wygląda taka dojrzałość procesowa biznesów, usług, procesów w innych krajach. Szczególnie tutaj zwróciłbym uwagę na kraje na zachód od naszego, kraje Unii Europejskiej, jak wygląda właśnie taka dojrzałość dotycząca doskonałości operacyjnej. I widzę bardzo duży potencjał jeszcze w naszych polskich biznesach, gdzie nie korzystamy jeszcze z metod doskonalenia, jeszcze nie często myślimy o efektywności, jeszcze jest to podejście takie nie do końca wszędzie znane i widzę bardzo dużą szansę dla wszelkich przedsiębiorców, dla wszelkich specjalistów, którzy zajmą się doskonaleniem procesów, bo widzę, że będzie bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu usługi, na tego typu ekspertów. Więc czy Six Sigma jest potrzebna dziś? Tak, i to z dwóch stron, zarówno ze strony osób, które chciałyby być Six Sigmowcami, jak i zarówno ze strony biznesmenów, właścicieli firm, przedsiębiorców, którzy chcą przetrwać być może nie najlepsze czasy, które całkiem możliwe, że niedługo nadejdą. Więc myślę, że przygotowując się na kryzys, warto pomyśleć o doskonaleniu, o tym, aby móc go przejść w miarę suchą stopą. Oczywiście są różne dywagacje o tym, czy ten kryzys będzie, czy nie będzie, tak? Ale oczywiście w czasach prosperity ta efektywność też się przydaje, także też nie chcę to jakby sugerować, że tylko kryzys to jest jedyny taki trigger, który powie, że musimy się doskonalić, musimy usprawniać procesy. Okej. To w takim razie dla kogo jest ta Six Sigma? Bo wspomniałem wcześniej, że nie wszędzie się przyda, że może inaczej, zadziała wszędzie, jak będzie dobrze zrobiona, tylko nie wszędzie możemy widzieć sens ekonomiczny na przykład, czy sens biznesowy na tak zaawansowane metody analizy statystycznej. Chyba dość szybko przeszedłem przez ten moment, czym jest Six Sigma, ale jeśli wrócimy sobie do tych 5 metod doskonalenia i mielibyśmy czymś wyróżnić Six Sigmę, to Six Sigma to jest właśnie ta metoda, która ma najwięcej czasu poświęca spośród innych metod doskonalenia, najwięcej czasu poświęca na analizę danych, na analizę statystyczną i takie realne sprawdzenie, gdzie leży problem. Miesiąc temu prowadziłem również tutaj na WSH degustację Lean Six Sigma i tam mówiłem o takim przykładzie, gdzie podczas projektu Six Sigmowego eliminowano, może inaczej, celem takiego projektu była redukcja reklamacji składanych przez klientów. W pierwszej chwili pierwsze rozwiązanie, które przychodziło do głowy, okazało się później po analizie danych zupełnie nietrafionym, zupełnie zbyt drogim rozwiązaniem. Dopiero analiza danych potrafiła nam sprecyzować, co należy poprawić, w którym miejscu występuje błąd i dopiero wtedy można było podjąć właściwą decyzję i podjąć właściwe działania. Oczywiście te działania były dużo tańsze i szybsze do wdrożenia niż te, które nam przychodziły w pierwszej chwili do głowy, więc dopiero analiza danych, dopiero sprawdzenie na liczbach, danych, faktach pozwala nam podjąć właściwą decyzję. To jest ekstremalnie ważne nie tylko w takim codziennym biznesie, ale również z punktu widzenia strategicznego dla każdego przedsiębiorcy. Jeśli myślicie tutaj o swoich firmach, o tym,
jaką decyzję podjąć, w którą stronę pójść, to tylko na danych jesteście w stanie podjąć taką właściwą decyzję. Zresztą ostatnio nawet prowadziłem ciekawą dyskusję z kolegą odnośnie takiego dylematu z wagonikiem. Nie wiem, czy kojarzycie, że jest wagonik i on ma jechać na torach w lewo albo w prawo, tak? Na jednym torze tam jest przywiązana 4 ludzi, na drugim torze jest tylko 1 człowiek przywiązany. No i teraz jest taki dylemat, w którą stronę skierować zwrotnicę, czy w stronę tych 4 ludzi, czy w stronę tego 1 człowieka, tak? No pierwsza odpowiedź może być, to lepiej skierować w stronę tego 1, bo tutaj poświęcimy tylko 1, a tych 4 uratujemy. Ale z drugiej strony mogą się pojawić pytania, no dobrze, ale co jeśli na przykład ta 1 osoba jest taka, której z różnych powodów lepiej nie poświęcać, a te 4 z różnych powodów mogą być poświęcone, bo nie wiem, bo załóżmy są to nie chcę tutaj przekroczyć jakichś granic takiej poprawności, ale po prostu z jakichś powodów stwierdzilibyśmy nie ilościowych, że ta 4 łatwiej by ją można było poświęcić. Teraz tak, nawet przy takim dylemacie wagonika, zobaczcie, musimy mieć pewne dane, co to są za osoby, a jakie mają tam, nie wiem, dokonania życiowe, czy nie wiem, jakieś inne atrybuty, które mogą wpłynąć na taką decyzję i dopiero po analizie tego typu danych jesteśmy w stanie podjąć tą właściwą decyzję. Bez analizy danych nie jesteśmy w stanie podjąć właściwej decyzji albo będziemy mieli bardzo duże ryzyko, że podejmiemy tą decyzję niewłaściwie. No i teraz wracając do tego slajdu, dla kogo jest Six Sigma, dla kogo są adresowane takie działania, dla kogo taka zaawansowana metoda doskonalenia procesów jest przydatna. Pierwsze, co rzuca się, pierwsze skojarzenie pewnie, jakie się pojawia, no to oczywiście przedsiębiorstwa produkcyjne, duże przedsiębiorstwa produkcyjne, gdzie jest bardzo duża skala, masowa produkcja. I oczywiście tak, ale też chciałbym troszkę się rozprawić z takim mitem, że to tylko seryjna produkcja. Każdy proces jesteśmy w stanie udoskonalić i poprawić za pomocą danych, więc to nie jest tak, że tylko masowa produkcja, ale oczywiście firmy produkcyjne, które działają bardziej jednostkowo, typu manufaktury różne i tak dalej, oczywiście tutaj ten aspekt biznesowy może być mniej lukratywny, tak? Okej. Ale poza firmami produkcyjnymi mamy również przedsiębiorstwa usługowe i wbrew pozorom obecnie jakieś 60% naszych klientów to są branże usługowe, nie produkcyjne, tylko usługowe, a różne finansowe, ubezpieczeniowe, rental. Także generalnie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z jakimś procesem z dostarczaniem wartości dla klienta, gdzie jest istotny głos klienta, wszędzie tam Six Sigma się sprawdza. No ale jest jeszcze trzeci aspekt, bo tutaj mówiłem o klientach, tak? O miejscu zastosowania, ale jeszcze jest trzeci aspekt, czyli człowiek. To też nie jest tak, że każdy może być Six Sigmowcem i że to jest dla każdego. Trzeba być bardzo wytrwałym, bardzo mieć taki analityczny umysł, umieć pracować z liczbami i przede wszystkim wskazana jest cierpliwość, bo musimy te dane pozbierać, przeanalizować, sprawdzić w ogóle, czy mamy właściwe dane, czy są właściwie przetwarzane i dostarczane do nas. Być może trzeba gdzieś sięgnąć głębiej, być może coś inaczej pomierzyć w procesie. No i później jest ta część analityczna, tak jak już mamy właściwe dane, mamy część analityczną. Tu już się zaczyna robić ciekawiej, bo wychodzą pewne ciekawe jakieś zależności, trendy i tutaj jest taka pewna ciekawa, może nie tyle zabawa, ale tutaj jest pewien fan akurat z tymi liczbami, bo mamy jakąś hipotezę zerową i obalamy ją lub potwierdzamy za pomocą liczb. I to jest bardzo ciekawe, to zapewniam. Ja nad tym spędziłem już trochę czasu i zawsze miałem duży poziom radości z tego, co odkrywamy, bo nagle się okazuje, że te liczby nam pokazują zupełnie coś zaskakującego, czego wcześniej nie braliśmy pod uwagę. I tak właściwie się zdarza w wielu projektach i to jest bardzo ciekawe, jak obserwujemy właśnie uczestników naszych szkoleń, czy w przyszłości uczestników studiów MBA, jak podczas swoich projektów
okazuje się, że nagle to, co na początku myśleliśmy, że jest głównym problemem, się okazuje po analizie danych, że to wcale nie był problem, że ten problem leżał zupełnie gdzieś indziej. Więc tutaj na pewno potrzebujemy kogoś o takim analitycznym umyśle, kto nie boi się liczb, kto sumiennie i starannie przeanalizuje wszelkie dane, zauważy pewne jakieś trendy i tak dalej. Więc tutaj też myślę, że jest to na pewno wymagający kierunek, jest to wymagająca też dziedzina doskonalenia i nie jest ona dla każdego, więc to też trzeba wziąć pod uwagę, czy się ktoś dobrze czuje w takim środowisku. Nie chcę zniechęcać oczywiście, ale pragnę zwrócić uwagę, że jest to bardzo wymagający temat, nie jest on taki bardzo łatwy. Okej, to powiedzieliśmy sobie, dla kogo jest Six Sigma. To teraz zobaczmy, jak wyglądają statystyki. Popatrzmy na liczby. Myślę, że dla osób zainteresowanych studiami podyplomowymi, szczególnie na poziomie MBA, jednym z aspektów, które bierzecie pod uwagę, pewnie jest też to, co mi to da w pracy, jak to wpłynie na moją karierę, jak to wpłynie na moje zarobki, więc sprawdzimy sobie to. Dane z dzisiejszego poranka. Pracuj.pl. Właściwie tylko na pracy.pl bazowałem. Wydaje mi się, że to jest chyba największy taki serwis z ogłoszeniami o pracę. Wpisałem Six Sigma. I co tutaj mamy? Wyskoczyły 253 oferty pracy. Najwięcej z branży produkcyjnej, 85. Później finanse i ekonomia, 66, czyli zobaczcie, usługi. Tutaj 85 produkcja, ale tuż za nią finanse, ekonomia, czyli branża ta usługowa. I to w sumie podobne statystyki, podobne relacje są u naszych klientów, chociaż troszkę więcej jest dla usług. Może dlatego, że później mamy łańcuch dostaw i tu są też i usługi, i produkcja. I w ostatniej części inżynieria. Mamy jeszcze pojedyncze ilości tutaj dla badania i rozwoju, dla doradztwa konsultingu, marketingu, kontroli jakości, rozwój oprogramowania. Są takie kategorie stanowisk, w których obecnie się szuka ludzi posiadających jakiś poziom belta, jakiegoś belta z Six Sigma, czy to Green Belta, czy Black Belta. Ja już tutaj nie rozróżniałem tego na poziomy. Ale zobaczmy dalej. Jaki jest poziom stanowiska dla Six Sigmowca? Zobaczcie, najwięcej mamy tutaj kierownik, koordynator, najwięcej specjalista i kierownik, koordynator, tak? Generalnie rzeczywiście Six Sigmowcy to są raczej tacy specjaliści, eksperci, którzy czasem pełnią rolę doradców dla członków zarządów czy dla dyrektorów poszczególnych działów, ale to niekoniecznie są dyrektorzy działów. To jest taka odrębna jednostka w firmie, która pracuje nad doskonaleniem produkcji. To raczej nie są, często jest takie przekonanie, że prezes bądź dyrektor powinien być black beltem. Nie, prezes i dyrektor wystarczy, że będzie yellow beltem, on po prostu ma wiedzieć, co ten black belt może dla niego zrobić. Tak? Więc black belt to jest taki oddzielny ekspert, często niekoniecznie zatrudniony na etacie, tylko często jest to też ktoś zewnętrzny w formie konsultanta czy interim managera wynajmowanego na jakiś czas przeprowadzenia projektu, ale generalnie są to takie stanowiska takie specjalistyczne, eksperckie. Tak? Widzicie, że raczej mało jest tutaj takich pozostałych, ale najczęściej jest to właśnie tutaj specjalista, ekspert, starszy specjalista, kierownik, koordynator. Czyli mniej więcej w gradacji firmy też widzimy, jak takie stanowiska wyglądają. No i zobaczmy jeszcze na firmy. Jakie firmy są zainteresowane Six Sigmowcami? Jest Borg Warner, jest Volkswagen, ale zobaczcie, Volkswagen Financial Services, czyli nie Volkswagen jako firma produkcyjna, tylko Volkswagen usługi finansowe. A MSA Safety tej firmy akurat nie znam, Hitachi, później znowu mamy HSBC, Hitachi, GE. Zobaczcie, że te firmy, które w tym momencie w Polsce szukają już Six Sigmowców, to są jeszcze te duże międzynarodowe firmy. My to też widzimy po naszych klientach, że najwięcej jest takich firm. Dopiero u nas raczkuje takie podejście Six Sigmowe, takie metodyczne podejście do rozwiązywania problemów, do doskonalenia procesów i zobaczcie, że za rok, 2, maksymalnie 5 takich ogłoszeń o pracę, nie dość, że będzie dużo więcej, to jeszcze będą publikowane przez mniejsze
mniejsze firmy. Tutaj nawet widziałem dzisiaj rano, akurat tutaj nie umieściłem, nawet TK Maxx szuka Six Sigmowca. Także zobaczcie, że nawet taki retail właściwie branża taka sprzedażowa, sklepy po prostu, okej, też się doskonalą w jakiś sposób. Tak? Zresztą mamy całą masę rzeczy do doskonalenia, bo zobaczcie, w każdej organizacji mamy proces. Nawet jak mamy te uczelnie, tak? Mamy jakiś proces aplikacji, rejestracji kandydatów, przyjmowania na studia, tak? To też można gdzieś go opomiarować i pobadać na przykład, co można tam usprawnić, co jest dla nas istotne jako sponsor. No załóżmy, że jako z perspektywy, tutaj spojrzałem na panią doktor, ale jako ze strony sponsora na przykład, co jest istotne, tak? Jako dla sponsora w tym procesie, tak? Więc nakładamy takie wskaźniki i je badamy. Zobaczymy, co możemy z nich udoskonalić. W marketingu bardzo duże pole widzę do analizy, a mówię w marketingu nie tylko takim marketingu, jaki znamy, ale również przy analizie nawet kampanii marketingowych, czy na Facebooku, czy na LinkedInie. Ja właśnie robię projekt swój black beltowy z marketingu internetowego, dlatego też siłą rzeczy zostałem fanem social media i komunikacji w social media, bo słuchajcie, okazuje się, że to, jakie zdjęcie dacie na reklamie, to wpływa na klikalność. Albo na to, miałem na przykład zdjęcie człowieka z komputerem przy mojej kampanii i się okazało, że zupełnie inni ludzie zaczęli trafiać. I to najczęściej akurat błędni ludzie, bo byli przekonani, że to są szkolenia Six Sigmowe, że to są szkolenia z IT. Bo był człowiek z komputerem po prostu i wiecie, i takie mylne przekonanie gdzieś powstało. Też widzimy, że jak wielkość tekstu wpływa, czcionka, kolor i tak dalej. To wszystko da się zbadać. Zresztą Google też badało, który odcień niebieskiego będzie najbardziej klikalny, tak? Więc tutaj jest bardzo szerokie pole do popisu. No oczywiście tutaj dochodzimy już do takiego momentu eksperymentów, gdzie rzeczywiście robimy jakiś eksperyment i sprawdzamy dane. Mówimy, OK, to na przykład tam post, człowiek z komputerem, a krótki tekst, puszczamy go przez miesiąc i sprawdzamy, jak on działa, jaka jest klikalność. Później stwierdzamy, a to teraz damy sobie rozbawionych ludzi w jakimś korytarzu eleganckim, a też krótki tekst i zobaczymy, jaka jest klikalność tej reklamy. Tak? I to jest wszystko analiza danych. I później mówimy, dobrze, w takim razie, aby mieć najskuteczniejszą reklamę, powinniśmy użyć krótkiego tekstu, z kilkoma punktami, z takim i takim zdjęciem i gdzie jest call to action, gdzie jest tam jakiś przycisk zarejestruj się, pobierz katalog, czy sprawdź ofertę na przykład. Tak? Więc dopiero po analizie, po pewnych takich badaniach jesteśmy w stanie zrobić najlepszą kampanię i najlepiej zainwestować nasze pieniądze. Bo oczywiście to nie jest sztuka kupić kampanię za jakiś tam duży budżet, tak? Ale kwestia znalezienia tego złotego środka, który będzie najlepszy, myślę, że jest tutaj najważniejsza, aby efektywnie wykorzystać nasze zasoby czy nasze środki finansowe, ale również czas ludzi, którzy opracowują te kampanie i gdzieś na nimi sterują. OK. Tyle jeśli chodzi o pracę. Idźmy dalej. Ile zarabia Six Sigmowiec? Jak myślicie? Jakie to są szacunki? Czy to jest taka minimalna krajowa, średnia krajowa, dwukrotność, trzykrotność? No okej, są tutaj różne widzę miny na twarzy, ale najwięcej było przy dwukrotności, więc domyślam się, że gdybyśmy głosowali, to dwukrotność by zwyciężyła. Generalnie wygląda to różnie. U nas jeszcze nie są one aż tak wysokie w porównaniu z innymi krajami Europy. Tutaj wyfiltrowałem z pracy.pl tylko te oferty pracy, które pokazują widełki, tak? No to mamy tutaj, zaczyna się od 6 brutto na miesiąc, a tu zobaczcie, to jest bardzo duży rozstrzał, więc tutaj nie wiem, czy możemy to brać pod uwagę, ale tu, gdzie jest mniejszy rozstrzał, jest 13-14 brutto, 10-11 brutto, 25-34 netto, okej. A praca zdalna, no to jest akurat taka jakaś bardzo chyba dobra oferta. Ale generalnie myślę, że można tak przyjąć, że takie kilkanaście, 20 kilka tysięcy brutto to jest taka realna pensja. Oczywiście tutaj tego nie widzimy, ale tak jak znam rynek generalnie i być może w tych ukrytych ofertach byłyby inne widełki niż tutaj w tych pokazanych, ale generalnie to jest takie kilkanaście tysięcy oczywiście, znaczy brutto na umowie o pracę w tym momencie. Jak patrzyłem na te same dane w Unii Europejskiej, jest taki fajny serwis Glassdoor, no to te zarobki są dużo wyższe.
To pewnie też wynika z takiego zapotrzebowania. U nas jeszcze już ci Six Sigmowcy są nie najgorzej wynagradzani, ale byliby lepiej, gdyby było większe zapotrzebowanie na tego typu usługi i to zapotrzebowanie rośnie. To zapotrzebowanie rośnie, więc myślę, że jeśli ktoś myśli więc uważam, że jeśli ktoś myśli o rozwoju kariery, o przebranżowieniu się, ma taki analityczny umysł, ma pewne zdolności do operowania liczbami, do analizy statystycznej, to myślę, że warto zainteresować się, aby pójść w stronę Six Sigmy. I to nie tylko w kontekście samej pracy na etacie, ale również takiej konsultacyjnej. Tak? Istotne jest to, aby umieć przeprowadzić właściwy projekt i dostarczyć pewne benefity sponsorowi czy klientowi, który nas zatrudnia. Ok, chodźmy dalej. No i teraz zastanówmy się, czy ta Six Sigma to jest ta najlepsza metoda doskonalenia. Jak ja zaczynałem swoje studia MBA, na pierwszych zajęciach usłyszałem takie zdanie, które chyba najbardziej mi utkwiło w pamięci z całych studiów. I osoba prowadząca powiedziała tak: słuchajcie, MBA nauczy was jednej bardzo ważnej rzeczy. Będziecie umieć odpowiedzieć na każde pytanie. Ta odpowiedź to zależy. I rzeczywiście tak jest, to zależy, bo co znaczy najlepsza? Jak sobie zdefiniujemy teraz, weźmiemy głos klienta, tak? To nasze VOC, Voice of the Customer, później zrobimy Critical to Quality, czyli co znaczy tak naprawdę najlepsza, to możemy dalej rozmawiać. Teraz tak i porozmawiamy. Co znaczy najlepsza metoda doskonalenia? Czy najlepsza metoda to będzie taka, która jest najłatwiejsza do zastosowania? Czy najlepsza metoda będzie taka, która przynosi największe zyski? Czy najlepsza metoda to taka, która jest oparta na liczbach, danych, faktach? Czy najlepsza metoda to taka, która generuje pewne sprinty cały czas i wiecie, tam co 12 tygodni zmieniamy kurs, czy zmieniamy kierunek działania? Może tak. Jeśli uważacie, że doskonalić powinniśmy się, bazując na analizie danych, bazując na realnych danych, że powinniśmy doskonalić produkty według tego, czego wymaga klient, czy wewnętrzny, czy zewnętrzny. Te wymagania klienta przekładamy w nasze wskaźniki, przekładamy takie wskaźniki jakościowe na ilościowe, czyli co znaczy dobra kawa, tak? No to dobra kawa to znaczy stopień zmieniania ziarna taki, ciśnienie takie, temperatura podania taka. To jeśli przeniesiemy te wymagania jakościowe na ilościowe, to jesteśmy w stanie stwierdzić, która metoda jest właściwa. Więc jeśli uważacie, że dopiero taka analiza danych na liczbach pomaga właściwie udoskonalić produkt, udoskonalić proces, podjąć właściwe decyzje co do tego, co zmienić w tym procesie, to tak, to Six Sigma jest wtedy najlepszą metodą. Oczywiście Six Sigma ma też pewne wady. O nich też powiem. Ta wada to konieczność zaangażowania eksperta albo samemu nauczenia się całego DMake'a, całej Six Sigmy. To nie jest aż takie trudne. Da się naprawdę tego nauczyć. A jest później całkiem niezła frajda ze znajdowania tej realnej przyczyny źródłowej. Natomiast są miejsca, gdzie po prostu nakład pracy potrzebny do tej analizy danych, do sprawdzenia wszystkich liczb może być niewspółmierny do osiąganych efektów. I to jest trochę tak jak przy zakupach, prawda? Jak myślimy o takich codziennych zakupach, nie wiem, czy kupujemy pieczywo, czy jakąś drobną odzież, no to nie analizujemy zbyt wiele, no po prostu kupujemy i jest, i mamy, tak? Natomiast jak kupujemy, nie wiem, samochód, dom, są to jakieś większe zakupy, bardziej skomplikowane, no tutaj już bardziej analizujemy wszelkie kryteria, wszelkie atrybuty, dane. Zastanawiamy się w przypadku samochodu na przykład, czy jest bezpieczny, czy spełnia jakieś tam wymagania ekonomiczne, które sobie założyliśmy, czy ma niezbędne potrzebne nam wyposażenie i tak dalej. Więc tutaj już prowadzimy taką większą analizę, więc zobaczcie, że znowu przeprowadzanie takiej samej analizy przy jakimś drobnym zakupie, nie wiem, załóżmy koszuli, tak, no nie będzie miało aż takiego sensu, bo jakby też koszt niewłaściwie podjętej decyzji będzie dużo mniejszy niż w przypadku takiego samochodu czy też domu, tak? Więc chciałem tylko pokazać taką skalę, że nie zawsze aż takie
taka ciężka praca będzie miała aspekt biznesowy pozytywny. Natomiast mieliśmy już uczestników projektów, którzy na przykład w związku z tym, że nie mieli gdzie zrobić swojego projektu praktycznego, to robili na takich czynnościach domowych, prawda? I to zdarzało się, że to chodziło o parzenie kawy czy przygotowywanie kaszki dla dziecka i nie umniejszając samej powadze procesu, mówię jako ojciec 2 dzieci, to generalnie ważne jest to, aby móc to udoskonalić. Tak? Oczywiście tutaj istotne było to, aby właściwie nauczyć przejścia przez cały demake, tak? Żeby w fazie define, measure, analyze, improve i control, aby użyć właściwych narzędzi, aby właściwie je zastosować. I oczywiście tutaj aspekt biznesowy może był znikomy, ale dało się to też zaaplikować. Okej, dobra, to w takim razie zostawiam do przemyślenia Państwu i tutaj na sali i przed komputerami co do tego, czy Six Sigma to najlepsza metoda doskonalenia. Myślę, że będzie to już zostawię tutaj Państwu jakby. OK? Dobrze. Mamy pytania na Facebooku, tak? Tylko teraz, na którym komputerze mamy to pytanie? Na tym? OK. Przepraszam, bo nie wiem, jak to zrobić. Mogę prosić Daniel o pomoc? Chyba coś się przełączyło, bo Okej, to za chwilkę do tego pytania dojdziemy również. I ja za chwileczkę też powiem o samych studiach. Aha, to jest pensja na dokumentach, ale w rzeczywistości. Czy chodzi o... Troszkę nie zrozumiałem do końca, bo pensja na dokumentach, czyli... Czy chodzi o to, że jest jakaś rozbieżność między tymi rzeczywistymi zarobkami a dokumentami, tak? Znaczy, może tak. Bazując na tym, jak rozmawiamy z absolwentami naszych studiów gdzieś, czy studiów i też kierunków, jak się zmieniły ich zarobki po tym czasie, to są raczej wyższe niż to, co tutaj widzieliśmy w tych ogłoszeniach o pracę. Także generalnie myślę, że to są raczej zaniżone niż podwyższone, chociaż oczywiście też zależy od miasta, bo podejrzewam, że w mniejszych ośrodkach miejskich te zarobki mogą być troszeczkę niższe niż to, co widzimy w Warszawie, we Wrocławiu czy innych większych miastach Polski. Natomiast zawsze też zwróćcie uwagę na to, że Six Sigmowcy, szczególnie Black Belci, raczej rzadziej są zatrudniani na etat, raczej prowadzą własne działalności i tutaj już te stawki są troszeczkę, w sumie znacznie wyższe. No ale oczywiście jest to też okupione pewnym ryzykiem, prawda? Że jednak nie zawsze jesteśmy w stanie mieć każdy dzień pracy zapewniony. Okej. No na etacie jest pewnego rodzaju luksus tego typu, że mamy każdy dzień pracy zapewniony, jest ta stawka dzienna może troszkę niższa, ale jest pewne i regularne. Okej. Nie wiem, czy dobrze Ci odpowiedziałem tutaj, Wiktoria, na Twoje pytania, bo tutaj raczej nie ma takiej rozbieżności między dokumentami a rzeczywistością. Tutaj raczej nie, raczej to tak nie wygląda. Okej. Natomiast na pewno są to ludzie bardzo cenieni i bardzo łatwo, każdemu Six Sigmowcowi bardzo łatwo udowodnić swoją przydatność w firmie. Więc jeśli ktoś ma efekty, już przeprowadził projekty, jest to osoba, która przynosi firmie czy kilkaset tysięcy rocznie, czy kilka milionów rocznie oszczędności, to są to osoby, które nawet w przypadku pewnego kryzysu i mówimy tam, załóżmy, że przyjdzie kryzys i będzie jakaś eliminacja stanowisk, to raczej nie jest stanowisko, które będzie w pierwszej chwili eliminowane. Więc też znajomość Six Sigmy i takie realne przynoszenie oszczędności firmie daje nam dość silny argument
i daje pewne bezpieczeństwo, tak? Myślę, że generalnie w każdej firmie taki Six Sigmowiec czy osoba odpowiedzialna za doskonalenie procesów jest bardzo ważna i jest ważna zarówno w czasach dobrej prosperity, dobrej sytuacji rynkowej, jak również w przypadku pewnego kryzysu. No okej. Dobrze, czy pojawiają się jeszcze jakieś pytania? Aha, coś się pojawiło? Aha, okej, odpowiedź, że dziękuję, czyli w porządku. Jeśli jesteś zainteresowana tym generalnie Six Sigmą, to zapraszamy na studia, o których właśnie chciałem powiedzieć. Te studia to MBA Six Sigma. To, co jest bardzo istotne, po tych studiach dostajecie certyfikat Lean Six Sigma Black Belt i to jest taki międzynarodowy, prawdziwy certyfikat rozpoznawalny na całym świecie. On jest poparty tą normą ISO 18404 i ISO 13053. Jako Lean Six Sigma Company w partner kierunku MBA Six Sigma jesteśmy co roku certyfikowani ze wszystkich narzędzi jakościowych, ze wszystkich norm i standardów, jakie spełniamy, jakie musimy spełnić, aby dostarczać dla uczestników naszych kursów najlepszą jakość. Więc i to samo dotyczy tych właśnie studiów. Myślę, że jest bardzo istotne dla kogoś, kto chce też zrobić coś bardzo istotnego w swoim CV. Oczywiście mamy wiele programów certyfikowanych, rozwojowych i tak dalej, ale generalnie jeśli jest taki międzynarodowy certyfikat rozpoznawalny na całym świecie, to on zawsze będzie w cenie, zawsze będzie atrakcyjnym polem w naszym CV. Natomiast sama atrakcja pola może nie będzie aż taka istotna, jeśli nie będziemy mieli zadania praktycznego, jeśli będziemy mieli tylko wiedzę teoretyczną, a nie będzie praktyki. Tutaj do tych studiów też elementem tych studiów jest zadanie praktyczne. To zadanie praktyczne, żebyście mogli właściwie przeprowadzić, to każdy z Was dostaje pakiet konsultacji z ekspertem, abyście właściwie przeszli przez Wasz pierwszy projekt Six Sigmowy oparty na D-Make'u. Ten ekspert to jeden z prowadzących, bardzo dobry. Dzięki temu jesteście w stanie dowieść praktycznych umiejętności zdobytych podczas studiów. To myślę, że to jest bardzo istotne, aby kierunek, jaki wybieracie później w ramach takich studiów MBA, aby on był bardzo praktyczny, aby był rzeczywiście przydatny i ceniony. Oczywiście prowadzeni przez doświadczonych praktyków. To jest też istotne, żeby prowadzący mogli Wam przekazać pewną wiedzę, którą zdobyli podczas lat praktyki. Myślę, że każdy z Was mógł doświadczyć pewnego rodzaju zajęć prowadzonych przez teoretyka. U nas nie, u nas są tylko praktycy. U nas się robi projekty, przynosi się, krótko mówiąc, pieniądze na stół dla klienta w postaci różnych oszczędności dzięki optymalizacji procesowej i po prostu i to jest biznes, na tym działamy. I właśnie ci sami ludzie będą też opowiadali o swoich projektach, jak oni przeprowadzili swoje projekty. I to są różne projekty z branży logistycznej, z chemicznej, ze spożywczej, z motoryzacyjnej, z logistyki. To są ludzie, którzy Wam powiedzą od razu, dobra, ja robiłem taki projekt. Wyniki były takie i takie. No, załóżmy nam, było 2,5 miliona rocznie oszczędności dla firmy. Jakie spotkałem trudności? I ta część na business case, ona da Wam też takie doświadczenie tego trenera. Z czym można się spotkać jako Six Sigmowiec, z jakimi problemami w organizacji można się spotkać. Jedni mają problemy z tym, że nie ma zasobów, inni mają problemy z tym, że jak już są zasoby, to nie są zainteresowane projektem, a jeszcze inni spotykają problem taki, że sponsor nagle traci zainteresowanie, ktoś inny w wyniku zmian legislacyjnych, zmian prawnych musiał zakończyć projekt, bo na przykład albo trzeba było zmienić całkowicie kształt projektu, bo pojawiły się nowe wymagania prawno-technologiczne, więc tutaj zawsze taki kontakt z takim ekspertem, który już naprawdę zrobił kilkanaście tych projektów, będzie bardzo cenny, a my pozbieraliśmy ekspertów z różnych branż, którzy będą mieli przyjemność pokazać Wam, jak robili swoje projekty, jakie były efekty i z jakimi problemami się musieli zmierzyć, bo rzeczywiście praca Six Sigmowca też nie jest łatwa. Ja to też mówiłem tutaj w kontekście tej analizy danych, tej pracy z liczbami. Natomiast również w samej organizacji, zawsze jak chcemy wprowadzać jakieś zmiany, mamy ten element zarządzania zmianą, zawsze będziemy trafiali na opór, więc też
jeśli miałbym wrócić tam kilka slajdów wcześniej i mówić o tym, dla kogo jest Six Sigma, to też bym powiedział, że to jest dla osób, które potrafią zjednywać sobie ludzi i pracować w zespole. Myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne, aby móc te zmiany wprowadzić i aby one miały stały charakter. Bo oczywiście możemy sobie to zapewnić, wprowadzenie zmian i ich stałość za pomocą różnych narzędzi. Natomiast jeśli zrobimy pewne zmiany przeciwko załodze, przeciw ludziom bez przekonania załogi, myślę, że szansa na powodzenie i stałość takiego projektu drastycznie maleje. Okej. Dobrze, mam nadzieję, że większość z Państwa jest w tym gronie, które może być Six Sigmowcem. To pomimo dużych wymagań nie jest aż takie straszne i nie jest to taki rocket science, który którego nikt nie jest w stanie zadziałać. Także zapraszam na nasz kierunek. Mam nadzieję, że będzie dla Państwa bardzo przyjazny i liczę, że będę mógł też pomóc później nie tylko przy realizacji tego projektu, czy ja, czy członkowie tej Leipzig Sigma Company, ale przede wszystkim, że będą Państwo mieli dużą satysfakcję z nowych zadań, nowych wyzwań zawodowych, które się otwierają nie tylko w Polsce, również za granicą, ale widzę, że w Polsce mamy bardzo duży potencjał na to, aby w różnych branżach stosować wszelkie narzędzia doskonalenia i szczególnie takie już zaawansowane. Bo sam Lean to tam już większość stosuje, tak? To już jest, ja sam jestem linowcem, więc sam się czuję linowcem. Natomiast widzę, że w Six Sigmie jest bardzo duży potencjał dla bardzo wielu firm i wielu branż w Polsce. I tutaj upatruję bardzo dużą szansę dla polskiego przemysłu, polskiego biznesu. Dziękuję Państwu bardzo, miło mi Was wszystkich zobaczyć. Do usłyszenia w takim razie, do zobaczenia być może na zajęciach. Dziękuję bardzo. Pięknie, dziękuję. Jeszcze można zadać 2 pytania. Myślę, że wszyscy będą zainteresowani odpowiedzią na te pytania. Pierwsze pytanie jest takie. Czy ten program MBA Six Sigma jest programem również dla osób, które są kompletnymi laikami z tej dziedziny? Czy ktoś, kto zupełnie nie ma pojęcia o Six Sigmie, może zapisać się na te studia i zupełnie się przebranżowić? Czy też już trzeba mieć jakieś pokłady wiedzy, żeby móc w tych studiach uczestniczyć? To jest pierwsze pytanie. Dziękuję. Podczas studiów uczymy wszystkiego od podstaw. Więc jak już ktoś miał wcześniej styczność z Six Sigmą albo brał udział w tego typu projektach, to oczywiście będzie miał okazję sobie ugruntować wiedzę i też zrozumieć od podstaw, dlaczego liczymy to odchylenie, o co chodzi w tej statystyce. Ale jeśli ktoś zupełnie nie jest z branży, nie miał kontaktu z produkcją, z przemysłem, załóżmy, pracuje tylko w IT, na przykład tylko w jakiejś wąskiej branży, albo do tej pory robi coś zupełnie innego i szuka jakiejś nowej ścieżki zawodowej, to jest też znakomity kierunek właśnie, aby się przebranżowić, znaleźć nową drogę zawodową i też mieć dużo fanu, myślę, dużo radości z nowej pracy, bo ta praca też jest bardzo ciekawa, bo nigdy nie robicie tego samego. Zawsze są to jakieś nowe procesy, nowe produkty i jest duży element, myślę, że ta praca może być fascynująca dla wielu ludzi. Dla mnie jest, więc myślę, że nie jestem w bardzo wąskiej grupie społecznej, także myślę, że da bardzo dużo fanu, również dla osób, które są jeszcze niedoświadczone i które nie mają jeszcze w ogóle styczności z Six Sigmą. Uczymy wszystkiego od podstaw, także nie ma z tym problemu. I oczywiście też, bo tutaj też widzieliście, że certyfikat jest oparty na tym kursie Lean Six Sigma Black Belt. To też nie jest tak, że musicie zaczynać stopniowo. Najpierw żółty pas, później zielony, później czarny. Nie? Można od razu zrobić czarny, w zależności po prostu od potrzeb. Czarny was najlepiej nauczy takich zaawansowanych narzędzi, więc myślę, że jeśli nie ma jakichś tam innych powodów, to lepiej od razu iść na czarny pas i nie oddalać sobie tej przyjemności. Dziękuję. A drugie pytanie? Bardzo dziękuję, panie Tomku. Drugie pytanie dotyczy takiego aspektu, ponieważ w naszej ofercie mamy studia MBA Lean Management i MBA Six Sigma. Oba te procesy to są procesy doskonalenia. I teraz, jeśli jakiś kandydat zastanawia się, czy pójść na studia MBA Lean, czy MBA Six Sigma,
to jakiej rady udzieliłby Pan temu kandydatowi? Czym różnią się dokładnie jedne studia od drugich, ponieważ to są zupełnie dwa oddzielne programy studiów. Żeby nie było takich dylematów, to prosiłabym tutaj o poradę. Dziękuję. Pierwsza odpowiedź, jaka przychodzi mi do głowy, to powiedziałbym, to zależy. Natomiast tak, rzeczywiście, jeśli chcemy, widzimy, że w naszej organizacji, w naszych procesach, w jakich pracujemy, jest większe pole do zastosowania Lean, no to myślę, że można się skierować na studia MBA Lean Management, tak? Natomiast jeśli widzimy, że chcemy pójść, może inaczej, Six Sigma używa też narzędzi leanowskich podczas tej fazy doskonalenia, prawda? Czyli jak mamy tam ten DMAIC, jest Define, Measure, Analyze, Improve, Control, jest ta faza Improve, gdzie poprawiamy, tam używamy wielu narzędzi leanowskich, więc jeśli chcemy pójść w stronę tych wysoko wiszących owoców, a w stronę takiej eksperckości, bardzo może wąska, ale ekspercka dziedzina doskonalenia, to jest miejsce na Six Sigma, więc zależy, co chcemy robić. Czy właśnie takie codzienne doskonalenie w procesów eliminacji marnotrawstw, czy chcemy być ekspertem, który może nie jest w stanie udoskonalić wszystkiego, znaczy jest w stanie udoskonalić wszystkiego, nie wszędzie się opłaca, ale jeśli chcemy być takim ekspertem od najwyżej wiszących owoców, to jak najbardziej tak. My zresztą mówimy, że Black Belt i Six Sigmowiec to jest taki snajper, który strzela ten cel z 6 km. On może nie ustrzeli wielkiej liczebności wroga, ale ustrzeli tego najważniejszego. Przepraszam, nie wiem, czy nie byłem teraz poprawny politycznie, ale chodzi o ten cel taki, o którym później wszyscy mówią i to jest ten cel tam z 6 km, gdzie trzeba wziąć pod uwagę wiele danych i tak samo jest z Six Sigmowcem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Tomku za niezwykle interesujące wystąpienie i mam nadzieję, że spotkamy się z Państwem na studiach MBA Six Sigma w październiku. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy. Hi there, my name is New. I am an international student at the University of Business in Wrocław. The university was founded in 1997 and since 2014 it has been an integral part of the Vistula Group. The university has a strict profile of business, so if you are interested in studying business-related fields, you are more than welcome to check it out. The mission of the Universities of Business in Wrocław is to provide you an educational platform for business close to practice in an international dimension at a high level. It all happens in these walls, so let's go and find out how it works and what you can benefit from studying there. Every student starts here at the recruitment office. Here you can apply for your studies, check the results, and enroll your courses. The university's offer includes the bachelor's, engineer's, master's, and postgraduate studies, including renowned MBA studies. I wish you all the best with the recruitment. One thing that I love about the university is it is adapted to the needs of people with disabilities. Hi there, Mr. Wojciech. I guess you're the one who knows the best. That's right. The University of Business in Wrocław creates friendly conditions for people with disabilities. So I guess the building and the teaching tools are adjusted to your needs, right? That's right, and it's really helpful. Okay, so see you later, Mr. Wojciech. See you later. Off we go to Financial Service Center. This is the Financial Service Center. Here you can apply for the scholarship, pay the tuition fee, check your account history, or just simply ask for the invoice. Mrs. Agatha here is willing to help you with everything, and you can always count on her. Hi there, do you like reading? Because in the library, there are nearly 20,000 books for you to read, including more than 600 publications in English or other languages. Also, there are several dozens of subscriptions in Polish and foreign magazines. Impressive, right? And also, there is very cozy room for you to read. Last but not least, Mrs. Anita here, she will always be there for you to help whenever you need. So now let's move to the next chapter. At the moment, I'm showing you one of my favorite places in the university, the cafeteria.
Right now, it's temporarily closed due to the pandemic, but before, it's filled with people and great atmosphere, along with amazing but affordable food and drink. You can just come down here during the lunch break and have some awesome time with your friends. Don't take my word for granted and just have a look. You will probably know this area very well because here we are at the career office. After getting a photo done, you can have it attached to your CV, and then the career office will help you with the opportunity to find internships and jobs. They even organize some trainings and courses for you to get ready in real life. Oh, good morning, Mrs. Farron. This is our Vice Dean, Mrs. Agnieszka Farron. Good morning. Remember, always ready to help. Thank you, Mrs. Farron. And speaking of Dean, let's go to the deanery. Here it is, one of the most important places for our students, and we spend a lot of time here but to get as much information and things done as possible. 99% of our matters are being forwarded here, so let's just get in whenever you need any information about application, forms, or certificate to get the ID cards done, or just ask about some news or announcement, or just to solve some problems and difficulties that you're having. See the word, they say, and I did. Thanks to Erasmus, many of our students had a chance to study abroad, to meet new people, explore new culture, and broaden their horizon. Miss Paulina here, she knows everything about Erasmus, so don't hesitate to give her any questions. Yeah, that's right. So can I ask you a question then? Sure. According to the program, how many countries can I visit? So you can visit 27 countries from European Union. We have like more than 45 agreements with the universities. And the most popular directions are Portugal, Italy, Sweden, Norway. What all you have to do, you have to just pick up the country, write me an email and go for an adventure. That sounds really great, and thank you for your answer. Thank you. This is one of the 6 computer classes in our university. Here you can learn about programming, graphic and design, and languages as well. But please remember, don't switch the cables between the computers because it drives our IT specialists crazy. There are many classrooms in this building, but not all look the same. For example, here is my personal favorite place of the school. Well, as you can see, it's really cozy in here. The room is created for the workshops, design thinking courses, and also other creative activities. So be sure to check it out. And here is the main classroom, and actually there's a class going on. That is the professor. Dzień dobry, professor. And those are the students. Well, as you can see, this is an online class. Well, the school already adapted efficiently and fast to this new reality, so learning online became regular during this pandemic. Right now, I'm at the rector's office, and here is our rector. Good morning. Isn't it amazing? I'm sitting with the rector. At most schools, you wouldn't even have a chance to see the rector, but not here at our university. Well, you can have the application form online and have a breakfast with him, and have your problem solved by him personally. And Dan, I'm here for you. It all starts and finishes here, our assembly hall. Here you can take part in the inauguration of the school year or your graduation. Some other important activities also occur here as well, such as conference or business meeting, so be sure to participate in these events. Did you enjoy the walk? Because I certainly did. I hope to see you really soon at our university. Now, if you have any doubts or questions, don't hesitate to go to the website and check the information. Now I'm off to my colleagues, and it was a really pleasure to meet you guys. Hi, how are you? Thanks, fine. Ja tak naprawdę mogę tylko wystawić laurkę, jeżeli chodzi o studia MBA. Studia MBA wniosły w moje życie zawodowe od 23 lat związane z administracją samorządową ogromny zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej. Myślę, że z jednej strony ugruntowały moją wiedzę w wielu obszarach zarządzania, z drugiej strony wniosły takie nowe spojrzenie na pewne aspekty funkcjonowania administracji publicznej w oparciu o najnowsze standardy związane chociażby z modelem governance.
Warto inwestować w siebie przez całe życie. Tutaj na tej uczelni na pewno usystematyzujemy naszą wiedzę, jak i dowiemy się czegoś nowego. Warto inwestować i warto właśnie zrobić to tutaj na tej uczelni w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, a szczególnie studia MBA, kierunek administracja publiczna, to jest to. Te studia wniosły wiele do mojego życia. Nakazały, pokazały i kształtowały mój pogląd na to, jak funkcjonuje administracja publiczna i wiele tych informacji, jakie uzyskałem tutaj, na tej uczelni, wniosłem do swojego zakładu pracy. W Wyższej Szkole Handlowej pracują wspaniali wykładowcy. To olbrzymia wartość dodana tej uczelni. Jestem szczęśliwy, że mogłem spotkać na swojej drodze uczelnianej, na studiach tak wspaniałych wykładowców. Bardzo się cieszę, że te studia w większości były stacjonarne, bo to dopiero jest ten smaczek. Poznałem wspaniałych ludzi z różnych środowisk. Kadra naukowa na uczelni bardzo interesujące zajęcia prowadziła z nami. Pozwoliła na rozszerzenie moich horyzontów, które dotychczas skupiały się na administracji lokalnej, natomiast rozmawialiśmy o polityce europejskiej, rozmawialiśmy o różnych innych ciekawych tematach dotyczących polityki. Jestem bardzo zadowolony i polecam. Ja oczywiście się w 100% podpisuję pod wszystkim, co powiedziała koleżanka, bo jakby spektrum spraw, których dotknęła, jest bardzo szerokie i to jest w 100% prawda. Ja bym tylko powiedziała jedną rzecz. Bardzo ważna rzecz dla pracowników z administracji publicznej, pracujących kilkanaście, kilkadziesiąt lat, przychodzi zmęczenie, przychodzi brak motywacji, przychodzi pewien taki moment wypalenia. Polecam, bo tutaj przychodząc nabieramy wiatru w żagle. Wybór studiów MBA w administracji publicznej w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to jest bardzo dobry wybór, ponieważ studia te są kierowane zarówno do teoretyków, jak i praktyków. W naszej grupie były osoby, które rozpoczynały przygodę z administracją, jak również doświadczeni samorządowcy. Bardzo duża wartość dodana, która wynika z przedmiotów, które były na studiach omawiane. Nie ma przypadkowości. Są to przedmioty, które dodały nam dodatkowej wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Same kontakty z innymi studentami też wniosły bardzo dużo w naszą działalność zawodową, a bardzo dużą wartością są wykładowcy, którzy są wykładowcami na najwyższym poziomie. Mają ogromną wiedzę, którą potrafią przekazać w niesamowity sposób i studia pomagają nie tylko funkcjonować w administracji i w samorządzie, ale również dobrze zarządzać w administracji publicznej. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej rozmowie w ramach wywiadów WSH. Moim dzisiejszym gościem jest dr Aneta Szymańska, profesor Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Witam serdecznie. Witam serdecznie. I szanowni Państwo, Pani doktor jest dyrektorem naszych studiów MBA oraz studiów podyplomowych i to będzie naszym dzisiejszym tematem rozmowy. Więc Pani dyrektor, studia MBA to propozycja dla osób, które chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, menedżerskich, podnoszenie generalnie swoich kwalifikacji zawodowych. Jakie konkretne korzyści tak naprawdę dają te studia MBA, te prestiżowe studia dla uczestników tych studiów? Tak, rzeczywiście słusznie Pan zaznaczył, że to są prestiżowe studia. To są studia elitarne, które skierowane są do członków kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla. I można powiedzieć, że są gwarancją pozyskania poświadczenia, zdobycia najnowszej wiedzy w zakresie zarządzania strategicznego, w zakresie przywództwa, a także umiejętności i kompetencji menedżerskich, które są wymagane na wyższych stanowiskach w biznesie. Czyli taki absolwent studiów MBA jest odpowiednią osobą do tego, aby zasiadać w radach nadzorczych, aby zajmować najwyższe stanowiska w organizacjach. Tutaj już troszeczkę Pani powiedziała, wyprzedzając moje kolejne pytanie,
ponieważ no, te studia oprócz właśnie tego prestiżu i tej wiedzy dają tą niesamowitą możliwość zasiadania w spółkach, w radach nadzorczych, w tego typu, obejmowanie tego typu stanowisk. I czy oprócz tego właśnie te studia dają jeszcze jakieś inne korzyści absolwentom? Te studia dają olbrzymie korzyści absolwentom, ponieważ oprócz tej wspomnianej, ogromnej, najnowszej, usystematyzowanej wiedzy i praktycznych kwalifikacji, które nabywają studenci w czasie studiów, z pewnością uczą się oni od najlepszych, ponieważ ta wiedza ekspercka jest czymś, co odgrywa ogromne znaczenie, jeśli chodzi o jakość oferowanego programu. Na naszych studiach wykładają eksperci, praktycy biznesu z wieloletnim doświadczeniem w różnych rodzajach biznesu. Jeśli to są polscy praktycy, to mają oni też duże doświadczenie międzynarodowe. I w związku z tym uczenie się od najlepszych to jest właśnie ta wartość dodana do tych studiów. Z pewnością przewaga praktyki nad teorią. To jest kolejny atut tych studiów. Skupianie się na pracy zespołowej, budowanie relacji. Również, tak dzisiaj popularne słowo, klucz, networking. Tutaj rzeczywiście działa to fantastycznie, ponieważ studenci nawiązują wspaniałe relacje w czasie studiów, niesamowicie się integrują. Atmosfera na studiach w ogóle jest fantastyczna i studenci bardzo lubią do nas przychodzić. Na przykład w dobie pandemii, kiedy zajęcia odbywały się online, my w małych grupach zajęcia praktyczne naszym studentom MBA organizujemy na miejscu w uczelni, ponieważ oni tego chcą, ponieważ oni potrzebują tych kontaktów, tych wzajemnych relacji i uczą się także od siebie. Uczą się nie tylko od wykładowcy, który ma ogromną wiedzę, ale czasami niektórzy uczestnicy studiów mogą się też podzielić fantastyczną wiedzą w danej dziedzinie, w której są ekspertami. Myślę, że to są te takie najważniejsze atuty. Oprócz tego oczywiście partner zagraniczny. Naszym partnerem zagranicznym jest HHL, Leipzig Graduate School of Management. Jest to uczelnia, jedna z najlepszych trzech w Niemczech, top 3 in Germany. I została też uznana za #1 Entrepreneurial University in Germany. Pod względem płac dla absolwentów również jest numer 1 w Niemczech, a numer 2 w Europie. My czerpiemy z nich wzorce. Staramy się stosować ich standardy. To jest pierwsza uczelnia, która otrzymała w 2004 roku akredytację AACSB. Ma również akredytację AQUIN. Uczelnia ta w ogóle powstała w roku 1898, więc ma ogromną tradycję i uznawana jest za jedną z najlepszych szkół biznesowych w Europie. Wykładowcy z HHL-u przyjeżdżają do nas bardzo chętnie, żeby uczyć naszych studentów i ponad połowa zajęć realizowana jest właśnie przez tych niemieckich wykładowców, którzy nie tylko są wykładowcami, ale są też praktykami biznesu, ponieważ wszyscy z nich albo mają swoje biznesy, albo pracują w jakichś firmach konsultingowych, więc właśnie to dzielenie się praktyką biznesową, przerabianie konkretnej informacji na bazie różnych studiów, przypadków. To jest najcenniejsze w tych studiach. No i właśnie ta wymiana wiedzy, dzielenie się doświadczeniem, myślę, że to są największe atuty. Jeśli chodzi o wpływ i jakość kształcenia na tych studiach MBA, no to wspomniała już Pani o szerokiej kadrze dydaktycznej, o wykładowcach, o praktykach biznesu. Jakie inne czynniki jeszcze wpływają właśnie na tą wyjątkowość tych studiów? Myślę, że właśnie ten zagraniczny partner, o którym już wspomniałam, ponieważ nasz program wywodzi się z programu, który jest realizowany jako kurikulum w HHL-u i ten program jest cały czas uaktualniany w oparciu o to, jakie są zmieniające się szybko trendy w otoczeniu. Natomiast ta wiedza ekspercka rzeczywiście jest kolejnym elementem, który świadczy o wysokiej jakości studiów, a tutaj muszę powiedzieć, że zostaliśmy uznani przez ranking perspektywy, nasze studia International MBA, jako drugie w Polsce pod względem jakości kadry dydaktycznej. Jesteśmy zaraz po SGH.
na ponad 40 programów w Polsce, więc myślę, że to jest ogromne wyróżnienie, a pod względem jakości studentów uzyskaliśmy wysokie 6. miejsce w Polsce. Więc myślę, że te fakty świadczą same za siebie. Oprócz tego zdecydowanie akredytacje i certyfikaty międzynarodowe. My jesteśmy członkiem CIMANA, członkiem AACSB, członkiem AMBA, a rok temu, w maju, uzyskaliśmy jako uczelnia międzynarodową akredytację CIMAN, która to podnosi bardzo prestiż i rangę naszej uczelni jako oferenta studiów MBA, bo uzyskaliśmy tę akredytację jako 10. uczelnia w Polsce i 33. na całym świecie, więc myślę, że to jest ogromne wyróżnienie i to też podnosi rangę naszych studiów, a kandydaci coraz częściej zwracają na to uwagę. Tak wynika z moich obserwacji. Właśnie, przechodząc teraz od ekspertów, od naszych studiów do tych kandydatów, czy dla studentów są stawiane jakieś specjalne wymagania, żeby zapisać się na te studia? No i oczywiście do kogo skierowana jest ta oferta? Oferta jest skierowana do ludzi biznesu, tak mogę powiedzieć. Do osób, które chcą rozwijać się, czują taki niedosyt, chcą pogłębić swoją wiedzę. Być może skończyły studia w latach 80. czy 90. i mają taki niedosyt tej najnowszej wiedzy. I takie studia MBA to jest doskonałe rozwiązanie na właśnie niedosyt wiedzy i umiejętności praktycznych. To są studia skierowane dla osób, które chcą coś zmienić w swoim życiu, które chcą awansować, chcą zmienić pracę, chcą pracować nad sobą, nad swoim wewnętrznym rozwojem, potrzebują czegoś więcej niż dotychczas, bo chcą być lepsi, chcą się doskonalić. Jeśli chodzi o wymagania co do kandydatów, to można powiedzieć, że takie studia teoretycznie są dostępne dla zwykłego Kowalskiego, który ma ukończone studia 1. bądź też 2. stopnia, ponieważ studia MBA nie są skierowane tylko dla absolwentów studiów ekonomicznych. Wręcz przeciwnie, mamy na tych studiach i inżynierów, i prawników, i informatyków, i specjalistów PR, i nawet urzędników. Więc im bardziej różne to wykształcenie naszych studentów, tym lepiej, ponieważ wtedy następuje ta wymiana wiedzy i spojrzeń z różnych branż, z różnych dziedzin. I to jest właśnie niesamowicie ciekawe. Wymogiem właściwie, jeśli chodzi o studia magisterskie MBA, jest to, że trzeba mieć co najmniej 2-letnie doświadczenie, najlepiej na stanowisku menedżerskim. Natomiast na te pozostałe studia specjalistyczne MBA nie wymagamy takiego doświadczenia, więc jeśli ktoś chce się przebranżowić, zdobyć jakieś nowe kwalifikacje, czy nawet zdobyć jakiś nowy zawód, czy zmienić w ogóle branżę, może zapisać się na takie studia, jak na przykład MBA Lean Management albo MBA Robotyzacja procesów biznesowych, bardzo na czasie kierunki, i zupełnie zmienić swoją pozycję na rynku pracy w ciągu 2 semestrów, bo takie studia trwają 2 semestry. To Pani już wspomniała o 2 kierunkach studiów podyplomowych MBA, były wspomniane również studia magisterskie. Właśnie, jakie te kierunki oferuje nasza uczelnia, bo są to i podyplomowe, i magisterskie, więc tutaj mogę teraz się Pani podzielić z nami tą wiedzą. Oczywiście. Przede wszystkim naszym flagowym produktem są magisterskie 2-letnie studia International i Executive. To są te studia, które są realizowane we współpracy z HHL. W języku angielskim one się nazywają International, a w języku polskim Executive. To są te same programy, tylko na tym angielskim programie wykładowcami są ci wykładowcy z HHL-u, czy też z różnych innych zagranicznych uczelni partnerskich, a na tej wersji polskiej siłą rzeczy to są polscy eksperci, praktycy z biznesu z bardzo dużym doświadczeniem. Ja zapraszam samych praktyków praktycznie w 100%. Natomiast, a jeszcze muszę powiedzieć o wyróżnieniach, jakie te studia uzyskały, ponieważ w rankingu programów MBA Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum nasze studia MBA jako specjalność na kierunku zarządzanie uzyskały znak jakości studia z przyszłością według rankingu Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji i
szkolnictwa wyższego. Natomiast w tym rankingu forum uzyskaliśmy kilka wysokich klas, mianowicie uzyskaliśmy standard jakości na poziomie klasy profesjonalnej dla studiów Executive MBA profesjonalnej plus, a dla International MBA profesjonalnej. Więc myślę, że te wyróżniki, certyfikaty są bardzo dobrym takim elementem wspierającym wysoką pozycję naszych studiów. Oprócz tych studiów dwuletnich magisterskich oferujemy również kilkanaście w zasadzie, bo nasza oferta jest bardzo bogata. Mamy w ofercie aż 15 studiów MBA, z których 5 odbywa się w języku angielskim, 4 online, a 3 w wersji hybrydowej. I wracając do tej wersji studiów podyplomowych, rocznych, dwusemestralnych, to są studia MBA specjalistyczne. I to są studia, na kanwie których również mamy osiągnięcia. Na przykład MBA w administracji publicznej osiągnęły status klasy standardowej, a MBA Lean Management uzyskały klasę profesjonalną właśnie w wspomnianym rankingu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum. Takie studia podyplomowe, dwusemestralne są bardzo pogłębione. W przeciwieństwie do tych magisterskich International Executive, które są studiami na poziomie ogólnym, gdzie mamy całą gamę przedmiotów dotyczących tego, tam jest właściwie wszystko, co powinien wiedzieć menedżer pracujący w dzisiejszej globalnej korporacji, czyli i te przedmioty twarde i miękkie, warsztaty, symulacje, gry biznesowe i tak dalej, czyli i finanse, i statystyka, i metody. So, hello everyone. My name is Aneta Szymańska and I'm the Vice Rector for Development and Internationalization at the University of Business in Wrocław. And on behalf of the Rector of the University, Dr. Roman Fulneczek, I would like to welcome you very warmly at the seats of our university, and we are very, very happy to be able to host you here. It's actually been like the 5th or 6th study visit, so your professors love coming here every summer, and we love hosting them here every summer. So it's really great to have such a big group now. And I hope you will enjoy these days spent in our beautiful Wrocław. But I will tell you a few words about our city. First, I will start with our university. So let me introduce our university to you. One second. Yes, it works now. Okay. So we've been on the market for 25 years, and we teach that young people will need in the future. So we are concentrating on educating, taking into consideration the latest trends, and we actually belong to the group of universities which is called Vistula. So the other universities are Vistula University in Warsaw, and also the School of Hospitality in Warsaw, and also the Olsztyn School of Higher Education. So within this big group of Vistula, we have together over 12,000 students and over 800 of lecturers and over 50 practical majors. We've been also accredited by CMAN. So last year we have gained this international accreditation, and as the 4th university in Poland, we have joined the group of the best universities in the country. The mission of our university has always been to provide education for business, close to practice,
in an international dimension and at a high level. And we do this on the basis of the 4 pillars of success, which are incorporated in our strategy, which are building a strong brand, a high quality of practical education, internationalization, and sustainable development. We have also coined the basic values of our university. So as you can see, values such as thoughtful leadership, honesty, responsibility, also creativity and innovation, and seeking excellence all the time are among our greatest values, as well as sustainability and relevance. University in numbers. So we have over 2,000 students who study at over 7 major with 40 specializations. Our students are from almost 20 different countries, and we have over 200 lecturers, 50 partnering universities, and 70 business partners. And we also offer over 25 MBA and postgraduate programs. Our educational offer is concentrated on bachelor's, engineer, and master's degree in such fields as management, tourism and leisure, finance and accounting, computer science, logistics, and 2 new majors we are introducing this year, and these are sales and marketing and digital communication and media. 6 of them are in English also. We have 12 postgraduate courses and 13 programs of MBA in Polish and 3 MBA programs in English. And let me tell you a few words about our cooperation with HHL, which has been lasting for over 10 years. And thanks to this cooperation, we are realizing our international MBA program, which is a master program, and the same program we have in Polish, which is called Executive MBA program. We offer over 550 hours of practical teaching. And let me mention here that thanks to your teachers from HHL, our international MBA program was placed on 2nd position in Poland in the whole country in the category of teaching staff. Yes, you're so proud. Of course, it's thanks to you also. Yeah. And here is our MBA postgraduate programs offer. These are all specialized programs, not master, but postgraduate. And as you can see, there are very interesting topics like lean management, project management, digital entrepreneurship, strategic HR management, business innovations, digital marketing 5.0. And also this year in our offer, we have new programs such as MBA Six Sigma, change management, business process automation, and MBA decarbonization. Some of these programs are conducted online, and some of them are in English. And for example, our program, MBA Robotic Process Automation, RPA, was the first MBA program in RPA in the world. And the same is with MBA Decarbonization. We have actually checked all the offers, and there aren't such programs, so we are sort of pioneers, and it's really the first program of MBA studies in this field. Our MBA programs have received a lot of distinctions. I have already mentioned the 2nd place for quality of staff and also 6th place for quality of students in the perspectives ranking. And our 3 MBA programs received the certificate of the studies with the future. And one of them, which is MBA Lean Management, received extraordinary certificate leader of the quality of education. And also 3 of our MBA programs received high categories in MBA rating, received the professional category. And now a few words about Wrocław, which is, I bet, interesting for you. Is it your first time in Wrocław? Who of you already was in Wrocław? Yeah.
Great, so you're going to really enjoy it because more and more people are thinking that Wrocław is the best destination in Poland. Why? I'll tell you why. First of all, it's the third largest city in Poland. Because we have now over 200,000 immigrants from Ukraine, that's why our population was enlarged and we were upgraded to the third position in Poland. We have over 120,000 students here in Wrocław. And the most beautiful, the second great in Poland, Market Square. Only the one largest is in Krakow. So Wrocław has the second largest market square in Poland. And also we stewarded in 2012 football championships, Euro, and we presided as the capital of culture in 2016. Wrocław is a great academic center which focuses on rapid development, but also on modernity and high quality of life and business. And it's very attractive for students, and it is a place which has a lot of things to see and things to enjoy. Here on the picture you can see Ostrów Tumski, which is a cathedral island with astonishing architecture and with the beautiful St. John Baptist Cathedral. It's a must-see, so I hope you're going to enjoy it. It's an island with a cathedral because, you know, there are lots of islands in Wrocław and there are lots of bridges. So can you imagine that Wrocław has got 118 bridges? So it gives it the fourth place in Europe, taking into consideration the number of bridges. Wrocław is a very well-developed city regarding IT, regarding transport, logistics, metal and electronics industry. So we have a lot of research centers and we host a lot of international corporations such as IBM, Credit Suisse, Amazon, EY, Google, BY Mellon, Hewlett-Packard, Volvo, Bosch, Siemens, LG, etc., etc. And here you can see a beautiful architecture of the old square. So there are always loads of tourists on the old square and also on Plac Solny, which is an adjusting square to the old square. And you will be able to admire these beautiful tenement houses. And there are a lot of other things to see in Wrocław, like the Royal Palace, the Panorama Racławicka, which is the cycloramic panorama of the picture of the Battle of Racławice. Wrocław Multimedia Fountain, which you can see here on the picture. Of course, Botanical Garden, the zoo, and Japanese garden in Szczytnicki Park. So I hope you will enjoy yourself, especially that the weather is really fantastic. You can also take a walk along Odra Boulevard, which is very picturesque, but you can also enjoy a lot of events in the town, like theaters, music festivals, galleries, etc. There is a lot to do for a young audience. And of course, Wrocław offers very wealthy, very rich nightlife. So there are a lot of places like hidden cocktail bars, like places with cozy places with a lot of spotlight, or even a row of pubs which is under train tracks, or even a former prison. So hopefully you will be able to explore. And last but not least, I have called this slide Wrocław, the city of dwarfs. I'm not sure whether you've heard about it, but around the old town, there are
numerous sculptures of dwarfs, which are lurking and hiding everywhere. And it is thought that there are more than 600 of these dwarfs spread around. These sculptures began as a recognition of the Orange Alternative, an anti-Soviet resistance movement which managed to bring to the end communist regime in 1980s. And the first dwarf sculpture appeared in 2001 to commemorate this movement. So there are really some of them funny, some of them really extraordinary. But it's fun to walk around and take pictures of these dwarfs. There's even one in front of our university. So you also have to have a look at it. So as you see, there's a lot to enjoy, and I want you to spend really good time here to enjoy yourself over these couple of days. And welcome to Wrocław. Now, the first lecture, because I must also explain that your visit is combined with our MBA Open Day. So we are transmitting our lectures to our social media. So we have combined the lectures of our Polish lectures with the lectures in English provided by your lectures. So I have to introduce the first lecturer, and this is Junior Professor Dr. Kanbach, Dominik Kanbach, who is a Junior Professor for Strategic Entrepreneurship at HHL Leipzig Graduate School of Management. He's also a co-founder and academic lead at Digital Space, the HHL Digital Transformation Platform, and also research lead at Porsche AG Chair of Strategic Management and Digital Entrepreneurship. What a young man. Very talented. Okay, so the floor is yours. Wow, yeah, thank you. I'm blushing now, Anita. So what is, very nice welcoming words. And first of all, welcome from my side to everyone in the room. We will talk a little bit about the agenda of our study trip after this short lecture that we are having. Welcome everyone joining online. I hope you enjoy what we have brought. For you in the room, this short lecture is very, very, very important because it sets very much the stage for what you're gonna do in your assignment here during our study trip. And I can say already, although I like the last slide so much about the dwarfs in the city, it is not about, unfortunately, not about counting or making selfies with the dwarfs, but anyhow, I think I can recommend it. And I saw this very much whenever I'm in Wrocław. I see families running around and taking selfies with as many dwarfs as possible. So how many? 600 you said, right? So maybe we have an internal record also for the most selfies with dwarfs because you see them everywhere in the city. So that being said, so this lecture is highly important for the assignment and for everyone joining online. I hope you learn something. You take something out, something interesting, something that you might find useful, because it is about entrepreneurial ecosystems. And do we have a clicker? Some presenter? Whoop. Would be great, yes. So it is about entrepreneurial ecosystems. And that's something very important. Anita talked about my background already a little bit. Thank you. Entrepreneurial ecosystems is something that is also highly relevant for me as a professor, as a researcher, and also for what we do in practice. Anita also introduced our university, HHL Leipzig Graduate School of Management, and we are, and consider ourselves, a very, very important driver of an entrepreneurial ecosystem. And my role as an academic director of Digital Space is to complement this ecosystem
with an incubation program dedicated to digital business models. And today in this lecture, I want to talk about what really entrepreneurial ecosystems are, how they are composed, and also going, as you're all master students at a university, we go a little bit into theory and look a little bit into what research says about entrepreneurial ecosystems. So let's get started. As I said, we will talk about our agenda after this session, but let's get into this. So entrepreneurial ecosystems. Couple of things, three main aspects I want to talk about. First, I would really like to get everyone on the same page to understand, hey, what is the background and what actually is an entrepreneurial ecosystem? Then we're going to talk about some clear framework that is nice to apply. So everyone in the room knows that I'm a framework guy and I like structures, and I brought you a fantastic MISI structure, the 8 pillars of entrepreneurial ecosystems, which will be highly relevant for your group work here during this day. And then we're going to talk a little bit about entrepreneurial ecosystems around the world, because entrepreneurial ecosystems are everywhere, right? It's a term you hear very, very often. And yeah, we look a little bit into different regions of the world and the entrepreneurial ecosystems there. So, background. So, the history of entrepreneurial ecosystems. And this is quite interesting. So, first of all, a very, very general and basic understanding. Whenever we hear the term entrepreneurial ecosystem, it is about understanding that it's about interdependent actors and also factors that somehow work together in an environment. And basically, it is about managing or also influencing these different actors and factors in a way to achieve some productive entrepreneurship, entrepreneurial activity. It's very, very important basic understanding. And interestingly, and I start with this, as I said, I like to do research, and this is why I want to look a little bit back, because this is very, very interesting. This concept of entrepreneurial ecosystems emerged in our entrepreneurship research community basically in the 1980s, 1990s, so most likely the time before most of you were born. And until then, research in entrepreneurship was always focused on specific companies, looking, hey, why is that company not growing? Why are companies struggling when they are young? What are entrepreneurs doing? This is what entrepreneurship research was about. But in the 1980s, 1990s, that view changed, and it became more of a community perspective in research. Having this understanding that individual entrepreneurs, people that do entrepreneurial activities, cannot basically manage or command all the resources, institutions, markets, and business functions that determine also the success of entrepreneurial activity. So you can be maybe the best entrepreneurial-minded person in the world, have maybe a fantastic idea, build a new venture, but it doesn't work, and it's maybe not your fault, it's maybe not that you lack something, some capabilities, but it's the environment. The environment you are maybe physically located in, you are working in, you are acting in. And this is important to understand, that especially entrepreneurial success until then was looked very, very narrowly on the individual basis, and then said, okay, there is so many more factors that really influence the success that need to be considered, and therefore this idea of ecosystems with different actors and factors came up. And research started then and looked into ecosystems all around the world. And there is many, many, many examples, so I brought just some here. For example, there were some very few empirical studies in the beginning of looking into what do we have here? Waterloo, Calgary, Canada. So it emerged a lot in the North American scene, looking into specific regions and saying, hey, why do we have a region here
where, for example, many new companies come up in a chemical sector, for example? Why do we have, in this region of the world, so many manufacturing companies coming up and being very, very successful? Why do we have so many tech companies in specific areas coming up and not in others? So why is that the case? What's the root cause for this, and where does it come from? And these empirical studies then showed how value was created, not only on the company level, but at the entire ecosystem. And system, I mean, the word system already implies that sometimes there can be very, very complex systems, right? And entrepreneurial ecosystems are also very, very complex. And therefore, it is so important, as I said in the beginning, that we maybe narrow down and break it down to some specific aspects, specific factors and actors that you can look at to understand, the ways of value creation, but also the ways of, how interaction and, in the end, this entrepreneurial success is created. And there were many regions looked at, and it's really about looking into context. And this is important takeaway for all at the study trip here and for everyone online also to understand ecosystems. You try to understand the context. So it's not like understanding a tiny little piece of it, but understanding the broader picture, the context of entrepreneurial activity. And therefore, understanding a context is not something that you can do very, very narrow-minded, just saying, oh, I'm just interested in, for example, how the labor market works. This is maybe nice to understand, but in entrepreneurial ecosystems, you really need to understand the bigger picture. And this is also I would say, the mindset that we are having here for our study trip in Wrocław, not looking only at the theory and looking only at specific industry or something, but really getting impressions from different perspectives. This is why we have company visit and different entrepreneurs talking to us, also doing a city tour to understand the context. So this mindset is very, very important. And research in this field really went up, especially over the last 5-7 years, I would say. But interestingly, much of the research is done on the very, very developed and, I would say, mainstream entrepreneurial ecosystems. So everyone wants to find out, how does Silicon Valley work? How does the very, very big entrepreneurial ecosystems everyone knows work? So there is a lot of empirical work. And people are also saying this field of research is very theoretical. So meaning there is a lack of clear theory to really understand ecosystems. And this is what we will also see. People talk about ecosystems and many, many, many different factors and many different actors involved, but there is not this really common theory where you can say, okay, this is basically how entrepreneurial ecosystems work, because it's such a complex and also living construct that you need to understand. And these 8 pillars, which we will talk about a little bit later, this is one way of trying to set up a kind of theory or a theoretic lens, at least a framework on this complex topic, to narrow it down and have some ways of looking into this. So research in this field going up very much, but lacking the smaller ecosystems, lacking also the emerging ecosystems. And this is also very important. So I would say maybe a second takeaway after this context thing that we said, you need to understand the context. The second thing is entrepreneurial ecosystems are everywhere, but they are completely different. And especially the emerging markets and smaller ones, these are the ones that are less researched, less understood. And yes, we are here also in an ecosystem which is not a Silicon Valley, right? Wrocław is not Silicon Valley, but it's a very, very vivid entrepreneurial ecosystem.
and one can learn a lot when being here and understanding it. And this is exactly what we, so to say, contribute also to the academic discussion by going here and trying to understand a kind of smaller but upcoming ecosystem, which we will see in our analysis a little bit later. So, taking the term basically, entrepreneurial ecosystems, right? So we said, okay, it is about understanding the context, and it is about really, the factors and actors in a specific region. But let's look at the two terms, right? Entrepreneurial and ecosystem. And so I asked the people here in the classroom, so what does entrepreneurship mean for you? So you are from the entrepreneurial business school #1. So what's your definition of entrepreneurship? So who gives it a try? Who gives it a try? Yes. Spirit to create something new. Okay, cool. So who else? Nanticha is a practicing entrepreneur. What is entrepreneurship for you? Do something innovative, being an innovator, like you said, like creating something new, right? So I like very much that you are talking about creating something, right? What else? Yes, Anas. Taking decisions in the field of uncertainty? Yes, very good. It's also one of my core pillars of strategy definition, when you remember my strategy lecture, right? Saying, hey, it's taking a decision under uncertainty, right? Very good, because if you just have an idea and if you don't take a decision, right, you don't realize it, right? Yes. Yeah, mindset to change something, right? Very good. And you see already, or Michael, something. Okay. Yeah. Changing something, making something new, being innovative. You see, once again, when you think back what I tell in my strategy class, right? Very, very multifaceted construct, so to say, many aspects related to this. And it's the same with entrepreneurship. But I very, very often, and I get the question also very, very often, this is why I like to ask you as well, they say, hey, Dominic, you're a professor of strategic entrepreneurship. What is entrepreneurship for you? And I always say, it's basically about two things. Very, very simple. So the first one is recognizing opportunities. So being alert, being open, seeing what is going on, understanding the environment, understanding maybe some deficits. So finding opportunities. And the second part, and very, very crucial part, is then rolling up the sleeves and seizing this opportunity, right? It's always these two aspects. Understanding or finding opportunities, and secondly, doing something about it and seizing the opportunity. And that's an entrepreneurial mindset. And this implies something very, very important as well. Whenever you hear entrepreneurship, many people just think, okay, it is about building a startup, right? Many people say, oh, entrepreneurship equals creating a startup, and I want to be a cool, fancy entrepreneur. That's one way. But for me, entrepreneurship is something on a way higher level. And this is what I want to give you on the way, because it's very, very important when we put it into the context of entrepreneurial ecosystems. Entrepreneurship is about understanding and finding opportunities and then seizing them independently. If you create a new venture, if you work in a corporate, if you are a consultant or whatsoever, this mindset of seeing opportunities and then seizing them is something very, very important. And also in the context of entrepreneurial ecosystems, because entrepreneurial ecosystems do not equal just a collection of startups. It's way more. And that's very, very important. And very, very often you see, oh, entrepreneurial, that means the entrepreneurial ecosystem, this is about this 15 startups in this specific domain, for example, that are located there. No, it is way broader and should be understood more holistically. So remember this
opportunity, recognition, and then seizing opportunities as one way to describe entrepreneurship. There's no right or wrong, but it's definitely wrong to just equal entrepreneurship and startups. Very, very important. So, first component, entrepreneurial, we have. Second one is ecosystems. And ecosystems is actually a term that basically comes from biology. So, you might have heard it in your 7th grade biology class back at high school. And basically, it's a biotic community, it's a physical environment and all the interactions. So very, very easily said, it's an environment and all the interactions, everything that happens in there. And that implies already that it's not just about the startups. All the interactions that happen there. And looking into this concept of ecosystems, it is stated that it's about a co-evolution and mutualistic interdependence. And that adds, once again, this complexity aspect into what we are looking at, into entrepreneurial ecosystem, right? Meaning if you change on one thing in an ecosystem, that can have an impact, or maybe a tremendous impact, on many, many other factors or actors that you might not maybe be seeing in the beginning, but that in the end, yeah, have a tremendous result. And in the biological ecology, it's also about this co-evolutionary rise and fall. Maybe something in an ecosystem happens that in the first place maybe means, oh, one company dies, one university leaves, one supplier changes location. That can have then a tremendous impact on rise and fall of many, many other actors. And that is this ecosystem component is very, very, very important to have in mind. This biological background, basically. There is, when you look it up in the internet, you find often metaphors comparing it also to ecosystems in the forest, for example, right? If some species dies, it can have a tremendous impact on other species as well, where there is no direct dependent and independent variable relationship in the first glance, but through the complex system, there was a relationship. And yeah, it can have a tremendous impact if something rises or falls within an ecosystem. So, that being said, we have the entrepreneurial ecosystem. So the term of entrepreneurship not being only related to startups. And second, we have this ecosystem perspective, which means really all the interdependent relationships that you have in actors and factors. And this being said, then, as I said, there's little theory about it, but of course many scientists, also practitioners, put a lot of thought in, okay, we understand that there is these relationships, but what does it actually mean? How can we break it down? So how can we make it somehow tangible and manageable as well? And yeah, of course there is this relationship, this or mutualistic interdependencies. Knowledge, maybe coming from a scientific community. Financial resources coming from venture capitalists, banks, business angels. Human resources coming out of universities. Regulatory approval from governments, etc. Or parts and distributions you get from different suppliers. So this is basically breaking it more and more down and trying to understand the relationships that are there, and understanding that entrepreneurs are not only dependent on these elements, but vice versa, it's the same thing, right? These elements also depend on entrepreneurs in the system. Because as we said, it's mutualistic, right? If you change one thing in an ecosystem, it might have an impact on many, many other factors as well. So all actors in an ecosystem somehow perform critical roles, crucial roles. And it is therefore so important to understand what are all these aspects one should look at.
And there were then some concepts of entrepreneurial ecosystems that emerged, looking into specific parts of it. Van de Ven in 1993 said, okay, we need to basically understand the infrastructure. And looking into entrepreneurial ecosystems is basically about understanding infrastructures. So about public resources, etc. I don't want to go too much into detail. And more researchers over the last, I would say, 30, almost 40 years went out and tried to narrow it down and break it down into specific components. So, for example, there is one very, very famous framework saying, okay, it is about policy, finance, culture, support, human capital, and markets. You see already that there are aspects in there that you might not maybe have on a first glance or something that comes up first to your mind when thinking about entrepreneurial ecosystems. Thinking also about the culture, about some social factors in a physical environment that also has a maybe very, very significant implication on what is happening in the respective ecosystem. And taking all this, there's lots of sorts being made of what is actually an entrepreneurial ecosystem. And I said in the beginning of the lecture, I want to give you something on the way. I want to give you something out of this, I would say maybe fragmented field of research, fragmented field of frameworks and theories that is easy to understand and easy to apply when thinking about entrepreneurial ecosystems. And I brought basically the 8 pillars of entrepreneurial ecosystems that basically condense all the factors that have been researched on, that people say this is relevant for understanding entrepreneurial ecosystems. It's 8 factors. It's about markets, it's about regulation and infrastructure, it's about funding and finance, it is about a support system, it is about human capital, it is about culture, it is about education, and it is about major universities. So different factors, some maybe a little bit interlinked, but this is basically covering with these 8 pillars, so to say, covering a holistic view on an ecosystem. And if you think about these 8 pillars, each of them in detail, and put it, so to say, together, you get a very, very, very good view on ecosystems. So let's go a little bit into this and understand each of the dimensions a little bit better. The first one. It is about accessible markets. So what does it mean? Why accessible? So it means, okay, what is actually kind of the market potential there? Is it the size and growth of a specific market region, being it in total for the economy or for a specific industry? It is about access to information also. So understanding also a market is also very important, and how transparent is a market. Can you understand how big and how fast the market develops? Very, very important to understand. And how to access this. If there is maybe a potential that you say, okay, people might be willing to spend money on something, but can you actually access this? Is there the right infrastructure, so to say, for payment, for example? So if you go out with a very easy example, if you go out with an online business model in a region of the world where you think, hey, they exactly need it, but people are not used to credit card payment or to online payment, you might have a problem, right? So understanding this, okay, how accessible is the market with specific things for making businesses work is very, very important. And also, of course, consumer behavior. How is consumer behavior in markets structured? Are consumers likely to buy something, or is there different preferences? The second one is about regulatory. Then the regulatory framework and the infrastructure. Ease of starting a business. So, who has started a business in Germany already? Yes, and was it easy? What did you do, UG? Or what did you start, or GmbH? GmbH. Okay, people say it got easier, right? But there is, of course,
countries where it's even way easier, right? And you needed to go to a notary, you needed to fill a lot of paperwork, right? German bureaucracy does nothing without honest paper, right? And there is, of course, countries in the European Union where it's way easier to found a business, for example, right? Some people going to Estonia, for example, where you can register a business online, do all the tax things online, do all the accountancy online, and have it way easier. But there's also countries where it's very, very difficult to form a legal entity and start a business. So the ease of starting a business, very, very important to consider. Tax structures, there might be tax incentives. And think back what we said about the definition of entrepreneurial ecosystems. We said, okay, it's also about commanding these different factors and maybe managing or steering them. And of course, public institutions, governments are interested in creating entrepreneurial ecosystems for the wealth of an economy. And there might be some tax incentives for specific industries or branches that shall be pushed. So things like this, looking into this tax system, how complicated is it? Is it generally business-friendly legislation or policies? There are parts in the world where it's not so business-friendly. Access to basic infrastructure, access to high-speed internet, to infrastructure in that sense. Maybe also access to transport. And here, very important, maybe one disclaimer to this framework and the categories that we put below this. These are just examples, so they are not necessarily collectively exhaustive, these points, right? It is important to understand the general category, but of course, you don't need to tick the box for each of these points and think, okay, what is the access to transportation, if that is maybe not relevant for your ecosystem. So it's just about understanding the areas where to look into when trying to understand an ecosystem. So I like very much, so did someone go with a tram already here in Wrocław? No, you don't need to. Are you? Okay, so how did you buy your ticket? With your credit card, right? Yeah, very digital, right? So you have seen maybe the trams, right? They, in the first glance here in Wrocław, they don't look very digital, right? It's a very classical tram, right? But if you go in there, and that's the big difference to Leipzig, for example, where the tram looks maybe fancy, shiny from the outside. But if you go into a tram here, or if you go into a tram in Leipzig, it's a completely different digital experience. Has someone tried to go on a tram ride in Leipzig, entering the tram without a ticket and trying to buy a ticket with your credit card? No, what is it? It says coins only, and please put in the right exact amount because the machine doesn't give change. So, right, and I mean, this is what you see in Leipzig, and here you have just this NFC scan thing where you can put your mobile phone on or your credit card, and you don't even get a printed ticket, right? It's just recorded, and if you get checked, you just hold on your credit card, and they see that you have made a transaction. So this is something quite interesting, and this is maybe something when we're looking into ecosystems, hey, wow, there is already in the field of transportation something very, very interesting, something very, very advanced maybe, and this again says a lot about consumer preferences and consumer behavior, that people like paying cashless, contactless, right? So that's the small little things to observe and to understand in ecosystems. Let's go on. Third one, funding and finance. Very, very important aspect. Don't want to talk too much about it because Alexander Lahmann will talk about this in the next session. But of course, without money, it doesn't work, right? And it's really about understanding a financing and funding scene, so to say, and the opportunities that are there, the access to capital in an ecosystem analysis, right? The venture capitalists, private equity,
banks, business angels, whatsoever, very, very important to look at the funding side. And as it is so important, as I said, Alex will give a lecture on this later. Fourth one, support system. So except for financial support, there is also, non-financial support or assistance that is important to look at. Are there maybe some mentors or advisors? Is there kind of this community of like-minded people that gives support to each other? Is there professional service that you can use to build new businesses? Is there maybe some incubators or accelerators that in a structured way support business creation? And network of entrepreneurial peers. And it's also a very, very important aspect, and also taking is for everyone in the room, as we are going for a company visit tonight and also having an entrepreneur from Wrocław talking tomorrow here. This is exactly what they will tell you. Hey, how is the scene, right? How is the entrepreneurial scene in Wrocław? But if you try to analyze an ecosystem, you need to understand this exactly. Because when you're, for example, building a new company, creating a new business unit, whatsoever, building something new, seizing an opportunity, right? Rolling up the sleeves, there will be problems, and you need to be challenged. You need to have a good network of people you can talk to that support and promote your idea. And this is so important to understand also in the analysis part. Fifth one. We talked already about finance, but it's also about human capital, right? So is there enough people? Is there access to talent, right? Maybe also looking into, how is the strength of unions or labor market regulations? So is it easy to hire someone and maybe then also easy to get rid of this person again, whatsoever. So, but looking at the human perspective also. And this is why I like so much what Aneta was telling us in the beginning about this, hey, Wrocław, 120,000 students, right? So if you compare this to Leipzig, as the cities are actually quite a very, very similar size. Leipzig has around 40,000 students and Wrocław 3 times that, right? And you see that this has a tremendous implication on everything that happens here in the city, right? And this is of course the human perspective and the access to talent. Do people want to go here? If you need young people for your business, is this an attractive area where people want to live, right? Very important to consider. 6, cultural support. And there it goes also a little bit also on maybe sometimes regional or country level, and looking at different cultural aspects, habits, customs, right? Is there maybe a supportive cultural setting for creating businesses and being an entrepreneur, right? So in Germany, we always get the question, oh, if you tell your grandma maybe, oh, I was at HHL and now I understood how to build businesses and I want to become an entrepreneur now, so what would one or the other grandma maybe say? So how is that when you found your business? So what did your grandma say or your parents? Wasn't happy about it, right? The German mentality is, hey, you create your own business. Don't you get a job at Siemens or I don't know, at Mercedes-Benz or at BMW? Are you not good enough to get into a good company? You need to build your own company, right? This is not everywhere. It's stereotyping, right? But it is very much of a risk-averse, not so much risk-loving culture. And you see, if you compare countries, of course, there is of course different perceptions of it, right? In the US, for example, hey, being an entrepreneur is the cool thing, right? This is, hey, wow, that's a cool guy, from dishwasher to millionaire, whatsoever. So this mindset and this cultural way of how to
assess or how to basically value entrepreneurial activity is extremely different. And this not only maybe on country level, it can also be smaller on regional level. And it is also so much influenced by the history of the country, by the system, for example, and what maybe the government tries to do. I mean, in Germany, of course, the government is trying to push entrepreneurship more, right? So our incubator, Digital Space, is also financed by the Federal Ministry of the Economic Affairs, right? They say, okay, we need more entrepreneurs, so we basically finance incubators like this to promote entrepreneurship and also to make a cultural shift. So they don't say, okay, build 100 startups per year. No, they say, okay, make an impact on talking to people and make entrepreneurship and entrepreneurial activity in the form of like cultural sense more positively connotated, a more positively connected term. And so all these cultural aspects need to be taken into account. And as I said, it's also about understanding the history, right? And understanding also the history when we are here in Wrocław, also understanding the history of Poland, of the region, right? Very, very important. And we will see also in our in our city tour tomorrow, how this historical development also shapes entrepreneurial ecosystems today, right? Why is HHL located in Leipzig? Why? Why, yes? No. Yeah, it was. So back in as you all know, the history of HHL is very, very, very long, with almost 125 years. And in some parts of its history, of course, it was part of the university. But why was it initially founded? Why was HHL founded in 1898, so 124 years ago in Leipzig? Yes. Right, not only of Saxony, but for the entire region. It was a trading and merchant city, right? There was a lot of merchants, entrepreneurs in these days, so to say. And they thought, hey, what can we do to better educate our young people and to basically professionalize our way of doing business? Because back in 1898, 124 years ago, so very, very complicated, there was upcoming globalization, right? Trade that was, back in the days, more regional, became more international, more complex, and therefore there was a new form of education needed. And this is why Leipzig was the birthplace of this Handelshochschulen, of this kind of business schools, right? And then afterwards, many others came up as well. So once again, so why am I telling this? This is just a very, very nice example of how history and some aspects in a specific region contribute to some outcomes that still last 124 years later, right? So that's important to understand, and this is why we also include this historical view on Wrocław in our trip as well, because this is very, very important to understand what the entrepreneurial ecosystem is today. So the last two ones, education and training. Of course, it is looking into the school system also. When we think about HR and the human resources, the human capital, it's also important to understand, okay, what is coming up next? How is the school system? Is there maybe a specific focus on specific topics? So this is what we will definitely see here. I can tell you this already. Of course, universities, right? I mean, the HHL example, and the same as HHL is for Leipzig, is WSH here for Wrocław.
creating entrepreneurs, right? And then fueling also this scientific community of it, and not only producing entrepreneurs and putting them, so to say, out to build companies, but also to foster the academic dialogue, as we are doing in our strategic entrepreneurship research group, really going very, very deep into entrepreneurship academic discussions and understanding the relationships, etc., to then transfer this into practice again. So major universities and also the entire education system of a country, of a region, very, very, very important to understand. That being said, that's the 8 pillars of entrepreneurial ecosystems I want to give you on the way. So let's quickly repeat again. It's about the accessible markets and the regulatory framework and infrastructure. So how can we access it, and how is basically all the legislative part, and how easy is it to build something. Third one, funding and finance. No money, no business, right? Support system. Is there kind of a non-financial support system as well? Incubators, accelerators, whatsoever. Fifth, human capital and workforce. Do you get the people into a specific region to work there? Cultural support. How is entrepreneurial activity perceived? Maybe very, very positively or less positively. Education and training. What is the entire education system? What is maybe a focus in terms of skills and capabilities in the system? And are there major universities, as catalysts said here, that fuel entrepreneurial ecosystem? So this is the what I want you to take away, and of course for everyone in the room, the slides are uploaded to Canvas so that you have them available. To understand, whenever we talk about entrepreneurial ecosystems, it's not about just startups or some community of startups, but it can be broken down or narrowed down to these 8 dimensions which need to be understood to understand the entire system. And let's come to the final point and discuss a little bit. So in the beginning we said, okay, entrepreneurial ecosystems is something that is not just Silicon Valley, right? Entrepreneurial ecosystems are everywhere, right? And we are here in a very, very vibrant, upcoming, growing entrepreneurial ecosystem that makes it so interesting also, which is a very, very special ecosystem. But there are, of course, entrepreneurial ecosystems all around the world, right? And I brought some pictures here, and I would like to discuss with you. When you hear the term entrepreneurial ecosystem, what kind of city, what kind of area, what kind of region, or even country do you think about? Yes? Silicon Valley, do you find it here on the... Yeah, so the iconic Apple campus is second row, third from the left, right? Silicon Valley, right? So let's talk about Silicon Valley. So that's the first ecosystem everyone thinks of when you drop the term. Why is that such a, or what is Silicon Valley about? It's all about technology, right? And why is it called Silicon Valley? Yeah, right, so microprocessors, right? So tech, and today every tech company, of course, the big ones have an address in Silicon Valley. So why is Silicon Valley such a big ecosystem? Yes. Yeah. Right. So this is why it remains such a big thing, right? And it is something that keeps the ecosystem alive, right? And it remains a big one. Correct? Okay. But yes. Yeah. So, right. So it's different backgrounds, different. It's very, very international, also for American standards, and it's also, as you said, it's bright people coming and doing something. But why? Why did it
happen there? Why did it happen south of San Francisco? I mean, there's not this one reason, but think in our 8 pillars again. 8 pillars, why did it happen? Why did it happen? Oh, yes. Okay. Yeah, meanwhile, now if you would go through, right, if you would do the ecosystem analysis for Silicon Valley, you would basically in all these areas, you would find something great. But why? Where does it come from? I mean, it could have happened everywhere in the world, right? But why did it happen there? Yes? Yes? Right? So military is one aspect. There was a lot of R&D to tech military things, yes. And where is R&D usually located? Yes. Stanford University, yeah. So if you look into the history of basically of Silicon Valley, you very often find the argument that one of the main drivers of why this tech ecosystem emerged so well and is such a lively thing right now is actually Stanford University. And this is why it's so important to understand this 8-dimension major universities as catalysts, because all the aspects that you were mentioning, right? Accumulating smart people, bringing young people together, thinking what we said about what is entrepreneurship about, innovative ideas, right? A lot of comes from universities, right? And Stanford University was one of the core drivers in this region to basically enable the emergence of this fantastic ecosystem today. I mean, there's many factors that come together. You cannot just say, oh, this was the only one, but really a major one. And let's talk about some other ecosystems in the world. And you see ecosystems emerge for different reasons. So Silicon Valley, one of the main reasons, Stanford University. Which other ecosystem you have in mind or you maybe recognize? Yes. Singapore, yes. Why that? Right. And the very international orientation. Right. Regulatory framework, so second pillar of our thing, very favoring the ecosystem in Singapore. It's actually not on I think it's not on the, no, Singapore is not on here, no. But yeah, very nice example, yes. I think there was a hint, yes. Israel, yeah, so we have it. I think it's not so easy to see, but somewhere is, here. Second line, the last one, it's Tel Aviv. So why Israel? Military, right? Right. So Israel is such a tech hub, mainly driven through military expenses, right? And military education and focus on R&D for military technology. And this is interesting. So what happened in the last couple of years, or maybe 10 years, 10, 15 years, why is Israel so interesting for the automotive industry? Right. So many of these aspects, also this, I mean, we all know that cars become smarter and smarter and have more sensors, and lots of research on sensor technology that you need for autonomous driving, for assisted driving, comes from military R&D, and many of the companies going basically out of military and doing it for just commercial use are resided in Tel Aviv or in Israel in that field that originate from this military aspect. So that's quite interesting, yes. And here you see the difference, right? So Silicon Valley, you can break it down very much to R&D, Stanford. Israel, you can say, hey, this comes more from a high investment into military technology, which was also related to R&D, and then basically drove this entrepreneurial ecosystem. So completely different root cause, basically, yes. India, yes, we have, I think, yes, second one is Bangalore, yes. So, what's India? What makes India special? Right.
Yes. Right. 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 And there's maybe, so I totally agree to all of them. And there's one very, very important point as well, that topic-wise, right, IT, right, focus on engineering, right, software engineers, right, and this combination with the sheer size, right, in the own domestic market. Okay, the domestic market in terms of value, of course, and GDP still needs to grow because you still have a high share of low-income population. But yeah, definitely, it's this focus also, and there it goes back to education system, right? Focusing very much on engineering early on. That leads to, yeah, a big ecosystem of engineers and software engineers, right? And it's maybe not only Bangalore, it's many cities. You know, I spend a lot of time at my chair in Hyderabad, so we call it also Cyberabad. It's a crazy growing city with all the big tech names coming up and considering themselves the Silicon Valley of India, and you have many of these cities, right? Huge cities. Yes. So what else? Yes. Berlin, yeah. Right. Yes. Right. And Berlin, I mean, why has Berlin grown through to an entrepreneurial hub in Germany? I mean, okay, Germany generally big economy in European Union, but why did it center so much to Berlin? So. Because they also have maybe today it's different, but back it was relatively cheap. Right. Correct. Correct. And also, that the city was basically very, very big and had lots of room for entrepreneurs, so to say, to try something out on a very, very cheap or comparably cheap price. That definitely drove the development of the ecosystem. And also important, looking into the culture again, right? So what's the history of the city being divided and then being kind of a magnet for artists and designers, right, coming into the city, contributing to this culture of, yeah, being free, trying something out, being creative, being innovative, right? And compared to Munich, for example, which is another fantastic entrepreneurial ecosystem, of course, what is Munich? Is driven by some culture, art, cheap price thing as Berlin. Yeah, TUM. Right, very much so, engineering focus, etc. Right, so very, very different. And there, just as an example, so you see also within countries totally different, yeah, reasons or root causes why entrepreneurial ecosystems emerge. And this is very, very important to understand. And I think it's also quite interesting to see. That being said, when you look into entrepreneurial ecosystems around the world, so the big ones basically are really the ones from the, really established economies that dominate our, so to say, our perception of entrepreneurial ecosystems. But I want you just to understand that it's not just about these big entrepreneurial ecosystems, it is about entrepreneurial ecosystems basically everywhere and understanding them through this lens of these 8 dimensions. And here are some ecosystems, I mean, very, very big ones, Silicon Valley, Boston, and other ones. But we are here in Wrocław in a very, very, as I said already, young, vivid, growing entrepreneurial ecosystem. And it's so interesting to see why it is so, so to say, so upcoming, growing, and getting bigger and bigger every time we come here. So that's very, very important to have in mind. And it's also to have in mind that it's not only about the, so to say, the main
industrial regions of the world, also in regions and parts of the world which are maybe still in a developing stage. We had the example of India here. Very, very, very massive entrepreneurial ecosystems came up and are growing day by day. And quite interesting, I like this graphic very much. I don't want to go too much into detail, but basically the Asia-Pacific region has already outscored, so to say, in the European top ecosystems, so to say, in terms of share of the top ecosystems, but still North America with the US still being number one, so to say, or leading with most top entrepreneurial ecosystems, but definitely a growth in other regions of the world. And we have seen on the slide before some pictures also of Asia, Southeast Asia, very, very interesting markets. And you could also continue to talk about this for a very, very long time. But that being said, I would like to thank you everyone for this, I hope not too boring introduction into a little bit of the background of what entrepreneurial ecosystems is about, what entrepreneurial ecosystems are. And if you take something out of this lecture, the least thing is that entrepreneurship is about opportunity recognition, but also about seizing these opportunities, rolling up the sleeve and doing something. Very, very important combination. And when you want to understand entrepreneurial ecosystem, really this interdependent relationships of different and many different factors and actors, you can use this 8-pillar framework to understand the core drivers of it. And having maybe seen in the examples here that we had, that different factors can be a root cause for the growth of entrepreneurial ecosystems, as we have seen with Silicon Valley, with Singapore, with Berlin, or with Tel Aviv, for example. So thank you very much for the attention, and also everyone online, thanks for joining, and have a great day. Thank you very much. So. Hi there, my name is New. I am an international student of the University of Business in Wrocław. The university was founded in 1997, and since 2014, it has been an integral part of the Vistula Group. The university has a strict profile of business, so if you are interested in studying business-related fields, you are more than welcome to check it out. The mission of the Universities of Business in Wrocław is to provide you an educational platform for business close to practice in an international dimension at a high level. It all happens in these walls, so let's go and find out how it works and what you can benefit from studying there. Every student starts here at the recruitment office. Here you can apply for your studies, check the results, and enroll your courses. The university's offer includes the bachelor's, engineer's, master's, and postgraduate studies, including renowned MBA studies. I wish you all the best with the recruitment. One thing that I love about the university is it is adapted to the needs of people with disabilities. Hi there, Mr. Wojciech. I guess you're the one who knows the best. That's right. The University of Business in Wrocław creates friendly conditions for people with disability. So I guess the building and the teaching tools are adjusted to your needs, right? That's right, and it's really helpful. Okay, so see you later, Mr. Wojciech. See you later. Off we go to Financial Service Center. This is the Financial Service Center. Here you can apply for the scholarship, pay the tuition fee, check your account history, or just simply ask for the invoice. Mrs. Agatha here is willing to help you with everything, and you can always count on her. Hi there, do you like reading?
Because in the library, there are nearly 20,000 books for you to read, including more than 600 publications in English or other languages. Also, there are several dozens of subscriptions in Polish and foreign magazines. Impressive, right? And also, there are very cozy rooms for you to read. Last but not least, Mrs. Anita here, she will always be there for you to help whenever you need. So now let's move to the next chapter. At the moment, I'm showing you one of my favorite places in the university, the cafeteria. Right now, it's temporarily closed due to the pandemic, but before, it's filled with people and great atmosphere, along with amazing but affordable food and drink. You can just come down here during the lunch break and have some awesome time with your friends. Don't take my word for granted and just have a look. You will probably know this area very well because here we are at the career office. After getting a photo done, you can have it attached to your CV, and then the career office will help you with the opportunity to find internships and jobs. They even organize some trainings and courses for you to get ready in real life. Oh, good morning, Mrs. Farron. This is our Vice Dean, Mrs. Agnieszka Farron. Good morning. Remember, always ready to help. Thank you, Mrs. Farron. And speaking of Dean, let's go to the deanery. Here it is, one of the most important places for our students, and we spend a lot of time here but to get as much information and things done as possible. 99% of our matters are being forwarded here. So, let's just get in. Whenever you need any information about application, forms, or certificate to get the ID cards done, or just ask about some news or announcement, or just to solve some problems and difficulties that you're having. See the word they say, and I did! Thanks to Erasmus, many of our students had a chance to study abroad, to meet new people, explore new culture, and broaden their horizon. Miss Polina here, she knows everything about Erasmus, so don't hesitate to give her any questions. Yeah, that's right. So can I ask you a question now? Sure. According to the program, how many countries can I visit? So you can visit 27 countries from European Union. We have like more than 45 agreements with the universities. And the most popular directions are Portugal, Italy, Sweden, Norway. What all you have to do, you have to just pick up the country, write me an email and go for an adventure. That sounds really great, and thank you for your answer. Thank you. This is one of the 6 computer classes in our university. Here you can learn about programming, graphic and design, and languages as well. But please remember, don't switch the cables between the computers because it drives our IT specialists crazy. There are many classrooms in this building, but not all look the same. For example, here is my personal favorite place of the school. Well, as you can see, it's really cozy in here. The room is created for the workshops, design thinking courses, and also other creative activities. So be sure to check it out. And here is the main classroom, and actually there's a class going on. That is the professor. Dzień dobry, professor. And those are the students. Well, as you can see, this is an online class. Well, the school already adapted efficiently and fast to this new reality, so learning online became regular during this pandemic. Right now, I'm at the rector's office, and here is our rector. Good morning. Isn't it amazing? I'm sitting with the rector. At most schools, you wouldn't even have a chance to see the rector, but not here at our university. Well, you can have the application form online and have a breakfast with him, and have your problem solved by him personally. And done. I'm here for you. It all starts and finishes here, our assembly hall. Here you can take part in the inauguration of the school year or your graduation. Some other important activities are also occurred here as well, such as conference or business meeting, so be sure to participate in these events. Did you enjoy the walk? Because I certainly did. I hope to see you really soon at our university. Now, if you have any doubts or questions, don't hesitate to go to the website and check the information. Now I'm off to my colleagues, and it was a really pleasure to meet you guys. Hi, how are you? Thanks, fine. Ja tak naprawdę mogę tylko wystawić laurkę,
jeżeli chodzi o studia MBA. Studia MBA wniosły w moje życie zawodowe od 23 lat związane z administracją samorządową ogromny zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej. Myślę, że z jednej strony ugruntowałem moją wiedzę w wielu obszarach zarządzania, z drugiej strony wniosły takie nowe spojrzenie na pewne aspekty funkcjonowania administracji publicznej w oparciu o najnowsze standardy związane chociażby z modelem governance. Warto inwestować w siebie przez całe życie. Tutaj na tej uczelni na pewno usystematyzujemy naszą wiedzę, jak i dowiemy się czegoś nowego. Warto inwestować i warto właśnie zrobić to tutaj na tej uczelni w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, a szczególnie studia MBA, kierunek administracja publiczna, to jest to. Te studia wniosły wiele do mojego życia. Nakazały, pokazały i kształtowały mój pogląd na to, jak funkcjonuje administracja publiczna i wiele tych informacji, jakie uzyskałem tutaj, na tej uczelni, wniosę do swojego zakładu pracy. W Wyższej Szkole Handlowej pracują wspaniali wykładowcy. To olbrzymia wartość dodana tej uczelni. Jestem szczęśliwy, że mogłem spotkać na swojej drodze uczelnianej, na studiach tak wspaniałych wykładowców. Bardzo się cieszę, że te studia w większości były stacjonarne, bo to dopiero jest ten smaczek. Poznałem wspaniałych ludzi z różnych środowisk. Kadra naukowa na uczelni bardzo interesujące zajęcia prowadziła z nami. Pozwoliła na rozszerzenie moich horyzontów, które dotychczas skupiały się na administracji lokalnej, natomiast rozmawialiśmy o polityce europejskiej, rozmawialiśmy o różnych innych ciekawych tematach dotyczących polityki. Jestem bardzo zadowolony i polecam. Ja oczywiście się w 100% podpisuję pod wszystkim, co powiedziała koleżanka, bo jakby spektrum spraw, których dotknęła, jest bardzo szerokie i to jest w 100% prawda. Ja bym tylko powiedziała jedną rzecz. Bardzo ważna rzecz dla pracowników z administracji publicznej, pracujących kilkanaście, kilkadziesiąt lat, przychodzi zmęczenie, przychodzi brak motywacji, przychodzi pewien taki moment wypalenia. Polecam, bo tutaj przychodząc nabieramy wiatru w żagle. Wybór studiów MBA w administracji publicznej w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to jest bardzo dobry wybór, ponieważ studia te są kierowane zarówno do teoretyków, jak i praktyków. W naszej grupie były osoby, które rozpoczynały przygodę z administracją, jak również doświadczeni samorządowcy. Bardzo duża wartość dodana, która wynika z przedmiotów, które były na studiach omawiane. Nie ma przypadkowości. Są to przedmioty, które dodały nam dodatkowej wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Same kontakty z innymi studentami też wniosły bardzo dużo w naszą działalność zawodową, a bardzo dużą wartością są wykładowcy, którzy są wykładowcami na najwyższym poziomie. Mają ogromną wiedzę, którą potrafią przekazać w niesamowity sposób i studia pomagają nie tylko funkcjonować w administracji i w samorządzie, ale również dobrze zarządzać w administracji publicznej. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej rozmowie w ramach wywiadów WSH. Moim dzisiejszym gościem jest dr Aneta Szymańska, profesor Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Witam serdecznie. Witam serdecznie. I szanowni Państwo, Pani doktor jest dyrektorem naszych studiów MBA oraz studiów podyplomowych i to będzie naszym dzisiejszym tematem rozmowy. Więc Pani dyrektor, studia MBA to propozycja dla osób, które chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, menedżerskich, podnoszenie generalnie swoich kwalifikacji zawodowych. Jakie konkretne korzyści tak naprawdę dają te studia MBA, te prestiżowe studia dla uczestników tych studiów? Tak, rzeczywiście słusznie Pan zaznaczył, że to są prestiżowe studia. To są studia elitarne, które skierowane są do członków kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla. I można powiedzieć, że są gwarancją pozyskania poświadczenia, zdobycia
najnowszej wiedzy w zakresie zarządzania strategicznego, w zakresie przywództwa, a także umiejętności i kompetencji menedżerskich, które są wymagane na wyższych stanowiskach w biznesie. Czyli taki absolwent studiów MBA jest odpowiednią osobą do tego, aby zasiadać w radach nadzorczych, aby zajmować najwyższe stanowiska w organizacjach. Tutaj już troszeczkę Pani powiedziała, wyprzedzając moje kolejne pytanie, ponieważ no, te studia oprócz właśnie tego prestiżu i tej wiedzy dają tą niesamowitą możliwość zasiadania w spółkach, w radach nadzorczych, w tego typu, obejmowanie tego typu stanowisk. I czy oprócz tego właśnie te studia dają jeszcze jakieś inne korzyści absolwentom? Te studia dają olbrzymie korzyści absolwentom, ponieważ oprócz tej wspomnianej, ogromnej, najnowszej, usystematyzowanej wiedzy i praktycznych kwalifikacji, które nabywają studenci w czasie studiów, z pewnością uczą się oni od najlepszych, ponieważ ta wiedza ekspercka jest czymś, co odgrywa ogromne znaczenie, jeśli chodzi o jakość oferowanego programu. Na naszych studiach wykładają eksperci, praktycy biznesu z wieloletnim doświadczeniem w różnych rodzajach biznesu. Jeśli to są polscy praktycy, to mają oni też duże doświadczenie międzynarodowe. I w związku z tym uczenie się od najlepszych to jest właśnie ta wartość dodana do tych studiów. Z pewnością przewaga praktyki nad teorią. To jest kolejny atut tych studiów. Skupianie się na pracy zespołowej, budowanie relacji. Również, tak dzisiaj popularne słowo, klucz, networking. Tutaj rzeczywiście działa to fantastycznie, ponieważ studenci nawiązują wspaniałe relacje w czasie studiów, niesamowicie się integrują. Atmosfera na studiach w ogóle jest fantastyczna i studenci bardzo lubią do nas przychodzić. Na przykład w dobie pandemii, kiedy zajęcia odbywały się online, my w małych grupach zajęcia praktyczne naszym studentom MBA organizujemy na miejscu w uczelni, ponieważ oni tego chcą, ponieważ oni potrzebują tych kontaktów, tych wzajemnych relacji i uczą się także od siebie. Uczą się nie tylko od wykładowcy, który ma ogromną wiedzę, ale czasami niektórzy uczestnicy studiów mogą się też podzielić fantastyczną wiedzą w danej dziedzinie, w której są ekspertami. Myślę, że to są te takie najważniejsze atuty. Oprócz tego oczywiście partner zagraniczny. Naszym partnerem zagranicznym jest HHL, Leipzig Graduate School of Management. Jest to uczelnia, jedna z najlepszych trzech w Niemczech, top 3 in Germany. I została też uznana za #1 Entrepreneurial University in Germany. Pod względem płac dla absolwentów również jest numer 1 w Niemczech, a numer 2 w Europie. My czerpiemy z nich wzorce. Staramy się stosować ich standardy. To jest pierwsza uczelnia, która otrzymała w 2004 roku akredytację AACSB. Ma również akredytację Aquin. Uczelnia ta w ogóle powstała w roku 1898, więc ma ogromną tradycję i uznawana jest za jedną z najlepszych szkół biznesowych w Europie. Wykładowcy z HHL-u przyjeżdżają do nas bardzo chętnie, żeby uczyć naszych studentów i ponad połowa zajęć realizowana jest właśnie przez tych niemieckich wykładowców, którzy nie tylko są wykładowcami, ale są też praktykami biznesu, ponieważ wszyscy z nich albo mają swoje biznesy, albo pracują w jakichś firmach konsultingowych, więc właśnie to dzielenie się praktyką biznesową, przerabianie konkretnej informacji na bazie różnych studiów, przypadków. To jest najcenniejsze w tych studiach. No i właśnie ta wymiana wiedzy, dzielenie się doświadczeniem, myślę, że to są największe atuty. Jeśli chodzi o wpływ i jakość kształcenia na tych studiach MBA, no to wspomniała już Pani o szerokiej kadrze dydaktycznej, o wykładowcach, o praktykach biznesu. Jakie inne czynniki jeszcze wpływają właśnie na tą wyjątkowość tych studiów? Myślę, że właśnie ten zagraniczny partner, o którym już wspomniałam, ponieważ
Nasz program wywodzi się z programu, który jest realizowany jako kurikulum w HHL-u i ten program jest cały czas uaktualniany w oparciu o to, jakie są zmieniające się szybko trendy w otoczeniu. Natomiast ta wiedza ekspercka rzeczywiście jest kolejnym elementem, który świadczy o wysokiej jakości studiów, a tutaj muszę powiedzieć, że zostaliśmy uznani przez ranking perspektywy, nasze studia International MBA, jako drugie w Polsce pod względem jakości kadry dydaktycznej. Jesteśmy zaraz po SGH. Na ponad 40 programów w Polsce, więc myślę, że to jest ogromne wyróżnienie, a pod względem jakości studentów uzyskaliśmy wysokie 6. miejsce w Polsce. Więc myślę, że te fakty świadczą same za siebie. Oprócz tego zdecydowanie akredytacje i certyfikaty międzynarodowe. My jesteśmy członkiem CIMANA, członkiem AACSB, członkiem AMBA, a rok temu, w maju, uzyskaliśmy jako uczelnia międzynarodową akredytację CIMAN, która to podnosi bardzo prestiż i rangę naszej uczelni jako oferenta studiów MBA, bo uzyskaliśmy tę akredytację jako 10. uczelnia w Polsce i 33. na całym świecie, więc myślę, że to jest ogromne wyróżnienie i to też podnosi rangę naszych studiów, a kandydaci coraz częściej zwracają na to uwagę. Tak wynika z moich obserwacji. Właśnie, przechodząc teraz od ekspertów, od naszych studiów do tych kandydatów, czy dla studentów są stawiane jakieś specjalne wymagania, żeby zapisać się na te studia? No i oczywiście do kogo skierowana jest ta oferta? Oferta jest skierowana do ludzi biznesu, tak mogę powiedzieć. Do osób, które chcą rozwijać się, czują taki niedosyt, chcą pogłębić swoją wiedzę. Być może skończyły studia w latach 80. czy 90. i mają taki niedosyt tej najnowszej wiedzy. I takie studia MBA to jest doskonałe rozwiązanie na właśnie niedosyt wiedzy i umiejętności praktycznych. To są studia skierowane dla osób, które chcą coś zmienić w swoim życiu, które chcą awansować, chcą zmienić pracę, chcą pracować nad sobą, nad swoim wewnętrznym rozwojem, potrzebują czegoś więcej niż dotychczas, bo chcą być lepsi, chcą się doskonalić. Jeśli chodzi o wymagania co do kandydatów, to można powiedzieć, że takie studia teoretycznie są dostępne dla zwykłego Kowalskiego, który ma ukończone studia 1. bądź też 2. stopnia. Ponieważ studia MBA nie są skierowane tylko dla absolwentów studiów ekonomicznych, wręcz przeciwnie, mamy na tych studiach i inżynierów, i prawników, i informatyków, i specjalistów PR, i nawet urzędników. Więc im bardziej różne to wykształcenie naszych studentów, tym lepiej, ponieważ wtedy następuje ta wymiana wiedzy i spojrzeń z różnych branż, z różnych dziedzin. I to jest właśnie niesamowicie ciekawe. Wymogiem właściwie, jeśli chodzi o studia magisterskie MBA, jest to, że trzeba mieć co najmniej 2-letnie doświadczenie, najlepiej na stanowisku menedżerskim. Natomiast na te pozostałe studia specjalistyczne MBA nie wymagamy takiego doświadczenia, więc jeśli ktoś chce się przebranżowić, zdobyć jakieś nowe kwalifikacje, czy nawet zdobyć jakiś nowy zawód, czy zmienić w ogóle branżę, może zapisać się na takie studia, jak na przykład MBA Lean Management albo MBA Robotyzacja procesów biznesowych, bardzo na czasie kierunki, i zupełnie zmienić swoją pozycję na rynku pracy w ciągu 2 semestrów, bo takie studia trwają 2 semestry. To Pani już wspomniała o 2 kierunkach studiów podyplomowych MBA, były wspomniane również studia magisterskie. Właśnie, jakie te kierunki oferuje nasza uczelnia, bo są to i podyplomowe, i magisterskie, więc tutaj mogę teraz się Pani podzielić z nami tą wiedzą. Oczywiście. Przede wszystkim naszym flagowym produktem są magisterskie 2-letnie studia International i Executive. To są te studia, które są realizowane we współpracy z HHL. W języku angielskim one się nazywają International, a w języku polskim Executive.
To są te same programy, tylko na tym angielskim programie wykładowcami są ci wykładowcy z HHL-u, czy też z różnych innych zagranicznych uczelni partnerskich, a na tej wersji polskiej siłą rzeczy to są polscy eksperci, praktycy z biznesu z bardzo dużym doświadczeniem. Ja zapraszam samych praktyków praktycznie w 100%. Natomiast, a jeszcze muszę powiedzieć o wyróżnieniach, jakie te studia uzyskały, ponieważ w rankingu programów MBA Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum nasze studia MBA jako specjalność na kierunku zarządzanie uzyskały znak jakości studia z przyszłością według rankingu Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Natomiast w tym rankingu forum uzyskaliśmy kilka wysokich klas, mianowicie uzyskaliśmy standard jakości na poziomie klasy profesjonalnej dla studiów Executive MBA profesjonalnej plus, a dla International MBA profesjonalnej. Więc myślę, że te wyróżniki, certyfikaty są bardzo dobrym takim elementem wspierającym wysoką pozycję naszych studiów. Oprócz tych studiów dwuletnich magisterskich oferujemy również kilkanaście w zasadzie, bo nasza oferta jest bardzo bogata. Mamy w ofercie aż 15 studiów MBA, z których 5 odbywa się w języku angielskim, 4 online, a 3 w wersji hybrydowej. I wracając do tej wersji studiów podyplomowych, rocznych, dwusemestralnych, to są studia MBA specjalistyczne. I to są studia, na kanwie których również mamy osiągnięcia. Na przykład MBA w administracji publicznej osiągnęły status klasy standardowej, a MBA Lean Management uzyskały klasę profesjonalną właśnie w wspomnianym rankingu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum. Takie studia podyplomowe, dwusemestralne są bardzo pogłębione. W przeciwieństwie do tych magisterskich International Executive, które są studiami na poziomie ogólnym, gdzie mamy całą gamę przedmiotów dotyczących tego, tam jest właściwie wszystko, co powinien wiedzieć menedżer pracujący w dzisiejszej globalnej korporacji, czyli i te przedmioty twarde i miękkie, warsztaty, symulacje, gry biznesowe i tak dalej, czyli i finanse, i statystyka, i metody badawcze, zarządzanie kapitałem ludzkim, marketing, zarządzanie strategiczne, rachunkowość zarządcza, też te miękkie umiejętności, negocjacje, coaching w biznesie czy komunikacja interpersonalna. To wszystko mieści się w tym programie studiów dwuletnich, które obejmują ponad 540 godzin bardzo interaktywnych zajęć w formie prezentacji, case studies, symulacji biznesowych, dyskusji, prezentacji multimedialnych, z pracy zespołowej, więc to wszystko odbywa się na zasadzie takiej, że nie mamy podziału, że teraz jest wykład, a teraz są ćwiczenia, tylko cały czas staramy się przeplatać te formy, żeby one sprawiały taki bardzo dynamiczny charakter zajęć i żeby miały taką formę bardzo interaktywną. Także dzieje się bardzo dużo na zajęciach i studenci generalnie bardzo lubią do nas przyjeżdżać na zajęcia. Tak samo lubią do nas przyjeżdżać wykładowcy z HHL-u. Od wielu lat z wielką sympatią przyjeżdżają tutaj na weekend, żeby odwiedzić nasze piękne miasto, oprócz tego, że dzielą się swoją ogromną wiedzą z naszymi studentami. Oprócz oferty właśnie tych studiów Executive International mamy również kilkanaście programów studiów podyplomowych MBA specjalistycznych i do takich najbardziej popularnych należą studia MBA w administracji publicznej. To są studia, które już są z nami od dawna. Otwieramy teraz 9. edycję. Skierowane są do osób, które zajmują się zarządzaniem publicznym i w czasie tych studiów słuchacze poznają nowatorskie metody
które mogą być stosowane w zarządzaniu urzędami, jednostkami samorządów terytorialnych w oparciu o to, co na przykład robią nasi sąsiedzi, ponieważ w czasie studiów odbywa się wizyta studyjna w Niemczech czy też w Brukseli i uczymy się od najlepszych, jak przenieść te dobre praktyki na teren naszych urzędów. Kolejnym programem, który cieszy się dużą popularnością, jest program MBA Lean Management. To są w zasadzie, można powiedzieć, jedyne takie studia w Polsce, które są w tak praktyczny sposób zorganizowane, że opierają się na warsztatach, symulacjach biznesowych, wizytach studyjnych w firmach, czy też w Lean Institute w Niemczech, który jest partnerem studiów. I słuchacze uczą się na konkretnych zadaniach, jak zdobywać narzędzie. Wychodzą z tych studiów z praktycznym zestawem narzędzi, które mogą stosować w swoich firmach, żeby przekształcić swoje organizacje według filozofii Lean na bardziej efektywne. Stosowana jest tam autorska metoda Case Study 2, gdzie studenci przygotowują swoje projekty, które osadzone są już w realiach przemysłowych i rozwiązują konkretny problem dla swojej organizacji. Potem prezentują to w ramach egzaminu i mogą zdobyć 3 certyfikaty: Lean Leadera, Lean Coacha i Lean Managera. Kolejne studia to MBA, robotyzacja procesów biznesowych. To są też bardzo ciekawe studia, bo realizowane są 100% online. Mamy tutaj fantastyczną kadrę dydaktyczną, która dzieli się takimi najnowszymi osiągnięciami właśnie z dziedziny, w skrócie mówimy na to RPA. Studia te mają na celu poznanie takich narzędzi, które pozwoliłyby zarządzać efektywnie procesami w biznesie poprzez wykorzystywanie automatyzacji. Partnerem strategicznym tych studiów jest firma UiPath, która jest producentem oprogramowania do automatyzacji procesów robotycznych z siedzibą w Nowym Jorku i studenci mają szansę zdobyć certyfikat tej firmy po ukończeniu studiów. Następnie MBA Zarządzanie kapitałem ludzkim. To studia stworzone przez praktyków i dla praktyków. Oprócz tego, że zajęcia warsztatowe prowadzone są przez doświadczonych praktyków, to studenci mogą korzystać z dodatkowej platformy e-learningowej, do której mogą sięgać cały czas, niezależnie od czasu, jakim dysponują, żeby umacniać swoją wiedzę, i mogą też uzyskać certyfikat American Institute nadający im uprawnienia HR menadżera. Popularne są również u nas studia MBA w ochronie zdrowia. Zwłaszcza teraz, ponieważ, jak mówi nomenklatura, jest taki wymóg, że już za 2,5 roku zarządzający placówkami medycznymi będą musieli zdać państwowy egzamin albo ukończyć studia MBA. Czyli nasze studia MBA w ochronie zdrowia są doskonałym rozwiązaniem dla takich osób, które nie będą chciały zdawać egzaminu, żeby zarządzać placówkami służby zdrowia. A przy okazji gruntowna, najnowsza wiedza, bardzo praktyczna, właśnie pomocna w zarządzaniu tego typu placówkami. Mamy też studia związane z digitalizacją, na przykład MBA Digital Transformation. To są studia oferowane w języku angielskim, które stworzone zostały we współpracy z wykładowcami z Włoch, również tam są wykładowcy z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, a nawet ze Stanów, z Doliny Krzemowej. To są studia online, więc możemy zapraszać kogo chcemy z całego świata. I to są studia, które uczą, jak otworzyć swój startup, jak zejść z tej konwencjonalnej ścieżki biznesu i zacząć myśleć zupełnie inaczej, żeby stworzyć właśnie swój digital business. Również marketing i komunikacja marketingowa przechodzą przez tą transformację cyfrową i dla specjalistów, menedżerów, którzy chcą dowiedzieć się, jak przemienić swoją firmę w zdigitalizowaną, opartą na najnowszych trendach dotyczących digitalizacji organizacji, mamy studia, które się nazywają MBA Digital Marketing Communication.
To są takie główne programy, które są najbardziej popularne. Ciągle tworzymy nowe, cały czas różnicujemy naszą ofertę, ponieważ jeśli pojawia się jakieś zapotrzebowanie na rynku, to wtedy jestem w stanie stworzyć w ciągu pół roku taki nowy program studiów, oczywiście z jakimś partnerem w biznesie. Zamierzam teraz otworzyć studia MBA Six Sigma. Również w planie mam otworzenie studiów MBA Pharmacy dla farmaceutów. To też bardzo na czasie program. No tak na zakończenie powiem, że jak rozpoczynałam zarządzanie studiami MBA w Wyższej Szkole Handlowej, to był rok 2010 i zaczynałam z jedną grupą International MBA 18-osobową, to dzisiaj, proszę Państwa, mamy aż 9 grup funkcjonujących jednocześnie. Więc to jest tylko dowód na to, jak nasze studia się rozrastają i że idziemy w taką stronę, że chcemy cały czas coś zmieniać, cały czas dopasowywać ofertę do tego, czego oczekują od nas kandydaci. Bo my tu jesteśmy po to, żeby spełniać potrzeby naszych kandydatów. I dlatego serdecznie zapraszamy i myślę, że studia MBA to jest taka trampolina do odniesienia sukcesu, która może odmienić niejedno życie. Ponieważ ja w swojej karierze jako dyrektor programu MBA miałam dużo takich przypadków, kiedy osoby zapisujące się na studia i kończące te studia przeszły tak niesamowitą transformację pod względem pewności siebie, wiary w siebie, że to jest naprawdę nie do opowiedzenia. Osoba, która nie wierzy w siebie, jest takim introwertykiem, kończąc studia staje się zupełnie inną osobą, która dostaje wiatru w żagle, rosną jej skrzydła, naprawdę tak można powiedzieć i chce jej się rozwijać i uczyć dalej. I to jest właśnie dla mnie największa satysfakcja. A jeszcze tak z ciekawości powiem, że w czasie naszych studiów MBA kilka naszych studentek urodziło dzieci, a aż 2 z nich nawet bliźniaki. Więc takie cuda się dzieją u nas i wszystko można pogodzić, tylko trzeba chcieć. Tutaj podpytam jeszcze, bo myślę, że nasi słuchacze też byliby ciekawi, jak wygląda rekrutacja na te studia, ponieważ na takie zwykłe studia pierwszego, drugiego stopnia, licencjat, magister czy również inżynierskie, to jest ta rekrutacja letnia i zimowa. Tutaj wygląda to podobnie, czy są jakieś inne zasady? My w zasadzie rekrutujemy cały rok, można powiedzieć. Jeśli chodzi o studia magisterskie, International MBA, oczywiście tutaj trzeba mieć ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia i trzeba przejść rozmowę kwalifikacyjną, tak zwany MBA interview. Rozpoczynamy studia zwykle w październiku i w marcu, czyli też prowadzimy te 2 rekrutacje, zimową i letnią. Oprócz tego wymagamy tego doświadczenia 2-letniego zawodowego, a od studentów chcących studiować w języku angielskim poświadczenie znajomości języka, bądź też można zdać nasz wewnętrzny certyfikat MBA. Jeśli chodzi o pozostałe studia, od kandydatów wymagamy wypełnienia formularza rekrutacyjnego oraz złożenia całej listy dokumentów, które wymagane są do zakończenia procesu rekrutacji. No i w tych wszystkich formalnościach dana osoba staje się pełnoprawnym studentem lub słuchaczem studiów MBA i studiuje 2 lata albo rok w zależności od studiów. Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Taki egzamin ma formę ustną i zwykle jest to wypowiedź na 3 spośród pytań, które wylosowywane są z listy, a listy pytań przygotowywane są dla słuchaczy i parę miesięcy wcześniej im przekazywane, tak żeby mogli się przygotować, a pytania to dotyczą poszczególnych przedmiotów, które były realizowane w ramach wszystkich przedmiotów danych studiów. Natomiast jeśli chodzi o studia magisterskie, to tutaj mamy jeszcze jeden element bardzo ważny, mianowicie, ponieważ to są studia magisterskie, to studenci piszą pracę magisterską. Jednak nie jest to taka tradycyjna praca, można powiedzieć, gdyż studenci przeważnie rozwiązują jakiś swój problem biznesowy.
I to w 90% przypadków to się sprawdza, że jakiś problem, który mają w swojej organizacji, w swoim biznesie, biorą na tapetę i starają się go rozwiązać poprzez badania literaturowe, poprzez przeprowadzenie badań na przykład wśród pracowników tych firm. I skutkiem tego mają napisaną pracę magisterską, mają rozwiązany problem w firmie i jeszcze mogą zdobyć punkty u szefa, ponieważ mogą mu pokazać, że wypracowali świetne rozwiązanie dla organizacji. Także też same korzyści. Czyli takie studia MBA to są same plusy, tak jak Pani powiedziała. Myślę, z mojej perspektywy wyczerpała Pani temat, chociaż zdaje mi się, że jakby Pani mogła, to by Pani opowiadała jeszcze więcej. Dokładnie, bo studia MBA to naprawdę moje hobby, moje życie, moja miłość. No to słychać, Pani Dyrektor, także dziękuję pięknie za tę rozmowę. Dziękuję pięknie. A Państwa oczywiście zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej, zapoznawania się z programem studiów MBA, zarówno magisterskich, jak i podyplomowych i oczywiście kontaktowania się z nami, jeśli pojawią się jakieś pytania. Dziękuję Pani Dyrektor serdecznie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu. Do widzenia.
My name is Nhu. I am an international student at the University of Business in Wrocław. The university was founded in 1997, and since 2014, it has been an integral part of the Vistula Group. The university has a strict profile of business, so if you are interested in studying business-related fields, you are more than welcome to check it out. The mission of the Universities of Business in Wrocław is to provide you an educational platform for business close to practice in an international dimension at a high level. It all happens in these walls, so let's go and find out how it works and what you can benefit from studying there. Every student starts here at the recruitment office. Here you can apply for your studies, check the results, and enroll your courses. The university's offer includes the bachelor's, engineer's, master's, and postgraduate studies, including renowned MBA studies. I wish you all the best with the recruitment. One thing that I love about the university is it is adapted to the needs of people with disabilities. Hi there, Mr. Wojciech. I guess you're the one who knows the best. That's right. The University of Business in Wrocław creates friendly conditions for people with disability. So I guess the building and the teaching tools are adjusted to your needs, right? That's right, and it's really helpful. Okay, so see you later, Mr. Wojciech. See you later. Off we go to Financial Service Center. This is the Financial Service Center. Here you can apply for the scholarship, pay the tuition fee, check your account history, or just simply ask for the invoice. Mrs. Agatha here is willing to help you with everything, and you can always count on her. Hi there, do you like reading? Because in the library, there are nearly 20,000 books for you to read, including more than 600 publications in English or other languages. Also, there are several dozens of subscriptions in Polish and foreign magazines. Impressive, right? And also, there are very cozy room for you to read. Last but not least, Mrs. Anita here, she will always be there for you to help whenever you need. So now let's move to the next chapter. At the moment, I'm showing you one of my favorite places in the university, the cafeteria. Right now, it's temporarily closed due to the pandemic, but before, it's filled with people and great atmosphere, along with amazing but affordable food and drink. You can just come down here during the lunch break and have some awesome time with your friends. Don't take my word for granted and just have a look. You will probably know this area very well because here we are at the career office. After getting a photo done, you can have it attached to your CV, and then the career office will help you with the opportunity to find internships and jobs. They even organize some trainings and courses for you to get ready in real life. Oh, good morning, Mrs. Faron. This is our Vice Dean, Mrs. Agnieszka Faron. Good morning. Remember, always ready to help. Thank you, Mrs. Faron. And speaking of Dean, let's go to the deanery. Here it is, one of the most important places for our students, and we spend a lot of time here but to get as much information and things done as possible. 99% of our matters are being forwarded here. So, let's just get in whenever you need any information about application, forms, or certificate to get the ID cards done, or just ask about some news or announcement, or just to solve some problems and difficulties that you're having. See the word they say, and I did! Thanks to Erasmus, many of our students had a chance to study abroad, to meet new people, explore new culture, and broaden their horizon. Miss Polina here, she knows everything about Erasmus, so don't hesitate to give her any questions. Yeah, that's right. So can I ask you a question now? Sure. According to the program, how many countries can I visit? So you can visit 27 countries from European Union. We have like more than 45 agreements with the universities. And the most popular directions are Portugal, Italy, Sweden, Norway. What all you have to do, you have to just pick up the country, write me an email and go for an adventure. That sounds really great, and thank you for your answer. Thank you. This is one of the 6 computer classes in our university. Here you can learn about programming, graphic and design, and languages as well. But please remember, don't switch the cables between the computers because it drives our IT specialists crazy. There are many classrooms in this building, but not all look the same. For example, here is my personal favorite place of the school. Wow, as you can see, it's really cozy in here.
The room is created for the workshops, design thinking courses, and also other creative activities. So be sure to check it out. And here is the main classroom, and actually there's a class going on. That is the professor. Dzień dobry, professor. And those are the students. Well, as you can see, this is an online class. Well, the school already adapted efficiently and fast to this new reality, so learning online became regular during this pandemic. Right now, I'm at the rector's office, and here is our rector. Good morning. Isn't it amazing? I'm sitting with the rector. At most schools, you wouldn't even have a chance to see the rector, but not here at our university. Well, you can have the application form online and have a breakfast with him, and have your problem solved by him personally. And done. I'm here for you. It all starts and finishes here, our assembly hall. Here you can take part in the inauguration of the school year or your graduation. Some other important activities also occur here as well, such as conference or business meeting, so be sure to participate in these events. Did you enjoy the walk? Because I certainly did. I hope to see you really soon at our university. Now, if you have any doubts or questions, don't hesitate to go to the website and check the information. Now I'm off to my colleagues, and it was a really pleasure to meet you guys. Hi, how are you? Thanks, fine. Ja tak naprawdę mogę tylko wystawić laurkę, jeżeli chodzi o studia MBA. Studia MBA wniosły w moje życie zawodowe od 23 lat związane z administracją samorządową ogromny zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej. Myślę, że z jednej strony ugruntowałem moją wiedzę w wielu obszarach zarządzania, z drugiej strony wniosły takie nowe spojrzenie na pewne aspekty funkcjonowania administracji publicznej w oparciu o najnowsze standardy związane chociażby z modelem governance. Warto inwestować w siebie przez całe życie. Tutaj na tej uczelni na pewno usystematyzujemy naszą wiedzę, jak i dowiemy się czegoś nowego. Warto inwestować i warto właśnie zrobić to tutaj na tej uczelni w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, a szczególnie studia MBA, kierunek administracja publiczna, to jest to. Te studia wniosły wiele do mojego życia. Nakazały, pokazały i kształtowały mój pogląd na to, jak funkcjonuje administracja publiczna i wiele tych informacji, jakie uzyskałem tutaj, na tej uczelni, wniosę do swojego zakładu pracy. W Wyższej Szkole Handlowej pracują wspaniali wykładowcy. To olbrzymia wartość dodana tej uczelni. Jestem szczęśliwy, że mogłem spotkać na swojej drodze uczelnianej, na studiach tak wspaniałych wykładowców. Bardzo się cieszę, że te studia w większości były stacjonarne, bo to dopiero jest ten smaczek. Poznałem wspaniałych ludzi z różnych środowisk. Kadra naukowa na uczelni bardzo interesujące zajęcia prowadziła z nami. Pozwoliła na rozszerzenie moich horyzontów, które dotychczas skupiały się na administracji lokalnej, natomiast rozmawialiśmy o polityce europejskiej, rozmawialiśmy o różnych innych ciekawych tematach dotyczących polityki. Jestem bardzo zadowolony i polecam. Ja oczywiście się w 100% podpisuję pod wszystkim, co powiedziała koleżanka, bo jakby spektrum spraw, których dotknęła, jest bardzo szerokie i to jest w 100% prawda. Ja bym tylko powiedziała jedną rzecz. Bardzo ważna rzecz dla pracowników z administracji publicznej, pracujących kilkanaście, kilkadziesiąt lat, przychodzi zmęczenie, przychodzi brak motywacji, przychodzi pewien taki moment wypalenia. Polecam, bo tutaj przychodząc nabieramy wiatru w żagle. Wybór studiów MBA w administracji publicznej w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to jest bardzo dobry wybór, ponieważ studia te są kierowane zarówno do teoretyków, jak i praktyków. W naszej grupie były osoby, które rozpoczynały przygodę z administracją, jak również doświadczeni samorządowcy. Bardzo duża wartość dodana, która wynika z przedmiotów, które były na studiach omawiane. Nie ma przypadkowości. Są to przedmioty, które dodały nam dodatkowej wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej.
Same kontakty z innymi studentami też wniosły bardzo dużo w naszą działalność zawodową, a bardzo dużą wartością są wykładowcy, którzy są wykładowcami na najwyższym poziomie. Mają ogromną wiedzę, którą potrafią przekazać w niesamowity sposób i studia pomagają nie tylko funkcjonować w administracji i w samorządzie, ale również dobrze zarządzać w administracji publicznej. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej rozmowie w ramach wywiadów WSH. Moim dzisiejszym gościem jest dr Aneta Szymańska, profesor Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Witam serdecznie. Witam serdecznie. I szanowni Państwo, Pani doktor jest dyrektorem naszych studiów MBA oraz studiów podyplomowych i to będzie naszym dzisiejszym tematem rozmowy. Więc Pani dyrektor, studia MBA to propozycja dla osób, które chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, menedżerskich, podnoszenie generalnie swoich kwalifikacji zawodowych. Jakie konkretne korzyści tak naprawdę dają te studia MBA, te prestiżowe studia dla uczestników tych studiów? Tak, rzeczywiście słusznie Pan zaznaczył, że to są prestiżowe studia. To są studia elitarne, które skierowane są do członków kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla. I można powiedzieć, że są gwarancją pozyskania poświadczenia, zdobycia najnowszej wiedzy w zakresie zarządzania strategicznego, w zakresie przywództwa, a także umiejętności i kompetencji menedżerskich, które są wymagane na wyższych stanowiskach w biznesie. Czyli taki absolwent studiów MBA jest odpowiednią osobą do tego, aby zasiadać w radach nadzorczych, aby zajmować najwyższe stanowiska w organizacjach. Tutaj już troszeczkę Pani powiedziała, wyprzedzając moje kolejne pytanie, ponieważ no, te studia oprócz właśnie tego prestiżu i tej wiedzy dają tą niesamowitą możliwość zasiadania w spółkach, w radach nadzorczych, w tego typu, obejmowanie tego typu stanowisk. I czy oprócz tego właśnie te studia dają jeszcze jakieś inne korzyści absolwentom? Te studia dają olbrzymie korzyści absolwentom, ponieważ oprócz tej wspomnianej, ogromnej, najnowszej, usystematyzowanej wiedzy i praktycznych kwalifikacji, które nabywają studenci w czasie studiów, z pewnością uczą się oni od najlepszych, ponieważ ta wiedza ekspercka jest czymś, co odgrywa ogromne znaczenie, jeśli chodzi o jakość oferowanego programu. Na naszych studiach wykładają eksperci, praktycy biznesu z wieloletnim doświadczeniem w różnych rodzajach biznesu. Jeśli to są polscy praktycy, to mają oni też duże doświadczenie międzynarodowe. I w związku z tym uczenie się od najlepszych to jest właśnie ta wartość dodana do tych studiów. Z pewnością przewaga praktyki nad teorią. To jest kolejny atut tych studiów. Skupianie się na pracy zespołowej, budowanie relacji. Również, tak dzisiaj popularne słowo, klucz, networking. Tutaj rzeczywiście działa to fantastycznie, ponieważ studenci nawiązują wspaniałe relacje w czasie studiów, niesamowicie się integrują. Atmosfera na studiach w ogóle jest fantastyczna i studenci bardzo lubią do nas przychodzić. Na przykład w dobie pandemii, kiedy zajęcia odbywały się online, my w małych grupach zajęcia praktyczne naszym studentom MBA organizujemy na miejscu w uczelni, ponieważ oni tego chcą, ponieważ oni potrzebują tych kontaktów, tych wzajemnych relacji i uczą się także od siebie. Uczą się nie tylko od wykładowcy, który ma ogromną wiedzę, ale czasami niektórzy uczestnicy studiów mogą się też podzielić fantastyczną wiedzą w danej dziedzinie, w której są ekspertami. Myślę, że to są te takie najważniejsze atuty. Oprócz tego oczywiście partner zagraniczny. Naszym partnerem zagranicznym jest HHL, Leipzig Graduate School of Management. Jest to uczelnia, jedna z najlepszych trzech w Niemczech, top 3 in Germany.
i została też uznana za #1 Entrepreneurial University in Germany. Pod względem płac dla absolwentów również jest numer 1 w Niemczech, a numer 2 w Europie. My czerpiemy z nich wzorce. Staramy się stosować ich standardy. To jest pierwsza uczelnia, która otrzymała w 2004 roku akredytację AACSB. Ma również akredytację Aquin. Uczelnia ta w ogóle powstała w roku 1898, więc ma ogromną tradycję i uznawana jest za jedną z najlepszych szkół biznesowych w Europie. Wykładowcy z HHL-u przyjeżdżają do nas bardzo chętnie, żeby uczyć naszych studentów i ponad połowa zajęć realizowana jest właśnie przez tych niemieckich wykładowców, którzy nie tylko są wykładowcami, ale są też praktykami biznesu, ponieważ wszyscy z nich albo mają swoje biznesy, albo pracują w jakichś firmach konsultingowych, więc właśnie to dzielenie się praktyką biznesową, przerabianie konkretnej informacji na bazie różnych studiów, przypadków. To jest najcenniejsze w tych studiach. No i właśnie ta wymiana wiedzy, dzielenie się doświadczeniem, myślę, że to są największe atuty. Jeśli chodzi o wpływ i jakość kształcenia na tych studiach MBA, no to wspomniała już Pani o szerokiej kadrze dydaktycznej, o wykładowcach, o praktykach biznesu. Jakie inne czynniki jeszcze wpływają właśnie na tą wyjątkowość tych studiów? Myślę, że właśnie ten zagraniczny partner, o którym już wspomniałam, ponieważ nasz program wywodzi się z programu, który jest realizowany jako kurikulum w HHL-u i ten program jest cały czas uaktualniany w oparciu o to, jakie są zmieniające się szybko trendy w otoczeniu. Natomiast ta wiedza ekspercka rzeczywiście jest kolejnym elementem, który świadczy o wysokiej jakości studiów, a tutaj muszę powiedzieć, że zostaliśmy uznani przez ranking perspektywy, nasze studia International MBA, jako drugie w Polsce pod względem jakości kadry dydaktycznej. Jesteśmy zaraz po SGH. Na ponad 40 programów w Polsce, więc myślę, że to jest ogromne wyróżnienie, a pod względem jakości studentów uzyskaliśmy wysokie 6. miejsce w Polsce. Więc myślę, że te fakty świadczą same za siebie. Oprócz tego zdecydowanie akredytacje i certyfikaty międzynarodowe. My jesteśmy członkiem Simana, członkiem AACSB, członkiem AMBA, a rok temu, w maju, uzyskaliśmy jako uczelnia międzynarodową akredytację Siman, która to podnosi bardzo prestiż i rangę naszej uczelni jako oferenta studiów MBA, bo uzyskaliśmy tę akredytację jako 10. uczelnia w Polsce i 33. na całym świecie, więc myślę, że to jest ogromne wyróżnienie i to też podnosi rangę naszych studiów, a kandydaci coraz częściej zwracają na to uwagę. Tak wynika z moich obserwacji. Właśnie przechodząc teraz od ekspertów, od naszych studiów do tych kandydatów, czy dla studentów są stawiane jakieś specjalne wymagania, żeby zapisać się na te studia? No i oczywiście do kogo skierowana jest ta oferta? Oferta jest skierowana do ludzi biznesu, tak mogę powiedzieć. Do osób, które chcą rozwijać się, czują taki niedosyt, chcą pogłębić swoją wiedzę. Być może skończyły studia w latach 80. czy 90. i mają taki niedosyt tej najnowszej wiedzy. I takie studia MBA to jest doskonałe rozwiązanie na właśnie niedosyt wiedzy i umiejętności praktycznych. To są studia skierowane dla osób, które chcą coś zmienić w swoim życiu, które chcą awansować, chcą zmienić pracę, chcą pracować nad sobą, nad swoim wewnętrznym rozwojem, potrzebują czegoś więcej niż dotychczas, bo chcą być lepsi, chcą się doskonalić. Jeśli chodzi o wymagania co do kandydatów, to można powiedzieć, że takie studia teoretycznie są dostępne dla zwykłego Kowalskiego, który ma ukończone studia 1. bądź też 2. stopnia, ponieważ studia MBA nie są skierowane tylko dla absolwentów studiów ekonomicznych. Wręcz przeciwnie, mamy
na tych studiach i inżynierów, i prawników, i informatyków, i specjalistów PR, i nawet urzędników. Więc im bardziej różne to wykształcenie naszych studentów, tym lepiej, ponieważ wtedy następuje ta wymiana wiedzy i spojrzeń z różnych branż, z różnych dziedzin. I to jest właśnie niesamowicie ciekawe. Wymogiem właściwie, jeśli chodzi o studia magisterskie MBA, jest to, że trzeba mieć co najmniej 2-letnie doświadczenie, najlepiej na stanowisku menedżerskim. Natomiast na te pozostałe studia specjalistyczne MBA nie wymagamy takiego doświadczenia, więc jeśli ktoś chce się przebranżowić, zdobyć jakieś nowe kwalifikacje, czy nawet zdobyć jakiś nowy zawód, czy zmienić w ogóle branżę, może zapisać się na takie studia, jak na przykład MBA Lean Management albo MBA Robotyzacja procesów biznesowych, bardzo na czasie kierunki, i zupełnie zmienić swoją pozycję na rynku pracy w ciągu 2 semestrów, bo takie studia trwają 2 semestry. Tu Pani już wspomniała o 2 kierunkach studiów podyplomowych MBA, były wspomniane również studia magisterskie. Właśnie, jakie te kierunki oferuje nasza uczelnia, bo są to i podyplomowe, i magisterskie, więc tutaj mogła teraz się Pani podzielić z nami tą wiedzą. Oczywiście. Przede wszystkim naszym flagowym produktem są magisterskie 2-letnie studia International i Executive. To są te studia, które są realizowane we współpracy z HHL. W języku angielskim one się nazywają International, a w języku polskim Executive. To są te same programy, tylko na tym angielskim programie wykładowcami są ci wykładowcy z HHL-u, czy też z różnych innych zagranicznych uczelni partnerskich, a na tej wersji polskiej siłą rzeczy to są polscy eksperci, praktycy z biznesu z bardzo dużym doświadczeniem. Ja zapraszam samych praktyków praktycznie w 100%. Natomiast, a jeszcze muszę powiedzieć o wyróżnieniach, jakie te studia uzyskały, ponieważ w rankingu programów MBA Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum nasze studia MBA jako specjalność na kierunku zarządzanie uzyskały znak jakości studia z przyszłością według rankingu Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Natomiast w tym rankingu forum uzyskaliśmy kilka wysokich klas, mianowicie uzyskaliśmy standard jakości na poziomie klasy profesjonalnej dla studiów Executive MBA, profesjonalnej plus, a dla International MBA profesjonalnej. Więc myślę, że te wyróżniki, certyfikaty są bardzo dobrym takim elementem wspierającym wysoką pozycję naszych studiów. Oprócz tych studiów 2-letnich magisterskich oferujemy również kilkanaście w zasadzie, bo nasza oferta jest bardzo bogata. Mamy w ofercie aż 15 studiów MBA, z których 5 odbywa się w języku angielskim, 4 online, a 3 w wersji hybrydowej. I wracając do tej wersji studiów podyplomowych, rocznych, 2-semestralnych, to są studia MBA specjalistyczne. Szanowni Państwo, wracamy z powrotem do naszych prelekcji. Chciałam zaprosić teraz na scenę doktora Wojciecha Idzikowskiego. Od 4 lat jest właścicielem agencji marketingowej 0101 Marketing, która specjalizuje się w digital marketingu. Posiada ponad 17 lat doświadczenia biznesowego, wdrożył ponad 150 rozwiązań IT, pracując jako Chief Operating Marketing Officer w różnych firmach IT. Realizował działania marketingowe w aż 64 krajach świata i dla ponad 5 milionów użytkowników. Jest adiunktem w Akademii Wychowania Fizycznego, wykładowcą MBA w Wyższej Szkole Handlowej. Specjalizuje się w Agile Approach w zarządzaniu i na ten temat prowadzi badania naukowe w Shippensburg University of Pennsylvania. Zatem zapraszam serdecznie na prelekcję pod tytułem Marketing międzynarodowy – jak rentownie pozyskiwać klientów z całego świata. Dr Wojciech Idzikowski. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak tutaj pani doktor Szymańska miała okazję opowiedzieć, jestem właścicielem agencji marketingowej, no i prowadzimy
Wspieramy firmy, głównie z branży IT, w marketingu międzynarodowym. Ja tak nie spodziewałem się, że ktoś opowie o mnie, dlatego przygotowałem slajd, gdzie jest informacja o mnie, ale chyba go można pominąć i zaoszczędziłem w ten sposób czas, to poopowiadam trochę więcej o marketingu. Tak przygotowując się do tego wystąpienia, miałem rozmowę ze wspólnikiem wczoraj i on mówi: Wojtek, wiesz co, patrzył na prezentację, na nową wersję strony, którą żeśmy przygotowali na dzisiaj i mówi: my nie robimy nic odkrywczego, my nie robimy nic trudnego. I jakby ucieszyło mnie to pod tym względem, że wydaje mi się, że osoba, która przez 4 lata pracuje ze mną nad marketingiem i mówi, że nie robi nic trudnego, to znaczy, że robimy chyba coś dobrze, bo w końcu żeśmy się nauczyli robić ten marketing, ale też powiedział: nie robimy nic odkrywczego. No i faktycznie trudno się z tym nie zgodzić. Nasz model biznesowy, sposób, w jaki wspieramy klientów, z perspektywy tych 4 lat i doświadczeń międzynarodowych, które żeśmy realizowali, faktycznie nie jest żadnym rocket science, przynajmniej tak na to się patrzy teraz. I to chciałbym podczas tej prezentacji wytłumaczyć, bo sposób odbijania rynków międzynarodowych przez ostatnie 100 lat zmienił się co najmniej 5 razy. Cały czas wchodzą nowe metody, nowe podejścia. My reprezentujemy jedną z nich. I jakby ja narrację tego wystąpienia będę prowadzić w ten sposób, że nasza metoda jest najlepsza, natomiast mam nadzieję, że wzbudzę w ten sposób takie kontrowersyjne myśli, ale okej, ale są inne, a tą warto rozważyć. My posługujemy się zwinnym podejściem do marketingu, które polega na tym, że przede wszystkim wierzymy w to, że świat się zmienia i zmienił się tak bardzo, że to, co było możliwe 150 lat temu, już nie jest możliwe teraz. I zmienił się na lepsze, zmienił się na trudniejsze, ale też daje szansę ludziom, którzy oprócz tych klasycznych czynników produkcji, praca, kapitał, ziemia, interesują się wiedzą. Tak przedstawię taki bardzo mocno przerysowany przykład. 150 lat temu człowiek mógł odziedziczyć fortunę po rodzicach. Po odziedziczeniu fortuny kupował piekarnię, w piekarni wypiekał chleb. Z tym chlebem przychodził do klienta i mówił: smakuje ci, nie smakuje ci. Klient mówił: nie smakuje mi, jednak wolę inny. No i całe pieniądze w błoto i trudno było w zasadzie przewidzieć, czy ten chleb będzie dobry, czy niedobry, bez wyprodukowania tego chleba. Więc jakby historycznie marketing układał się w ten sposób, że zaczęto pisać biznesplany, pytać o opinię, robić analizę SWOT. Dzisiaj świat internetowy jest już światem zupełnie innym, bo daje nam możliwość zweryfikowania, czy klienci chcą kupić nasz produkt, naszą usługę jeszcze przed jej wyprodukowaniem. I przestaje być ważne to, żeby odziedziczyć fortunę od rodziców, kiedy można otworzyć sklep internetowy, sprzedawać biżuterię, tej biżuterii nie posiadając. Bo my mamy tylko i wyłącznie informacje, ile użytkowników jest zainteresowanych jakim produktem. Dając ogłoszenie na stronie, nawet dzisiaj, jesteśmy w stanie stwierdzić, ile osób ogląda nas teraz na żywo. Jesteśmy w stanie stwierdzić, ile osób oglądających na żywo zainteresuje się ofertą, wejdzie na stronę i będzie chciało dowiedzieć się więcej na temat oferty Wyższej Szkoły Handlowej. Możemy dokładnie obliczyć, czy ten czas, który spędzamy teraz, jest wartościowy, czy nie jest wartościowy, czy przekłada się na zwrot z inwestycji, czy się nie przekłada. Jan Paweł II powiedział, że oprócz klasycznych czynników produkcji, praca, kapitał, ziemia, najważniejszym staje się wiedza. Jak my będziemy mieli wiedzę dotyczącą klientów wchodzących w sklep internetowy, kupujących biżuterię, sprzedających na międzynarodowych rynkach, to my wtedy na tych rynkach wygrywamy. I nie musimy inwestować pieniędzy odziedziczonych od rodziców, tylko my możemy tą wiedzę pozyskać i później się skalować w każdym innym kraju. Bo tak naprawdę nie ma dużego znaczenia, co sprzedajesz. Z punktu widzenia marketingowca, z naszego punktu widzenia, gdzie wchodzimy do firmy i za każdym razem sprzedajemy inny produkt. Dla nas mechanizmy działania, cały proces, który się wydarza po drodze, jest taki sam. My poszukujemy wiedzy dotyczącej klientów, co im oferować, jak z nimi rozmawiać, co oni robią, gdzie umieszczać informacje o produkcie w ich środowisku, żeby oni byli nią zainteresowani. No tak, trochę z poczuciem humoru teraz opowiem, bo to jest historia prawdziwa. Taka trochę fiku-miku, ale liczę na poczucie humoru.
człowiek, dwudziestokilkuletni, wymyślił, że on się będzie nazywać ninja w internecie. Założył stronę internetową i napisał 5 sposobów na podrywanie kobiet. Za darmo, a jak chcesz dodatkowe 5 sposobów, no to musisz zapłacić 12 zł. Wiem, bo kupiłem. I teraz tak. Strona internetowa, jeszcze raz tłumaczę. 5 sposobów za darmo, dodatkowych 5 tych lepszych 12 zł i tam pobiera się jakiś plik PDF i z tego pliku PDF można tych dodatkowych, zaawansowanych, super najlepszych sposobów się dowiedzieć. I teraz, żeby 100 osób weszło na tą stronę, ja fantazjuję. Potrzebuję kupić reklamę, na co wydaję 1000 zł. I on może te 1000 zł wydawać co tydzień, może te 1000 zł wydawać co miesiąc, a może nie wydawać, jak mu się to opłaca albo się nie opłaca. I on podejmuje taką decyzję, opowiadał później. Podejmuje taką decyzję, żeby w pierwszym miesiącu wydać 1000 zł. Na stronę wchodzi 100 użytkowników z reklamy w Google Ads, którzy wpisują, jak podrywać dziewczyny, najlepsze sposoby. Wchodzi na tą stronę 100 osób, z tych 100 osób kupuje X i on już wie, czy mu się zwraca, czy mu się nie zwraca. Jeżeli odkryje takie magiczne pudełko, i to jest to, co ja robię 17 lat, ja odkrywam magiczne pudełka, gdzie po włożeniu 1000 zł sprawdzam, czy wyleci 1200, czy nie wyleci 1200. Czy to jest jasne? On doskonale wie, ile wydał, doskonale wie, z którego kanału przyszli ci klienci, doskonale wie, ile na tym zarobił. Moja firma, agencja marketingowa, niczym się nie różni tutaj. My wydajemy miesięcznie 1000 zł na reklamę w Google Adsach, fantazjuję. 1000 zł na Facebooku, 1000 zł na LinkedInie, 1000 zł na SEO, 1000 zł tu i sprawdzamy, który kanał dał nam rentowność, gdzie odezwali się klienci. I tak na przykład, ja jestem w stanie zapłacić za to, że ktoś wejdzie na moją stronę, wybierze mój numer telefonu i zadzwoni, 150 zł. Dlaczego? Bo ja po przeprowadzeniu 10 takich rozmów wiem, ile średnio statystycznie sprzedaży zrobię i wiem, że jestem w stanie 150 zł zapłacić. Żeby rozwijać moją firmę, ja zamiast 1000 zł wydaję 2000 zł. I ja w ten sposób mam więcej klientów, ale co jest najważniejsze, co jest najistotniejsze? Najważniejszą rzeczą jest to, że ja w sposób świadomy i skalowalny jestem w stanie rozwijać swoją działalność. Tu mam laserek. Wydaje $1000, koszt, ja się chyba lepiej obrócę w tą stronę, wydaje $1000, koszt kliknięcia jest na przykład $10, osoby wchodzą na stronę, pozyskuje w ten sposób 100 leadów, 5 prospektów, czyli 2 razy spotykam się z klientami, na przykład realizuję 2 sprzedaże i zarabiam $2000. To jest to, co mój wspólnik mówi, że jest proste. Że to nie jest żadna rewolucja w tym względzie. To jest lejek sprzedażowy, to o tym wszyscy wiedzą. 4 lata pracujemy na rynku, żadna firma, to znaczy trafiliśmy na jedną firmę, która robiła to dobrze. Pracowaliśmy dla dużych marek, pracowaliśmy dla międzynarodowych firm i kiedy się ich pytamy, słuchajcie, a ile musicie wydać, żeby zrobić 2 sprzedaże? Na który kanał? Oni nie wiedzą. Które kanały działają najlepiej? Jak pozyskujecie klientów? Jaki jest koszt pozyskania klienta? Oni są zaskoczeni tym, że tutaj trzeba wrzucić czasami. I my przychodzimy i mówimy, słuchajcie, chcecie robić marketing międzynarodowy? Nic prostszego. Wrzucacie $1000 na Stany, $1000 na Singapur, $1000 na Hiszpanię i sprawdzamy, czy coś działa, czy nie. Największy błąd, który popełniłem osobiście przez 4 lata, polegał na tym, że mi się wydawało, że w Brazylii się mówi po hiszpańsku, tak? A tam się mówi po portugalsku. Więc wrzuciliśmy $1000 dla klienta, puściliśmy reklamę w złym języku i od razu żeśmy wiedzieli, że nie działa.
I teraz sobie pomyślcie, versus osoba, która wszystkie pieniądze od rodziców zainwestowała w piekarnię i pokazuje chleb klientom potencjalnym i mówi, słuchajcie, no czy chcecie kupić? Aha, nie chcecie. No to dobrze, to ja już jestem bankrutem, to trudno, to nie mam pieniędzy. A my jesteśmy w stanie w przeciągu 1 tygodnia wyprodukować reklamę, stworzyć reklamę, zobaczyć, ile na nią wydajemy i dowieść informację, jaki jest rezultat. Nazywa się to brzydko, bo nazywa się to śledzenie zachowań klientów. I niektórzy ludzie nie lubią, kiedy się to tak nazywa, kiedy się tak o tym mówi. Niektórzy ludzie mówią, że to trochę jest takie nieetyczne, niefajne. No ale tak z drugiej strony, wyprzedzając to pytanie, odpowiadam tak, no ale wchodząc na stronie masz informację. Mamy ciasteczka na tej stronie, czy się zgadzasz? Tak, zgadzam się. No i wtedy możemy powiedzieć, skąd ten klient przyszedł i jaki jest wzrost inwestycji. Żeby nie było tak kolorowo, to no nie zawsze jest tak, że ktoś wchodzi na stronę i kupuje od ninży kurs podrywania kobiet. Często ktoś wchodzi 7 razy. Tak jak tutaj są odpowiednie kanały pozyskania klientów, ilość konwersji przez 27 dni. I 17 razy ktoś się kontaktował z firmą, wchodził z różnych kanałów, czyli najpierw wszedł z Facebooka, później wszedł z LinkedIna, później wszedł z organika, 17 razy się kontaktował, ale to też jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Mechanizm działania jest cały czas ten sam i założenie jest cały czas to samo. Jeżeli jesteś w stanie w skalowalny sposób pozyskiwać klientów, to jesteś milionerem. Jeżeli wiesz o tym, że po wydaniu 1000 zł na Brazylię, jak nie puścisz reklamy po hiszpańsku, masz jednego klienta, który zostawia ci 2000 zł, no to prowadzenie firmy jest bardzo proste, jest po prostu banalne. To jest moja idea. Znajdź takie magiczne pudełeczko, gdzie po włożeniu złotówki wyskakuje złoty 20. Oczywiście też świat nie jest taki piękny do końca, bo jeżeli ktoś mi powie, dobrze, to ja w takim razie jak znalazłem pudełeczko z kursem tam ninja podrywanie kobiet, to ja wrzucę 12 milionów złotych. No bez sensu, nie? No bo tyle nie ma wyszukiwań w internecie i tam trzeba też jeszcze tam się dość dobrze się poruszać, żeby nie przesadzić. Natomiast idea cały czas jest taka, żeby stworzyć sobie dashboard, cockpit i żeby ten cockpit informował nas, to jest cockpit, który przygotowaliśmy dla jednej z firm, dla których żeśmy pracowali, że źródła, które weszły na stronę bezpośrednio na nią, to było 1100 kliknięć, 12 leadów, czyli lead to jest to, że ktoś kliknął w formularz kontaktowy, kliknął w telefon albo kliknął w maila. Doprowadziło to do 4 spotkań z klientami i 2 sprzedaże. Z wyszukiwań organicznych, z social mediów. Tutaj przygotowaliśmy kampanię na LinkedInie i klient zachował się w bardzo przewidywalny i racjonalny sposób. Mówi tak, dobrze, to słuchajcie, to co możecie zrobić na rynkach międzynarodowych? My odpowiedzieliśmy, słuchaj, no my znamy 9 sposobów pozyskiwania klientów. Dobrze, to wypróbujmy wszystkie. Jak dowiedział się, że LinkedIn działa, że zwrot z inwestycji w LinkedIna jest większy od 1, czyli gdzie wydaje 1000 euro, zarabia 1500, to mówi, to uruchomcie mi 7 takich samych kampanii. I uruchomiliśmy 7, zostały wysłane zaproszenia, pokazujemy mu, ile leadów przyszło, ile było prospektów, jakie były sprzedaże. To samo z Google Adsów. Zauważyliśmy, że reklama na Google Adsach sprawdza się w takim poziomie. Dobrze, to słuchajcie, to dorzućcie jeszcze Singapur. A dlaczego Singapur? Bo taki mam kaprys. Wydaje mi się to naprawdę mega banalne. A dlaczego Singapur? No nie wiem, wrzuć 1000 euro i przyjdź do mnie za tydzień i mi powie, czy się sprzedaje, czy nie. Nie sprzedaje się. A, no to dobrze, to wrzuć tam tą Portugalię, nie? To wrzuć Brazylię, to wrzuć Hiszpanię. Prowadzenie biznesu, kiedy posiadasz taki dashboard,
przypomina lecenie samolotem, gdzie masz dokładne informacje, na którym jesteś poziomie, gdzie powinieneś skręcić, masz GPS-a, wszystko. A jak działalność robi się skalowalna, oczywiście też nie jest możliwe osiągnięcie tego w przeciągu 10 lat, że przez 10 lat wszystko będzie identycznie takie same. Ale my w czasie rzeczywistym podajemy te informacje, że w tym tygodniu było tyle kliknięć. Tutaj kolejny przykład takich zagregowanych danych. Ile dokładnie było sesji, ile użytkowników weszło na stronę, ile było nowych użytkowników, kto z nich wszedł i od razu wyszedł. Na przykład zrobiliśmy kampanię, która się nazywa, na LinkedInie nazwaliśmy ją Dolores, tak dla żartu. Nazwaliśmy ją Dolores, czyli tam, no nie wiem, no taka nazwa. Wchodziły osoby, ale 82% z nich od razu wyskakiwało. Czyli kampania była zrobiona dobrze, budziła zainteresowanie, ale treść na stronie była zła, czyli trzeba poprawić treść na stronie. Tu mamy dokładne informacje, jaka jest wartość celu. Na przykład, jak sprzedawaliśmy e-booka na naszej stronie za 30 zł, no to, że ktoś kupił e-booka, no to dawało nam tutaj wartość celu 30 zł. To, że ktoś kupił audyt i plan marketingu, to nam też określoną wartość dawało. I większość firm, z którymi pracujemy, do których trafiamy, koncentrują się tylko i wyłącznie na tym, ile osób wchodzi na ich stronę. Ale tak naprawdę, gdyby kierowały się tylko i wyłącznie tą informacją, no to przegapiłyby klacz, bo z portalu klacz wchodzi mało osób, natomiast daje on bardzo dobre rezultaty finansowe. Matematyka. Jak pracowałem jako dyrektor marketingu, to dostałem takiego trochę wstrętu do takich artystów marketingowych, do takich... Pojechaliśmy raz do Warszawy, otwiera człowiek na bosaka, żółty szal tam owinięty 2 razy, latę tam. I on mówi, że jest kreatywny i że kreatywne rzeczy zrobi, że jak on coś wymyśli i mu damy 20 000, to ta firma będzie lepsza i tak dalej. No i myśmy mu dali te 20 000, on powymyślał jakieś hasła, ale zabrakło w tym zupełnie, jak dla mnie, takiego racjonalnego podejścia. Jak monitorujesz zachowania klientów i wiesz dokładnie, jakie dają rezultaty, to żaden szalik i latę i człowiek na bosaka nie musi być. To nawet nie musisz być za bardzo kreatywny. Bo ja zadaję pytanie, no dobrze, a jaki masz apetyt na ryzyko? Chcesz wypróbować 9 kanałów od razu? Proszę. Chcesz wypróbować 1? Dobrze, to zrobimy 1, potem zrobimy drugi. Ale ty tą informację uzyskasz i będziesz mógł sobie policzyć ROAS-y, czyli zwrot z inwestycji, Return on Ads Spends, czyli zwrot z inwestycji w reklamę. I to jest taka typowa rzecz, która w moim przekonaniu buduje przewagę konkurencyjną dla firm. Informacje o kanałach pozyskania klientów, wysokości inwestycji, o zysku i jaki jest zwrot z inwestycji, czyli dzielimy zysk przez inwestycje. I nie wygląda ta tabelka jakoś ładnie, natomiast nie wydaje mi się, że jak są dwie konkurujące na tym samym rynku firmy, to mam głębokie przekonanie, że ta, która zna ROAS-y, wygra na rynku wobec tej, która tych informacji nie pozyskuje. Dobra, ROAS is king. Jak to wygląda tak? Aha, ta prezentacja jest tam dostępna u mnie na stronie, kto chce może sobie wejść, pobrać. Jak to tak dokładnie wygląda? Najprostszy proces zdobywania klientów opisałem na początku wystąpienia. Kupujesz reklamę, ktoś wchodzi, składa zamówienie. Natomiast, żeby się wybić na rynkach międzynarodowych, my zaczynamy od tego, że interesujemy klientów, którzy jeszcze nie podjęli decyzji zakupowej, którzy nie są świadomi o tym, że mają jakiś cel związany z tym, że chcą rozwiązać swój problem, chcą pójść na studia, chcą kupić oprogramowanie. Którzy nie wiedzą, że mają problem, dlatego też przygotowujemy coś, co się nazywa lead magnet, czyli magnes na lidy. Jakaś ciekawa treść, webinar, dni otwarte,
zanim zidentyfikujesz problem polegający na tym, że chciałbyś kupić nowe oprogramowanie albo ten kurs podrywania kobiet i tak dalej, to możesz za darmo posłuchać webinaru, możesz ściągnąć jakiś PDF. Budujemy w ten sposób grupę osób zainteresowanych naszym produktem, promujemy to w różnych kanałach za pomocą content marketingu, za pomocą social mediów. Bierzemy te osoby, które nie wiedzą jeszcze, że są zainteresowane danym produktem i wciągamy je w nasze listy subskrypcyjne. Możemy ich śledzić później reklamą. Przykład trenerów personalnych. Treningi personalne można sprzedawać w ten sposób, że reklamuje się: hej, jestem trenerem personalnym, kup treningi personalne, a można udostępnić darmowy webinar, poradę dotyczącą tego, jak zdrowo ćwiczyć, jak zdrowo się odżywiać i później te osoby pociągnąć za sobą dalej do następnego lejka sprzedażowego, gdzie ludzie już wiedzą, że występuje dany problem i chcą poczytać więcej, jak ten problem rozwiązać. Dlaczego oferta mojej firmy jest najlepsza, dlaczego biżuteria z tego sklepu jest najlepsza i dalej przerzucamy te osoby już do tego lejka sprzedażowego, gdzie konkurencyjność jest najwyższa, czyli bierzemy je i wkładamy w to miejsce, gdzie klient już podejmuje tą decyzję zakupową. Chce wybrać studia poddyplomowe, chce kupić chleb, ale my mamy bazę adresową osób, do których możemy te oferty dalej wysyłać. Ilość znajomych na social media na przykład. Tutaj przedstawiam, jakie są średnie zwroty, bo na pewno jakby wyprzedzając pytanie, może być interesujące, które kanały pozyskiwania klientów dają jakie średnie ROAS-y, zwroty z inwestycji. My, ponieważ pracujemy dla firm IT, to zrobiliśmy to badanie na 24 firmach z branży IT and software i przedstawiam tutaj, które z nich są najbardziej skuteczne. Oczywiście no to też musi wszystko zagrać, to też musi być tak, że ta treść musi być przygotowana w odpowiedni sposób, oferta musi być atrakcyjna. Średnio dla nas najlepiej sprawdzają się kampanie na LinkedInie i najprawdopodobniej, jeżeli którykolwiek z nowych klientów zapyta się nas, no dobrze, to od czego zaczynamy, to odpowiadamy: jest 9 sposobów na pozyskiwanie klientów, jest 9 takich najczęściej używanych lejków, natomiast LinkedIn daje najlepsze rezultaty i fajnie by było od tego zacząć. Na Facebooku nie udaje nam się nic sprzedać. Nic. Ile razy próbowaliśmy Facebooka, to w branży B2B dla firm informatycznych to zwrot z inwestycji był taki, że po wydaniu 1000 zł dostawaliśmy z powrotem 200 średnio, więc no z naszej perspektywy się to nie opłaca. Przedstawiam tutaj case study Authenteka, jak modelowo wdrożyliśmy identyfikację potrzeb klientów i jak modelowo staraliśmy się na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim wyszliśmy z założenia, że jeżeli nie jesteś zażenowany pierwszą wersją swojego produktu, to znaczy, że uruchomiłeś go za późno, więc postawiliśmy na szybkość. Naszym aksjomatem, naszym głównym założeniem było to, że my potrzebujemy możliwie jak najszybciej dowiedzieć się, czego pragną klienci. I potrzebowaliśmy stworzyć zwinny proces marketingowy, który by nam tą wiedzę dostarczał. Przede wszystkim odeszliśmy od jakichkolwiek badań rynkowych, czyli odeszliśmy od takiego marketingu strategicznego. Nasze założenie było takie, że nie robimy żadnych badań rynkowych, nie pytamy o opinię. Bo jak żeśmy się pytali klientów o opinię, to nam takie różne bzdury wychodziły na tej zasadzie, kto chciałby kupić Ferrari? Wszyscy. Kto chciałby mieć takie oprogramowanie, które robi to i to, tak? A kto chciałby zapłacić? No już tam różnie. My podjęliśmy decyzję, współpracując z klientem Authentek, że będziemy realizować proces marketingowy w oparciu tylko i wyłącznie o dane rynkowe. I tylko i wyłącznie na podstawie lejków sprzedażowych będziemy podejmować dalsze decyzje. I tak każdy nasz pomysł
nawet najdziwniejszy, żebyśmy zaczęli sprzedawać na takim rynku czy innym, zrobili taką funkcjonalność do produktu czy inną, opisywaliśmy na jednej kartce papieru, to jest kanwa modelu biznesowego, Lean Business Model Canvas, bardzo popularny i na pewno każdy o tym słyszał. Nie robiliśmy żadnej strategii, nie robiliśmy żadnych analiz rynkowych, nie robiliśmy żadnej analizy konkurencji. Tą kanwę staraliśmy się zamknąć później za pomocą produktu minimalnej wartości, czyli jakiejkolwiek reprezentacji funkcjonalności. Inwestycja w nową funkcjonalność to jest 100 000 euro. No to my żeśmy robili stronę, pisaliśmy, że oprogramowanie ma tą funkcjonalność. Ja oczywiście fantazuję teraz. Pisaliśmy, że to oprogramowanie ma tą funkcjonalność i sprawdzaliśmy zachowania klientów, czy są tym zainteresowani, czy nie. Dzięki temu mogliśmy postawić hipotezę, że są ROASy dodatnie albo ujemne, albo większe od 1, albo mniejsze, przeprowadzić eksperyment i ewaluować. I za pomocą tego modelu my mogliśmy pozyskiwać wiedzę z rynku, nie badaniami opinii klientów, tylko za pomocą eksperymentów rynkowych. No i sprawdzać to w czasie rzeczywistym. Za pomocą tabelki, za pomocą takich bardzo dokładnych informacji. Ja się wyrobiłem chyba chwilkę wcześniej. Czy są jakieś pytania? Tam się pojawiły, bo tam wiem, że ktoś mógł. Bo my czekamy teraz na osobę, tak? Myślę, że jest jedno takie bardzo ciekawe pytanie. Tutaj padło stwierdzenie, że nie wykonujecie badań marketingowych. No to wywraca jakby całą ideologię zarządzania marketingowego. Dla mnie to jest bardzo ciekawie zabrzmiało, intrygująco. I czy rzeczywiście możemy stwierdzić, że badania marketingowe są passé, czy możemy się bez nich obyć, czy niepotrzebnie tracimy czas na robienie tych badań, czy w ogóle zmieniła się cała koncepcja podejścia do zarządzania marketingowego, czy można to zrobić szybciej, efektywniej za pomocą mniejszych zasobów? Okej, ja jeżeli tak faktycznie powiedziałem, to był lapsus językowy, bo absolutnie badaniem marketingowym i rynkowym też jest to, że się robi eksperyment rynkowy. Natomiast ja to, co powiedziałem na początku, mam taką skłonność budowania narracji w tym kierunku, że my robimy to najlepiej. To nie jest tak, że robimy to najlepiej, to nie jest tak, że znamy się na wszystkich branżach. My w naszych działaniach założyliśmy wyższość badań empirycznych nad badaniami opinii. Bo jesteśmy w stanie w przypadku marketingu międzynarodowego zrobić to szybciej. Wiem o tym, że dużo osób może się nie zgodzić, że znajdzie taką branżę, gdzie powie, ale tego nie da rady zrobić tak, jak ty o tym mówisz. Dlatego też ja prezentuję jeden ze sposobów myślenia, który sprawdza się w określonych warunkach, gdzie za pomocą eksperymentów rynkowych możemy decydować, w jaki sposób rozbudowujemy, co dodajemy w aplikacji SaaS i co sprawiło, że wspólnie z Autentekiem mogliśmy zwiększyć liczbę leadów, mogliśmy zwiększyć liczbę klientów. Natomiast no, jak ktoś by się mnie zapytał, Wojciecha Idzikowskiego, czy wolałbym wydać 10 000 złotych na badania opinii klientów w swojej firmie, czy 10 000 złotych na badania pod tytułem zorganizujmy dni otwarte, webinar, wykłady i sprawdźmy, jakie będzie zainteresowanie, no to ja obiema rękami przesuwam się tutaj. To jest moja jakby prywatna opinia. Okej, dziękuję. Super, bardzo dziękuję. I jeszcze może na koniec, gdybyś zechciał opowiedzieć, jakie treści przekazujesz studentom w trakcie zajęć, które prowadzisz na studiach MBA? Dlaczego twoje zajęcia są ciekawe? Jakimi formami, sposobami nauczania się posługujesz? Jaka jest wartość dodana właśnie z tych uczestniczenia w tych zajęciach na studiach International i Executive MBA? No dziękuję, że dlaczego są ciekawe. No mam nadzieję, że są ciekawe. Mam nadzieję, że się podobają studentom. I tak przynajmniej głosują, żebym mógł na następny rok też współpracować z Państwem.
jakie treści? Przede wszystkim subiektywnie opowiadam o tym, co moim zdaniem sprawdza się na rynku. Wydaje mi się, że dzisiaj, żeby coś zadziałało, trzeba być troszeczkę skrajnym. Trzeba mieć odwagę do tego, żeby próbować nowych rzeczy, czasami rezygnując chociażby z tych badań opinii i na każdym kroku czerpać praktyczną wiedzę. I w ten sposób postrzegam studia MBA i postrzegam studentów, którzy zawsze rozpoczynają zajęcia od pytań o praktyczną wiedzę i te zajęcia kończą. I jest to jedna z najciekawszych form przekazywania wiedzy, bo na studiach MBA są ludzie, którzy posiadają praktyczne problemy i oni z pomocą wykładowców chcą te problemy rozwiązać. Jest to duże wyzwanie, bo faktycznie przychodzą ludzie z różnych branż i wartość dodana tych zajęć nie polega tylko i wyłącznie na tym, że ja prowadzę wykład, tylko polega na tym, że ja dostarczam kontekst i ten kontekst pomaga ludziom zaangażowanym w różne branże, produkcję batonów, sprzedaż samochodów i różne kosmiczne rzeczy, znajdować nowe rozwiązania, które są później implementowane do firm. I wydaje mi się, że na ile szczerze zawsze rozmawiam ze studentami na temat ich oczekiwań, to oni tego właśnie pragną. Oni chcą mieć takie miejsce przez 4 semestry, gdzie ktoś dostarczy im kontekst i później na zasadach warsztatowych będą w stanie ten kontekst wdrożyć, przemyśleć, przedyskutować między sobą. I to mi się wydaje, że jest takie najciekawsze. W przypadku osób, które pracują w firmach i nie miały kontaktu z marketingiem, chcą dowiedzieć się czegoś na ten temat, albo osoby, które pracują w firmach na stanowiskach marketingowych i ktoś im tłumaczy takie podejście, jedno, drugie, opowiada o tym, co się sprawdziło lub nie. I wydaje mi się, że to jest największa przewaga konkurencyjna studiów WSH, nie tylko moich wykładów. Studenci mówią, tak, wybieramy WSH, wybieramy te studia MBA, bo ten kontekst tu jest i my czujemy, że możemy to wszystko wdrożyć. No pięknie powiedziane, bardzo dziękuję i absolutnie zgadzam się z Twoją opinią, że najcenniejszym zasobem jest właśnie możliwość poznania konkretnych narzędzi do rozwiązywania swoich problemów biznesowych i to rzeczywiście się u nas dzieje. Jest tak indywidualne podejście do naszych studentów, tak elastyczna relacja pomiędzy wykładowcami a uczestnikami i też uczestnikami wzajemnie, że ta wartość dodana w postaci konkretnych rozwiązań problemów, z którymi przychodzą uczestnicy, jest i jest ona bardzo cenna. I rzeczywiście z rozmów z wykładowcami bardzo często wynika, że wykładowcy starają się tak do tego podchodzić. Różny jest poziom studentów, niektórzy są rzeczywiście bardzo wyspecjalizowani w danej dziedzinie, a niektórzy są zupełnie laikami i teraz cała sztuka ze strony wykładowcy polega na tym, żeby każdy znalazł coś dla siebie i dlatego wykładowcy, widzę z tego, co opowiadasz, że ty doskonale się w tym sprawdzasz, potrafią każdemu dać to, po co przyszedł, tak? Jednemu właśnie pomóc rozwiązać jakiś skomplikowany problem, a drugiemu wyłożyć dane treści w sposób bardzo przystępny i podstawowy, tak żeby mógł to zrozumieć. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Super. To teraz kończymy transmisję, tak? Tak. Dziękuję. Hi there, my name is New. I am an international student at the University of Business in Wrocław. The university was founded in 1997 and since 2014 it has been an integral part of the Vistula Group. The university has a strict profile of business, so if you are interested in studying business-related fields, you are more than welcome to check it out. The mission of the Universities of Business in Wrocław is to provide you an educational platform for business close to practice in an international dimension at a high level. It all happens in these walls, so let's go and find out how it works and what you can benefit from studying there. Every student starts here, at the recruitment office.
Here you can apply for your studies, check the results, and enroll your courses. The universities offer includes the bachelor's, engineers, master's, and postgraduate studies, including renowned MBA studies. I wish you all the best with the recruitment. One thing that I love about the university is it is adapted to the needs of people with disabilities. Hi there, Mr. Wojciech. I guess you're the one who knows the best. That's right. The University of Business in Wrocław creates friendly conditions for people with disability. So I guess the building and the teaching tools are adjusted to your needs, right? That's right, and it's really helpful. Okay, so see you later, Mr. Wojciech. See you later. Off we go to Financial Service Center. This is the Financial Service Center. Here you can apply for the scholarship, pay the tuition fee, check your account history, or just simply ask for the invoice. Mrs. Agatha here is willing to help you with everything, and you can always count on her. Hi there, do you like reading? Because in the library, there are nearly 20,000 books for you to read, including more than 600 publications in English or other languages. Also, there are several dozens of subscriptions in Polish and foreign magazines. Impressive, right? And also, there are very cozy rooms for you to read. Last but not least, Mrs. Anita here, she will always be there for you to help whenever you need. So now let's move to the next chapter. At the moment, I'm showing you one of my favorite places in the university, the cafeteria. Right now, it's temporarily closed due to the pandemic, but before, it's filled with people and great atmosphere, along with amazing but affordable food and drink. You can just come down here during the lunch break and have some awesome time with your friends. Don't take my word for granted and just have a look. You will probably know this area very well because here we are at the career office. After getting a photo done, you can have it attached to your CV, and then the career office will help you with the opportunity to find internships and jobs. They even organize some trainings and courses for you to get ready in real life. Oh, good morning, Mrs. Farron. This is our Vice Dean, Mrs. Agnieszka Farron. Good morning. Remember, always ready to help. Thank you, Mrs. Farron. And speaking of Dean, let's go to the deanery. Here it is, one of the most important places for our students, and we spend a lot of time here but to get as much information and things done as possible. 99% of our matters are being forwarded here. So, let's just get in whenever you need any information about application, forms, or certificate to get the ID cards done, or just ask about some news or announcement, or just to solve some problems and difficulties that you're having. See the word they say, and I did! Thanks to Erasmus, many of our students had a chance to study abroad, to meet new people, explore new culture, and broaden their horizon. Miss Polina here, she knows everything about Erasmus, so don't hesitate to give her any questions. Yeah, that's right. So can I ask you a question? Sure. According to the program, how many countries can I visit? So you can visit 27 countries from European Union. We have like more than 45 agreements with the universities. And the most popular directions are Portugal, Italy, Sweden, Norway. What all you have to do, you have to just pick up the country, write me an email and go for an adventure. That sounds really great, and thank you for your answer. Thank you. This is one of the 6 computer classes in our university. Here you can learn about programming, graphic and design, and languages as well. But please remember, don't switch the cables between the computers because it drives our IT specialists crazy. There are many classrooms in this building, but not all look the same. For example, here is my personal favorite place of the school. Well, as you can see, it's really cozy in here. The room is created for the workshops, design thinking courses, and also other creative activities. So be sure to check it out. And here is the main classroom, and actually there's a class going on. That is the professor. Dzień dobry, professor. And those are the students. Well, as you can see, this is an online class. Well, the school already adapted efficiently and fast to this new reality, so learning online became regular during this pandemic. Right now, I'm at the rector's office, and here is our rector. Good morning.
Isn't it amazing? I'm sitting with the rector. At most schools, you wouldn't even have a chance to see the rector, but not here at our university. Well, you can have the application form online and have a breakfast with him, and have your problem solved by him personally. And done. I'm here for you. It all starts and finishes here, our assembly hall. Here you can take part in the inauguration of the school year or your graduation. Some other important activities are also occurred here as well, such as conference or business meeting, so be sure to participate in these events. Did you enjoy the walk? Because I certainly did. I hope to see you really soon at our university. Now, if you have any doubts or questions, don't hesitate to go to the website and check the information. Now I'm off to my colleagues, and it was a really pleasure to meet you guys. Hi, how are you? Thanks, fine. Ja tak naprawdę mogę tylko wystawić laurkę, jeżeli chodzi o studia MBA. Studia MBA wniosły w moje życie zawodowe od 23 lat związane z administracją samorządową ogromny zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej. Myślę, że z jednej strony ugruntowały moją wiedzę w wielu obszarach zarządzania, z drugiej strony wniosły takie nowe spojrzenie na pewne aspekty funkcjonowania administracji publicznej w oparciu o najnowsze standardy związane chociażby z modelem governance. Warto inwestować w siebie przez całe życie. Tutaj na tej uczelni na pewno usystematyzujemy naszą wiedzę, jak i dowiemy się czegoś nowego. Warto inwestować i warto właśnie zrobić to tutaj na tej uczelni w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, a szczególnie studia MBA, kierunek administracja publiczna, to jest to. Te studia wniosły wiele do mojego życia. Nakazały, pokazały i kształtowały mój pogląd na to, jak funkcjonuje administracja publiczna i wiele tych informacji, jakie uzyskałem tutaj, na tej uczelni, wniosłem do swojego zakładu pracy. W Wyższej Szkole Handlowej pracują wspaniali wykładowcy. To olbrzymia wartość dodana tej uczelni. Jestem szczęśliwy, że mogłem spotkać na swojej drodze uczelnianej, na studiach tak wspaniałych wykładowców. Bardzo się cieszę, że te studia w większości były stacjonarne, bo to dopiero jest ten smaczek. Poznałem wspaniałych ludzi z różnych środowisk. Kadra naukowa na uczelni bardzo interesujące zajęcia prowadziła z nami. Pozwoliła na rozszerzenie moich horyzontów, które dotychczas skupiały się na administracji lokalnej, natomiast rozmawialiśmy o polityce europejskiej, rozmawialiśmy o różnych innych ciekawych tematach dotyczących polityki. Jestem bardzo zadowolony i polecam. Ja oczywiście się w 100% podpisuję pod wszystkim, co powiedziała koleżanka, bo jakby spektrum spraw, których dotknęła, jest bardzo szerokie i to jest w 100% prawda. Ja bym tylko powiedziała jedną rzecz. Bardzo ważna rzecz dla pracowników z administracji publicznej, pracujących kilkanaście, kilkadziesiąt lat, przychodzi zmęczenie, przychodzi brak motywacji, przychodzi pewien taki moment wypalenia. Polecam, bo tutaj przychodząc nabieramy wiatru w żagle. Wybór studiów MBA w administracji publicznej w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to jest bardzo dobry wybór, ponieważ studia te są kierowane zarówno do teoretyków, jak i praktyków. W naszej grupie były osoby, które rozpoczynały przygodę z administracją, jak również doświadczeni samorządowcy. Bardzo duża wartość dodana, która wynika z przedmiotów, które były na studiach omawiane. Nie ma przypadkowości. Są to przedmioty, które dodały nam dodatkowej wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Same kontakty z innymi studentami też wniosły bardzo dużo w naszą działalność zawodową, a bardzo dużą wartością są wykładowcy, którzy są wykładowcami na najwyższym poziomie. Mają ogromną wiedzę, którą potrafią przekazać w niesamowity sposób i studia pomagają nie tylko funkcjonować w administracji i w samorządzie, ale również dobrze zarządzać w administracji publicznej.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej rozmowie w ramach wywiadów WSH. Moim dzisiejszym gościem jest dr Aneta Szymańska, profesor Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Witam serdecznie. Witam serdecznie. I szanowni Państwo, Pani doktor jest dyrektorem naszych studiów MBA oraz studiów podyplomowych i to będzie naszym dzisiejszym tematem rozmowy. Więc Pani dyrektor, studia MBA to propozycja dla osób, które chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, menedżerskich, podnoszenie generalnie swoich kwalifikacji zawodowych. Jakie konkretne korzyści tak naprawdę dają te studia MBA, te prestiżowe studia dla uczestników tych studiów? Tak, rzeczywiście słusznie Pan zaznaczył, że to są prestiżowe studia. To są studia elitarne, które skierowane są do członków kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla. I można powiedzieć, że są gwarancją pozyskania poświadczenia, zdobycia najnowszej wiedzy w zakresie zarządzania strategicznego, w zakresie przywództwa, a także umiejętności i kompetencji menedżerskich, które są wymagane na wyższych stanowiskach w biznesie. Czyli taki absolwent studiów MBA jest odpowiednią osobą do tego, aby zasiadać w radach nadzorczych, aby zajmować najwyższe stanowiska w organizacjach. Tutaj już troszeczkę Pani powiedziała, wyprzedzając moje kolejne pytanie, ponieważ no, te studia oprócz właśnie tego prestiżu i tej wiedzy dają tą niesamowitą możliwość zasiadania w spółkach, w radach nadzorczych, w tego typu, obejmowanie tego typu stanowisk. I czy oprócz tego właśnie te studia dają jeszcze jakieś inne korzyści absolwentom? Te studia dają olbrzymie korzyści absolwentom, ponieważ oprócz tej wspomnianej, ogromnej, najnowszej, usystematyzowanej wiedzy i praktycznych kwalifikacji, które nabywają studenci w czasie studiów, z pewnością uczą się oni od najlepszych, ponieważ ta wiedza ekspercka jest czymś, co odgrywa ogromne znaczenie, jeśli chodzi o jakość oferowanego programu. Na naszych studiach wykładają eksperci, praktycy biznesu z wieloletnim doświadczeniem w różnych rodzajach biznesu. Jeśli to są polscy praktycy, to mają oni też duże doświadczenie międzynarodowe. I w związku z tym uczenie się od najlepszych to jest właśnie ta wartość dodana do tych studiów. Z pewnością przewaga praktyki nad teorią. To jest kolejny atut tych studiów. Skupianie się na pracy zespołowej, budowanie relacji. Również, tak dzisiaj popularne słowo, klucz, networking. Tutaj rzeczywiście działa to fantastycznie, ponieważ studenci nawiązują wspaniałe relacje w czasie studiów, niesamowicie się integrują. Atmosfera na studiach w ogóle jest fantastyczna i studenci bardzo lubią do nas przychodzić. Na przykład w dobie pandemii, kiedy zajęcia odbywały się online, my w małych grupach zajęcia praktyczne naszym studentom MBA organizujemy na miejscu w uczelni, ponieważ oni tego chcą, ponieważ oni potrzebują tych kontaktów, tych wzajemnych relacji i uczą się także od siebie. Uczą się nie tylko od wykładowcy, który ma ogromną wiedzę, ale czasami niektórzy uczestnicy studiów mogą się też podzielić fantastyczną wiedzą w danej dziedzinie, w której są ekspertami. Myślę, że to są te takie najważniejsze atuty. Oprócz tego oczywiście partner zagraniczny. Naszym partnerem zagranicznym jest HHL, Leipzig Graduate School of Management. Jest to uczelnia, jedna z najlepszych trzech w Niemczech, top 3 in Germany. I została też uznana za #1 Entrepreneurial University in Germany. Pod względem płac dla absolwentów również jest numer 1 w Niemczech, a numer 2 w Europie. My czerpiemy z nich wzorce. Staramy się stosować ich standardy. To jest pierwsza uczelnia, która otrzymała w 2004 roku akredytację AACSB. Ma również akredytację Aquin. Uczelnia ta w ogóle powstała w roku 1898, więc ma ogromną tradycję i uznawana jest za jedną z najlepszych szkół biznesowych w Europie. Wykładowcy z HHL-u
przyjeżdżają do nas bardzo chętnie, żeby uczyć naszych studentów i ponad połowa zajęć realizowana jest właśnie przez tych niemieckich wykładowców, którzy nie tylko są wykładowcami, ale są też praktykami biznesu, ponieważ wszyscy z nich albo mają swoje biznesy, albo pracują w jakichś firmach konsultingowych, więc właśnie to dzielenie się praktyką biznesową, przerabianie konkretnej informacji na bazie różnych studiów, przypadków. To jest najcenniejsze w tych studiach. No i właśnie ta wymiana wiedzy, dzielenie się doświadczeniem, myślę, że to są największe atuty. Jeśli chodzi o wpływ i jakość kształcenia na tych studiach MBA, no to wspomniała już Pani o szerokiej kadrze dydaktycznej, o wykładowcach, o praktykach biznesu. Jakie inne czynniki jeszcze wpływają właśnie na tą wyjątkowość tych studiów? Myślę, że właśnie ten zagraniczny partner, o którym już wspomniałam, ponieważ nasz program wywodzi się z programu, który jest realizowany jako kurykulum w HHL-u i ten program jest cały czas uaktualniany w oparciu o to, jakie są zmieniające się szybko trendy w otoczeniu. Natomiast ta wiedza ekspercka rzeczywiście jest kolejnym elementem, który świadczy o wysokiej jakości studiów, a tutaj muszę powiedzieć, że zostaliśmy uznani przez ranking perspektywy, nasze studia International MBA, jako drugie w Polsce pod względem jakości kadry dydaktycznej. Jesteśmy zaraz po SGH. Na ponad 40 programów w Polsce, więc myślę, że to jest ogromne wyróżnienie, a pod względem jakości studentów uzyskaliśmy wysokie 6. miejsce w Polsce. Więc myślę, że te fakty świadczą same za siebie. Oprócz tego zdecydowanie akredytacje i certyfikaty międzynarodowe. My jesteśmy członkiem CIMANA, członkiem AACSB, członkiem AMBA, a rok temu, w maju, uzyskaliśmy jako uczelnia międzynarodową akredytację CIMAN, która to podnosi bardzo prestiż i rangę naszej uczelni jako oferenta studiów MBA, bo uzyskaliśmy tą akredytację jako 10. uczelnia w Polsce i 33. na całym świecie, więc myślę, że to jest ogromne wyróżnienie i to też podnosi rangę naszych studiów, a kandydaci coraz częściej zwracają na to uwagę. Tak wynika z moich obserwacji. Właśnie, przechodząc teraz od ekspertów, od naszych studiów do tych kandydatów, czy dla studentów są stawiane jakieś specjalne wymagania, żeby zapisać się na te studia? No i oczywiście, do kogo skierowana jest ta oferta? Oferta jest skierowana do ludzi biznesu, tak mogę powiedzieć. Do osób, które chcą rozwijać się, czują taki niedosyt, chcą pogłębić swoją wiedzę. Być może skończyły studia w latach 80. czy 90. i mają taki niedosyt tej najnowszej wiedzy. I takie studia MBA to jest doskonałe rozwiązanie na właśnie niedosyt wiedzy i umiejętności praktycznych. To są studia skierowane dla osób, które chcą coś zmienić w swoim życiu, które chcą awansować, chcą zmienić pracę, chcą pracować nad sobą, nad swoim wewnętrznym rozwojem, potrzebują czegoś więcej niż dotychczas, bo chcą być lepsi, chcą się doskonalić. Jeśli chodzi o wymagania co do kandydatów, to można powiedzieć, że takie studia teoretycznie są dostępne dla zwykłego Kowalskiego, który ma ukończone studia 1. bądź też 2. stopnia, ponieważ studia MBA nie są skierowane tylko dla absolwentów studiów ekonomicznych. Wręcz przeciwnie, mamy na tych studiach i inżynierów, i prawników, i informatyków, i specjalistów PR, i nawet urzędników. Więc im bardziej różne to wykształcenie naszych studentów, tym lepiej, ponieważ wtedy następuje ta wymiana wiedzy i spojrzeń z różnych branż, z różnych dziedzin. I to jest właśnie niesamowicie ciekawe. Wymogiem właściwie, jeśli chodzi o studia magisterskie MBA, jest to, że trzeba mieć co najmniej 2-letnie
doświadczenie, najlepiej na stanowisku menedżerskim. Natomiast na te pozostałe studia specjalistyczne MBA nie wymagamy takiego doświadczenia, więc jeśli ktoś chce się przebranżowić, zdobyć jakieś nowe kwalifikacje, czy nawet zdobyć jakiś nowy zawód, czy zmienić w ogóle branżę, może zapisać się na takie studia, jak na przykład MBA Lean Management albo MBA Robotyzacja procesów biznesowych, bardzo na czasie kierunki, i zupełnie zmienić swoją pozycję na rynku pracy w ciągu 2 semestrów, bo takie studia trwają 2 semestry. Tu Pani już wspomniała o 2 kierunkach studiów podyplomowych MBA, były wspomniane również studia magisterskie. Właśnie, jakie te kierunki oferuje nasza uczelnia, bo są to i podyplomowe, i magisterskie, więc tutaj mogła teraz się Pani podzielić z nami tą wiedzą. Oczywiście. Przede wszystkim naszym flagowym produktem są magisterskie 2-letnie studia International i Executive. To są te studia, które są realizowane we współpracy z HHL. W języku angielskim one się nazywają International, a w języku polskim Executive. To są te same programy, tylko na tym angielskim programie wykładowcami są ci wykładowcy z HHL-u, czy też z różnych innych zagranicznych uczelni partnerskich, a na tej wersji polskiej siłą rzeczy to są polscy eksperci, praktycy z biznesu z bardzo dużym doświadczeniem. Ja zapraszam samych praktyków praktycznie w 100%. Natomiast, a jeszcze muszę powiedzieć o wyróżnieniach, jakie te studia uzyskały, ponieważ w rankingu programów MBA Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum nasze studia MBA jako specjalność na kierunku zarządzanie uzyskały znak jakości studia z przyszłością według rankingu Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Natomiast w tym rankingu forum uzyskaliśmy kilka wysokich klas, mianowicie uzyskaliśmy standard jakości na poziomie klasy profesjonalnej dla studiów Executive MBA, profesjonalnej plus, a dla International MBA profesjonalnej. Więc myślę, że te wyróżniki, certyfikaty są bardzo dobrym takim elementem wspierającym wysoką pozycję naszych studiów. Oprócz tych studiów 2-letnich magisterskich oferujemy również kilkanaście w zasadzie, bo nasza oferta jest bardzo bogata. Mamy w ofercie aż 15 studiów MBA, z których 5 odbywa się w języku angielskim, 4 online, a 3 w wersji hybrydowej. I wracając do tej wersji studiów podyplomowych, rocznych, 2-semestralnych, to są studia MBA specjalistyczne. I to są studia, na kanwie których również mamy osiągnięcia, na przykład MBA w administracji publicznej osiągnęły status klasy standardowej, a MBA Lean Management uzyskały klasę profesjonalną właśnie w wspomnianym rankingu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum. Takie studia podyplomowe, 2-semestralne są bardzo pogłębione. W przeciwieństwie do tych magisterskich International Executive, które są studiami na poziomie ogólnym, gdzie mamy całą gamę przedmiotów dotyczących tego, tam jest właściwie wszystko, co powinien wiedzieć menedżer pracujący w dzisiejszej globalnej korporacji, czyli i te przedmioty twarde i miękkie, warsztaty, symulacje, gry biznesowe i tak dalej, czyli i finanse, i statystyka, i metody badawcze, zarządzanie kapitałem ludzkim, marketing, zarządzanie strategiczne, rachunkowość zarządcza, też te miękkie umiejętności, negocjacje, coaching w biznesie czy komunikacja interpersonalna. To wszystko mieści się w tym programie studiów 2-letnich, które obejmują ponad 540 godzin bardzo interaktywnych zajęć w formie prezentacji, case studies, symulacji biznesowych, dyskusji, prezentacji multimedialnych, z pracy zespołowej, więc to wszystko odbywa się na zasadzie takiej, że nie mamy podziału, że teraz jest wykład, a teraz są ćwiczenia, tylko cały czas staramy się przeplatać te formy, żeby one sprawiały taki bardzo dynamiczny charakter zajęć i żeby miały taką formę bardzo interaktywną.
Także dzieje się bardzo dużo na zajęciach i studenci generalnie bardzo lubią do nas przyjeżdżać na zajęcia. Tak samo lubią do nas przyjeżdżać wykładowcy z HHL-u. Od wielu lat z wielką sympatią przyjeżdżają tutaj na weekend, żeby odwiedzić nasze piękne miasto, oprócz tego, że dzielą się swoją ogromną wiedzą z naszymi studentami. Oprócz oferty właśnie tych studiów Executive International mamy również kilkanaście programów. Okay, so good afternoon, everyone. I hope you have had a good lunch and that you're going to equally enjoy our afternoon session with Professor Dr. Alexander Lachman, who is Professor of Mergers and Acquisitions at HHA Leipzig Graduate School of Management and Academic Director IFU at the Institute of Family Firms and Entrepreneurial Succession. Also an active member of the European Financial Management Association and the European Accounting Association. With great experience in the background of finance, risk management, Alexander is also our teacher at our international MBA program of risk management. So thank you very much for coming here, and the floor is yours. Thank you very much for this nice introduction. And now, good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon for those who joined us online. And we will have a small, let's say, a very short and brief introduction about the finance perspective on entrepreneurial ecosystems. I have first one question to you. Why is finance so important for an entrepreneurial ecosystem? Any idea? Or funds, cash, however you would like to call it, dry powder. Yes? Okay, so you say money is opening doors. Okay, fine, yes. What else? Right, funding is the main issue of starting a business. There are many sentences or let's say wise words around the financing industry, bad ones, good ones, specifically when it comes down to startups and entrepreneurial ecosystems. I heard once a saying that said, okay, well, you may light up a small campfire, however, you need some fuel to really light a blaze. And that's what's all about. So let's start directly with the finance perspective. We have many discussions in Europe, in the EU, about this whole private equity industry. Some politicians said many bad words about the private equity industry, where venture capital firms are one part of. But here's one who said, okay, we would, from Lakestar, one of the heads, he said, okay, we would have other discussions if, however, we've invested in Google, Amazon, and so on so far and had huge returns over the last 20 years. So I would like to start with some fundamentals. Some fundamentals you probably heard of. Then give a small market glimpse. What I will do here is about the German startup market, because since you should look on the one in Breslau and Wrocław, here I'm giving a market glimpse on Germany, what is there the problem, then compare it against the US and make comparisons internationally about where we see the big funding spikes, where we see the big unicorns coming from, and so on and so far. And at the end, I give an outlook about entrepreneurial ecosystems, what fuels a good ecosystem, and where is the so-called vicious circle. So let's start. Fundamentals, the importance of VC, some key terms. So some key terms when I talk about investments, I mean investments in the fund, I mean investments into a specific firm. So I use both finally interchangeably. Funding is, let's say, that we provide equity in a startup.
M&A comprises all terms about M&A, meaning that it could be a building strategy that I include more startups together and so on and so far. And IPO, the initial public offering, which is, let's say, what every startup aims at. Finally, at the end, going to a public market, having an initial public offering, and then selling some of the shares to gain back some of the efforts taken via money. Investments I would like to describe as venture capital, the standard venture capital, meaning that there's a huge fund that invests into a startup. Then we have angel investors. What is an angel investor? Yes, please. Right, so it's a former entrepreneur or high net wealth individual who invests his money, finally directly this private money, into a startup. Yes, something to add? Okay, perfect. Then we have, or let's say this came up in the 2015s quite often, crowdfunding. Crowdfunding that many finally fund a startup. Is it that common? What do you think? Right, so crowdfunding really depends on the business model, what they aim at, whether they would like to grow organically without any outside capital. The problem is the crowdfunding is you have so many different investors inside, and then you cannot really attract big venture capitalists or private equity firms. They don't like it. What they do then, if they would like to invest in this specific startup, they try to squeeze out the crowdfunders. Yeah? Meaning that they squeeze them out and say, please sell all your shares to us. But then there's that one negotiates with many, and this is usually a huge of a burden. Okay. So what we talk about is when we talk about the financing. Here I show you finally the typical funding cycle of a startup. It usually starts with a seed investment, meaning that you start with nothing, you have some seed investors, which could be your friends and your family, it could be an angel investor, it could be even an incubator that invests in your business idea. Awards and grants and so on. Maybe on awards and grants later a little bit. You see here finally the loss zone. This is usually where you are deep, and the loss is where you start to invest, where you start to build up your business. Then you usually turn to, when you founded your corporation, to a venture capitalist, try to convince them so that they invest a certain amount of money, maybe with some milestones attached, where they keep on investing in your corporation, include more venture capitalists, and so on. In the later stage, usually this turns to the more, let's say, mature fundings, the private equity, here shortened as PE, and then hopefully at the end, that it's either sold this business to another one, to a strategic investor, that you do an IPO, which is usually preferred, or even go from one private equity fund to another one. So-called secondary buyouts. But today we concentrate on venture capital as one of, let's say, the problems and the diamonds within every entrepreneurial ecosystem. So what are the basics of a venture capital firm? I've seen many build up. Dominic and I actually consulted one that has been built up in our spin lab in Leipzig, the accelerator of HHL. It starts usually that you try to convince so-called investors and later on limited partners to invest in your fund. They commit or agree on investing a certain amount in your fund, and then this fund is usually run by the so-called general partners or a corporate big private equity firm, and they manage it and receive, therefore, so-called management fee. Then this venture capital fund invests into specific startups, which are then called portfolio companies.
After a certain time, those portfolio companies are sold. We will see later on which is the time frame, and usually over on sale to other investors or with an IPO. And then you start this whole circle all over again after the limited partners and general partners have been compensated for taking over the risk. So what is a VC? A VC is a financial intermediary. Yeah? It invests only in private companies, a venture capitalist, so in a startup, in a limited usually. Yeah? It takes usually an active role. Active role is that they help the startup team to build up their business. A VC's primary goal is to maximize its financial return, nothing else. This is their aim, and that's good so. And they invest to fund the internal growth of those startups. This active role, question to you. We have a lot of VCs in Europe. Some are funded by the government and some are, let's say, private venture capital firms. So from big PEs, they're venture capital arms. What do you think? Which of those constructs takes over a more active role? The one funded by the government or the EU or the private ones? Why? Private, right. Because they have an own interest in the success of the company, because they have liabilities with their LPs to make returns. So they're interested in their success, and they then also try to influence the success. Right, the private ones are more active because they are really interested in this characteristic D, maximize its financial returns. The managers have really the ambition to create the financial return because obviously their payments depend later on the financial return. With a government-backed VC, it's a complete different story. Yes, they get some return participation, but not as high as in the private sector. And they are sometimes not even liable about what they are doing. If an investment doesn't work, it simply doesn't work. All fine. We write it down, it's done. Okay, so here what is the funding cycle or the cycle of VC funds? Usually it lasts around 10 years. With 10 years, sometimes a little bit longer. It starts with a so-called, we call for funds, a so-called commitment period. This is where you at the beginning you raise the money, the LPs to provide a certain amount of capital, the so-called committed capital. It's first simply written on the paper. They have not yet wire transferred the money. And then during the commitment period, they start to invest into the startups. And then always when they need money, they call the capital from their investors. Why you don't call for the capital directly at the beginning? Why? So you mean the investors, the LPs, so to say, but they are committed with a contract? No, but why you would not as fund directly call at the beginning when you start for all the funds that are committed to be invested? As you have the problem of an investment, finally, you have cash lying around, might be even having a negative return on the money market. You are definitely then under a so-called investment pressure. And last but not least, your investors would ask you, what are you doing with this money when it's lying around? And here it comes back to you. The investors have, during this time,
better opportunities to invest. Okay, then after finally every capital has been called and the fund is fully invested, hopefully, we have the so-called management period where they build up the startups, really force them to grow, and then and even reinvest over different investment stages. And at the end, when the fund expires, start to sell their shares in the specific startups. What do you earn? You have a management fee. What is usually the magnitude that the management of the venture capital fund gets? How much? 1, 2, yes? 2%? 1.5 to 2%, sometimes even more. It depends on the fund size. Yeah? This is a problem with small funds. The smaller the funds get in magnitude, finally, yeah? The higher usually the management fee in terms of percentage number, yeah? Which makes small funds unattractive, usually for investors. And they get so-called carry, carried interest and exit proceeds. What is meant by this carry, the so-called carry? Right, this is part of the return after you sell your investments after a so-called hurdle rate, which is finally, which is given to the LP, so to say. You wanted to add something? Right, so after you have reached a certain minimum return, then your carry is what you get on top, finally, that you achieve for the overall investors, some part of it. But there are many, many ways how to structure a carry. Yeah? There are even absolute amounts and so on and so forth. And to really, let's say, motivate your team in a venture capital firm, you have usually insight for specific investment, not for the overall fund. For one specific investment, already absolute numbers fixed that they get when they sell it over a certain price. And there's then, let's say, a good friend of mine told me, well, actually, only this one investment that I've made, or only this one thing that I've made is, let's say, paying the shoes for my children for the next 40 years. Yeah? So, and that was, let's say, terms of very small amount that he said. Yeah? Okay. So let's look at the market. At the market, so the recent numbers over the last years that we see for Germany, so you see here the last numbers from 2021, obviously, because they came out this year. So what do we see as trends in Germany in the startup market? Yeah, let us start. Once you've made it to the top, you usually stay at the top. This is one thing. You can read it finally in the EY Startup Monitor, for instance, a wonderful piece of paper always on Germany. And we see that we have in the top 100 startups received already 25.3 billion accumulated. We see that we see more investment in mature startups over the recent years because they're growing more and more. And what we see is that Berlin and Munich are these startup hubs currently in Germany. If you go through it's a wonderful piece of exercise what you can do. Go to this Ernst & Young Startup Monitor for Germany and download the papers for the last 12 years. You see a complete change of the entrepreneurial ecosystem. Berlin in 2010-ish was a very, very small spot. I want to add to what Dominic said before. What did the city of Berlin do to get more startups? In the 2010-ish. What did they do?
At this time, there were not that big venture capitalists there. What did the city of Berlin do? If you found your startup here, we give you 50K. Very simple. And some may survive. Very simple. That's what they did over their so-called investment bank. Okay, in 2010-ish, you saw there still Leipzig. Let's continue, but some facts and figures. The number of venture capital finance companies in Germany is decreasing over time. You can even do this within regression, and you see that it slowly gets downwards. The absolute number of venture capital investments. But what you see is that the total volume invested is strongly increasing. We see a huge amount invested in 2021. You see here it's more than doubled. Yeah? So this is a wonderful thing for Germany. However, the ticket sizes remain very, very small. Very small ticket sizes, usually that you align between 500K to 2 million euros. This is, let's say, the standard thing, and smaller ones with just 150K in 2021. And we see that venture capital is not the main funding source of startups in Germany. Usually, government funding, own savings, friends and families, business angels, and so on, and then after this, venture capital. Why do you think this is the case? Yes, please. Okay, right. What else to add? If you have so much government funding, then it's quite hard even for venture capitalists to compete. This is another misery that you see currently in the German ecosystem. Okay, one of my most loved statements from one of the Zamba brothers is, for a company, you need an idea, a founder, and capital. We cannot replace a lack of capital with greater smartness. This is a very clear statement. You cannot outsmart, as a startup, a lack of capital. Impossible. Even if we directly compare Germany against our direct neighbors in Europe, we see that, let's say, venture capital is not so important, the venture capital activity. I mean, if you compare it with others that are rather smaller as us, it's kind of interesting to see this. In terms of GDP. So standardized over GDP, so this is a valid number, a percentage number that you see in here. Okay, yes? Of the United States, we come later to it. United States is, and we will see that United States, without forestalling, has been very, very good, but changes drastically as well. Yes.
So the difference between government funds and between venture capital funds. Yeah? If I would like to burn a fire, really, and blaze it, yeah? And I have the option to take diesel or standard gas or even kerosene, which one would I take? If it should really blaze up. Diesel? I would kill the fire. That's government funding. Gasoline is, let's say, maybe VCs backed by governments. And kerosene, so which airplanes use, which is burning quite hot, is usually the private equity firm, the really private venture capitalist. The problem is here with the incentive. If you have as an GP, as a management of a venture capital, the incentive in your contract to really push your investments further, you will more actively help them and really push them. Give them your network because you have the incentive. If there's no incentive for you, and let's say even half of the money is coming from the government, and it doesn't matter what you do with it, there's no active management of your investment. Okay, if we look at, say, finally the financing routes, and especially large ones and unicorn investments, we see that there are many, many different VCs, and only one is from Germany. The others are coming just from the Anglo-Saxonian world, US and UK. Okay, benchmarking the US. What does the American startup VC market looks like? Direct question to you. Better as the German one? Huh? Larger, yes, obviously. Yeah. Yes, right. It's one of the biggest by far, right? Yeah. Okay, let's have a deep dive. Almost 50% of the unicorns worldwide come from North America. Fact. So unicorns are not that rare. Yes, they are quite rare in Germany. We see a lot of mega funds there. Yeah? So we have so many mega funds because after the financial crisis, what we saw is that there have been a tremendous amount invested of private capital, of high net worth individuals into the VC market. Because this was, let's say, their option how they could make money and return, which is, let's say, still positive, and not the standard S&P 500 investment. And we saw already only in 2020 alone 102 unicorn exits, meaning that a venture capital firm made an exit, whether it was an IPO or handing it to another investor. Let me directly go to the next slide. Facts and figures again. Distribution of unicorns worldwide. If I would have shown you the picture 5 years ago, there would be just North America. Now in the first place, it's Asia. Obviously, Asia is a huge market. It's not only China, it's not only India, it's all together. And all the rest, tiger states. Then it comes North America, and afterwards, Europe. So you see here still one of the biggest places is North America. The value of venture capital investments in the United States has significantly increased from 2020 to 2021. It doubled. And these are not million, as in Germany. As it's billion.
You ask finally whether it's sustainable with regards to, we had a pandemic from 2020 to 2021 and so on and so far. Partially I would agree, we will probably see this year how much is left over of it. Yeah? But you can say that this pandemic was an accelerator of certain business models. Yeah? Where they saw, okay, I can really do this in the digital world, but I cannot do that. And so they used it finally as a kind of pressuring point for the investments. And it was finally a pressuring point where a lot of investments have been closed, even though they were VC-backed in the fund, and said, okay, doesn't make any sense for the next, let's say, uncertain times. I will say it will probably remain quite stable in 2022, because in the current inflation situation, and equity investments usually, if you call it so, are kind of inflation protected in a way. So you'll probably see there that it remains stable. Okay, and you see that the number of venture-backed IPOs has increased as well in the pandemic, quite drastically. We see an increase in mega deals. What is a mega deal? Which one do you have in mind for the last 2 years? In the US? Yes. For example, Facebook buying WhatsApp. Over the last years, right? This would be one mega deal. Yeah? And so you have so many mega deals that you can look in the whole industry. Yeah? This is one example. This is finally a strategic investor buys a VC-backed corporation. Okay, now let's come to entrepreneurial ecosystems. I can already say that what Dominic lined out, those 8 factors are quite important. I will write them a little bit differently because we in finance have a different perspective on the world, and therefore I will put them simply in 5 points. Location, entrepreneurial recycling, we heard this already while Dominic was speaking. Culture, finance, and service providers. So this is finally, if we look on the quick literature review from a financial perspective, what you see there. It's a little bit different framed, however, it's almost equivalent. Let's go to finance. You need, in every entrepreneurial ecosystem, if you start, a critical mass of seed and angel investors. A critical mass, meaning that they're available, that you are able to meet them at certain evening events where you go. And obviously, they should have a good network to the big venture capitalists. In Berlin, this finally has crystallized that they have so many places where they meet together and so on and so forth. I remember that EY, who started with this startup monitor, started this already in 2009, 2010, that they simply had in their new offices every month an evening where they connected startups with possible seed investors, business angels, and venture capitalists. And all the big names were coming there because EY was inviting. That was the time when Berlin was not such a good startup place. Why is it so important if you want to have a good startup place, a good entrepreneurial ecosystem? As Zamva, one of the Zamva brothers, already lined out, if you have an absence, wherever you start this vicious circle, I will start simply at one point, absence of major investors, meaning of no big venture capitalists, means that you have too few large VC funds, meaning not enough dry powder to be invested. You have startups that are undercapitalized,
I have not put here an arrow, which what would happen is, usually, is if you have too few large VC funds, a lot of good startups ideas simply go to other places, to other ecosystems where they see the big venture capitalists flying around. That's why you see spots, Munich and Berlin. Startups, teams are simply leaving other locations to go there. If your startups are undercapitalized, you have too few successful startups and lighthouse exits. What is a lighthouse exit? Like Google, like Facebook, like all those things, like Amazon. And you've managed to have in your entrepreneurial ecosystem one of those lighthouse exits, then the awareness increases for your place and the venture capitalists are coming from everywhere. So what can you do? You can do a lot of things. You can say, okay, I have publicly funded VCs as substitute fuel. We've already outlined what this may mean. You can make that startups are investor ready. So meaning that you turn from the missing funds to very smart things. This is how Berlin started to do smart things, having a very small entrepreneurial ecosystem. Someone knows the factory in Berlin? Never been there? The factory in Berlin-Kreuzberg, let's say finally the spot where the first big startup place in Berlin started, years ago. And they came up with a very, very small ecosystem around it. Now they have the factory 2.0, so they've increased it and so on and so far. So this was finally kind of there, preparing the startups, being ready for the investors. So if they gain a big fund that visits Berlin, that they would convince easily those investors to keep them there. Yeah? It was about convincing possible investors that this is a wonderful startup hub. Entrepreneurial recycling, we heard this already. What was it again? After a lighthouse exit, what happens? Right. What we see is of a lot of entrepreneurs, after they made an exit from their investment, they become so-called serial entrepreneurs, meaning that they invest their money in new startups, that they help them grow. And this is entrepreneurial recycling, finally taking your proceeds from your former investment, putting it again into a new idea, business idea. So this is finally one of the fueling strategies for an early stage investment. And there you see finally what is at the end the circle, how it should look like. This would be the perfect world where we have successful entrepreneurs, we have VCs located where that they provide support, we have new young entrepreneurs, a vivid community, so to say, and so on. And this obviously accelerates quite easily. The vicious circle is specifically if you have good ideas, smart people dropping out of your universities. However, this one is missing. Then convincing VCs that you are a good place to be is quite hard. So this as a small input finally for the financial perspective. Have any questions? For you online or for you offline? Any questions regarding this financial perspective? To push the VC funding, you have to have, if you would compare it to Silicon Valley or to Tel Aviv, what was one of the accelerators there? Huh?
Smart people that have a lot of know-how, that are research interested, right? You have good institutions that do this, and then where came the original budget from in the US as well as in Tel Aviv? Military industry, because they need obviously a lot of inventions. Yeah? So wherever this comes from, it does not mean military, it could be something else. It could be, for instance, medical stuff. However, you need at the beginning always this lighting up the fire, the campfire. Yeah? If you light it up and you have some smart ideas and you really push your people to stay here, as Berlin did it with just giving out 50K for every founder, so that they stay and not go to Munich. Really, this was the problem. Then you may attract venture capitalists that come, and if they see that you have good startups in your ecosystem, they stay and come back. And this is what I would recommend for Germany at all, finally, doing this on a broad range. Yes, please. Yes, it is government funding, but if you take this money, let's say first, in a way, not trying to be a VC. With the 50K, they simply gave people for an idea money, and this was finally what they used over the 1-year invention period for their living. Yeah, so you gave them free time finally so that they could start their business up. It's a little bit different as in VC. A state-backed VC is usually very, how should I put it, they give you private equity, so to say, or state-owned equity, however, still get on your nerves, but not with, let's say, in a kind of active, proactive way. I could take you once to one of the funding rounds from a state-backed VC in Germany. That's wonderful. Okay, you had a question as well, yes? Okay. It depends which corporation is doing this. Yeah? For which one are you working with, if I may ask? No industry focus, but I also recognize in interviews that it's quite different regarding the industry, because sometimes the market entry barriers are way higher than for other industries, and that is, for example, one factor that mainly market entry barriers is a huge problem there, because then one big corporation, one blue chip corporation is comparing against each other. Yeah? And if Deutsche Telekom says, well, for us it worked quite well, their market entry for online business is quite small in contrast to, let's say, BASF being a chemical giant. Yeah? So this is one factor, and another factor is obviously how corporate venture capital, how flexible it is. What do I mean by this? If you have a new kind of whatever team, however you form it, in your corporation or outside your corporation, if you at the beginning says, okay, well, here's my corporate venture capital for you, take it. However, to be very efficient, we integrate you in our company processes. The order process of pens and all the rest. It will not work. So there are many, many things that account for this. And the telecom, for instance, made it quite easy. They simply gave money and said, do whatever you want. Not do whatever you want, but we have some investment managers that help you performing. And if you look on the annual report, you see so many side investments of Deutsche Telekom that are quite well performing. And I think most of them knows at least, or you know at least one of the biggest investments of Telekom in the past years. Okay, other question. But later, maybe in the break, more on this. Then I give you a private
note on this. Other questions? If not, then thank you very much for those offline here and for those online who have joined. I wish you all a wonderful afternoon and always consider the financial perspective on entrepreneurial ecosystems. Thank you. Hi there, my name is New. I am an international student at the University of Business in Wrocław. The university was founded in 1997 and since 2014 it has been an integral part of the Vistula Group. The university has a strict profile of business, so if you are interested in studying business-related fields, you are more than welcome to check it out. The mission of the Universities of Business in Wrocław is to provide you an educational platform for business close to practice in an international dimension at a high level. It all happens in these walls, so let's go and find out how it works and what you can benefit from studying there. Every student starts here at the recruitment office. Here you can apply for your studies, check the results, and enroll your courses. The university's offer includes the bachelor's, engineer's, master's, and postgraduate studies, including renowned MBA studies. I wish you all the best with the recruitment. One thing that I love about the university is it is adapted to the needs of people with disabilities. Hi there, Mr. Wojciech. I guess you're the one who knows the best. That's right. The University of Business in Wrocław creates friendly conditions for people with disability. So I guess the building and the teaching tools are adjusted to your needs, right? That's right, and it's really helpful. Okay, so see you later, Mr. Wojciech. See you later. Off we go to Financial Service Center. This is the Financial Service Center. Here you can apply for the scholarship, pay the tuition fee, check your account history, or just simply ask for the invoice. Mrs. Agatha here is willing to help you with everything, and you can always count on her. Hi there, do you like reading? Because in the library, there are nearly 20,000 books for you to read, including more than 600 publications in English or other languages. Also, there are several dozens of subscriptions in Polish and foreign magazines. Impressive, right? And also, there are very cozy rooms for you to read. Last but not least, Mrs. Anita here, she will always be there for you to help whenever you need. So now let's move to the next chapter. At the moment, I'm showing you one of my favorite places in the university, the cafeteria. Right now, it's temporarily closed due to the pandemic, but before, it's filled with people and great atmosphere, along with amazing but affordable food and drink. You can just come down here during the lunch break and have some awesome time with your friends. Don't take my word for granted and just have a look. You will probably know this area very well because here we are at the career office. After getting a photo done, you can have it attached to your CV, and then the career office will help you with the opportunity to find internships and jobs. They even organize some trainings and courses for you to get ready in real life. Oh, good morning, Mrs. Faron. This is our Vice Dean, Mrs. Agnieszka Faron. Good morning. Remember, always ready to help. Thank you, Mrs. Faron. And speaking of Dean, let's go to the deanery. Here it is, one of the most important places for our students, and we spend a lot of time here but to get as much information and things done as possible. 99% of our matters are being forwarded here, so let's just get in whenever you need any information about application, forms, or certificate to get the ID cards done, or just ask about some news or announcement, or just to solve some problems and difficulties that you're having. See the word they say, and I did! Thanks to Erasmus, many of our students had a chance to study abroad, to meet new people, explore new culture, and broaden their horizon. Miss Polina here, she knows everything about Erasmus, so don't hesitate to give her any questions. Yeah, that's right. So can I ask you a question then? Sure. According to the program, how many countries can I visit? So you can visit 27 countries from European Union. We have like more than 45 agreements with the universities.
And the most popular directions are Portugal, Italy, Sweden, Norway. What all you have to do, you have to just pick up the country, write me an email and go for an adventure. That sounds really great, and thank you for your answer. Thank you. This is one of the 6 computer classes in our university. Here you can learn about programming, graphic and design, and languages as well. But please remember, don't switch the cables between the computers because it drives our IT specialists crazy. There are many classrooms in this building, but not all look the same. For example, here is my personal favorite place of the school. Well, as you can see, it's really cozy in here. The room is created for the workshops, design thinking courses, and also other creative activities. So be sure to check it out. And here is the main classroom, and actually there's a class going on. That is the professor. Dzień dobry, professor. And those are the students. Well, as you can see, this is an online class. Well, the school already adapted efficiently and fast to this new reality, so learning online became regular during this pandemic. Right now, I'm at the rector's office, and here is our rector. Good morning. Isn't it amazing? I'm sitting with the rector. At most schools, you wouldn't even have a chance to see the rector, but not here at our university. Well, you can have the application form online and have a breakfast with him, and have your problem solved by him personally. And done. I'm here for you. It all starts and finishes here, our assembly hall. Here you can take part in the inauguration of the school year or your graduation. Some other important activities also occur here as well, such as conference or business meeting, so be sure to participate in these events. Did you enjoy the walk? Because I certainly did. I hope to see you really soon at our university. Now, if you have any doubts or questions, don't hesitate to go to the website and check the information. Now I'm off to my colleagues, and it was a really pleasure to meet you guys. Hi, how are you? Thanks, fine. Ja tak naprawdę mogę tylko wystawić laurkę, jeżeli chodzi o studia MBA. Studia MBA wniosły w moje życie zawodowe od 23 lat związane z administracją samorządową ogromny zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej. Myślę, że z jednej strony ugruntowałem moją wiedzę w wielu obszarach zarządzania, z drugiej strony wniosły takie nowe spojrzenie na pewne aspekty funkcjonowania administracji publicznej w oparciu o najnowsze standardy związane chociażby z modelem governance. Warto inwestować w siebie przez całe życie. Tutaj na tej uczelni na pewno usystematyzujemy naszą wiedzę, jak i dowiemy się czegoś nowego. Warto inwestować i warto właśnie zrobić to tutaj na tej uczelni w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, a szczególnie studia MBA, kierunek administracja publiczna, to jest to. Te studia wniosły wiele do mojego życia. Nakazały, pokazały i kształtowały mój pogląd na to, jak funkcjonuje administracja publiczna i wiele tych informacji, jakie uzyskałem tutaj, na tej uczelni, wniosę do swojego zakładu pracy. W Wyższej Szkole Handlowej pracują wspaniali wykładowcy. To olbrzymia wartość dodana tej uczelni. Jestem szczęśliwy, że mogłem spotkać na swojej drodze uczelnianej, na studiach tak wspaniałych wykładowców. Bardzo się cieszę, że te studia w większości były stacjonarne, bo to dopiero jest ten smaczek. Poznałem wspaniałych ludzi z różnych środowisk. Kadra naukowa na uczelni bardzo interesujące zajęcia prowadziła z nami. Pozwoliła na rozszerzenie moich horyzontów, które dotychczas skupiały się na administracji lokalnej, natomiast rozmawialiśmy o polityce europejskiej, rozmawialiśmy o różnych innych ciekawych tematach dotyczących polityki. Jestem bardzo zadowolony i polecam. Ja oczywiście się w 100% podpisuję pod wszystkim, co powiedziała koleżanka, bo jakby spektrum spraw, których dotknęła, jest bardzo szerokie i to jest w 100% prawda. Ja bym tylko powiedziała jedną rzecz. Bardzo ważna rzecz dla pracowników z administracji publicznej, pracujących kilkanaście, kilkadziesiąt lat
przychodzi zmęczenie, przychodzi brak motywacji, przychodzi pewien taki moment wypalenia. Polecam, bo tutaj przychodząc nabieramy wiatru w żagle. Wybór studiów MBA w administracji publicznej w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to jest bardzo dobry wybór, ponieważ studia te są kierowane zarówno do teoretyków, jak i praktyków. W naszej grupie były osoby, które rozpoczynały przygodę z administracją, jak również doświadczeni samorządowcy. Bardzo duża wartość dodana, która wynika z przedmiotów, które były na studiach omawiane. Nie ma przypadkowości. Są to przedmioty, które dodały nam dodatkowej wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Same kontakty z innymi studentami też wniosły bardzo dużo w naszą działalność zawodową, a bardzo dużą wartością są wykładowcy, którzy są wykładowcami na najwyższym poziomie. Mają ogromną wiedzę, którą potrafią przekazać w niesamowity sposób i studia pomagają nie tylko funkcjonować w administracji i w samorządzie, ale również dobrze zarządzać w administracji publicznej. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej rozmowie w ramach wywiadów WSH. Moim dzisiejszym gościem jest dr Aneta Szymańska, profesor Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Witam serdecznie. Witam serdecznie. I szanowni Państwo, pani doktor jest dyrektorem naszych studiów MBA oraz studiów podyplomowych i to będzie naszym dzisiejszym tematem rozmowy. Więc pani dyrektor, studia MBA to propozycja dla osób, które chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, menedżerskich, podnoszenie generalnie swoich kwalifikacji zawodowych. Jakie konkretne korzyści tak naprawdę dają te studia MBA, te prestiżowe studia dla uczestników tych studiów? Tak, rzeczywiście słusznie Pan zaznaczył, że to są prestiżowe studia. To są studia elitarne, które skierowane są do członków kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla. I można powiedzieć, że są gwarancją pozyskania poświadczenia, zdobycia najnowszej wiedzy w zakresie zarządzania strategicznego, w zakresie przywództwa, a także umiejętności i kompetencji menedżerskich, które są wymagane na wyższych stanowiskach w biznesie. Czyli taki absolwent studiów MBA jest odpowiednią osobą do tego, aby zasiadać w radach nadzorczych, aby zajmować najwyższe stanowiska w organizacjach. Tutaj już troszeczkę Pani powiedziała, wyprzedzając moje kolejne pytanie, ponieważ no, te studia oprócz właśnie tego prestiżu i tej wiedzy dają tą niesamowitą możliwość zasiadania w spółkach, w radach nadzorczych, w tego typu, obejmowanie tego typu stanowisk. I czy oprócz tego właśnie te studia dają jeszcze jakieś inne korzyści absolwentom? Te studia dają olbrzymie korzyści absolwentom, ponieważ oprócz tej wspomnianej, ogromnej, najnowszej, usystematyzowanej wiedzy i praktycznych kwalifikacji, które nabywają studenci w czasie studiów, z pewnością uczą się oni od najlepszych, ponieważ ta wiedza ekspercka jest czymś, co odgrywa ogromne znaczenie, jeśli chodzi o jakość oferowanego programu. Na naszych studiach wykładają eksperci, praktycy biznesu z wieloletnim doświadczeniem w różnych rodzajach biznesu. Jeśli to są polscy praktycy, to mają oni też duże doświadczenie międzynarodowe. I w związku z tym uczenie się od najlepszych to jest właśnie ta wartość dodana do tych studiów. Z pewnością Szanowni Państwo, przed nami ostatnie wystąpienie podczas dzisiejszego MBA Open Day. Przed Państwem wystąpi pan dr Janusz Kosicki z prelekcją pod tytułem Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym świecie. Pan doktor jest naszym wykładowcą na studiach MBA, przy czym jest senior executive z ponad 20-letnim doświadczeniem na poziomie dyrektora generalnego i prezesa zarządu w sektorze nauk medycznych i przyrodniczych. Ma wielkie osiągnięcia w swojej karierze, takie jak 30-krotny wzrost sprzedaży w ciągu 9 lat w firmie Medtronic, czy podwojenie produkcji w ciągu 2 lat w prywatnej firmie EBS.
Obecnie jest właścicielem firmy konsultingowej Kosicki Consulting, oferującej wsparcie w organizowaniu i zarządzaniu biznesem w celu osiągnięcia zrównoważonego wzrostu oraz zapewnienia pracownikom rozwoju i satysfakcji. Pan doktor jest naszym wykładowcą MBA już prawie od 10 lat, można powiedzieć, więc 11. Więc ma ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o dzielenie się swoją wiedzą ekspercką i mam nadzieję, że również to stanie się Państwa udziałem. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. No, po takim przedstawieniu to wypada tylko, żeby było bardzo dobrze. Proszę Państwa, dzisiaj mamy mówić o przywództwie i zarządzaniu zespołami w wirtualnym świecie. Może się wydawać, że to jest rzecz podstawowa. No, przywództwo, zarządzanie to są podstawy, których uczymy. No ale tak to już jest, proszę Państwa, że podstawy zwykle są najtrudniejsze. I jeżeli tych podstaw nie znamy, nie stosujemy, to właśnie popełniamy błędy. Więc spróbujmy sobie te rzeczy uporządkować, żeby wiedzieć, czym się różni zarządzanie od przywództwa, czym się różni menadżer, który zarządza firmą, od przywódcy, który ją prowadzi do pięknego celu przyszłości. Zawsze nawet na poziomie MBA, jak uczę studentów, to zadaję pierwsze pytanie, co to jest zarządzanie? Okazuje się, że powiedzenie tego nie jest wcale takie łatwe. No wszyscy wiemy, no zarządzać, prawda, zarządzać ludźmi, firmą, ale co to jest tak naprawdę zarządzanie? Trudno to powiedzieć, że nie chodzi o definicję, tylko chodzi o to, żeby wychwycić te elementy, które są niezbędne w zarządzaniu. Przede wszystkim, i to może wielu zaskoczyć, chodzi o ludzi, że jest to praca z ludźmi. Trudno sobie tak siedzieć i zarządzać papierami na przykład. No niektórzy uważają, że to robią, ale tak nie jest. I jest to akurat najtrudniejsza część, proszę Państwa, bo właśnie na tym polega sztuka, żeby umieć zarządzać ludźmi tak, żeby firma dobrze prosperowała. No ale to nie wystarczy, żeby zarządzać, trzeba to robić dobrze. Celem każdej firmy jest osiągnięcie, jeżeli jest to firma handlowa, dobrego wyniku, jeżeli jest to firma serwisowa, to żeby mieć jak najwięcej klientów i dobrze ich obsługiwać, ale tak czy owak wszyscy chcemy osiągnąć cel. No to jaki to jest problem? Zarządzamy ludźmi, wszyscy mamy jakiś postawiony cel, ale chodzi o to, żeby to zrobić w sposób odpowiedni. Odpowiedni to znaczy po pierwsze, żeby efektywnie, to znaczy, żeby ten cel osiągnąć, ale najważniejsze w sposób wydajny. Ja zawsze mówię, że to nie jest problemem zarobić 1 milion, wydając 1 milion, no bo wtedy tak naprawdę nic nie zarobimy. A cała sztuka polega na tym, żeby ten sam cel, czyli na przykład, żeby osiągnąć dobry wynik w firmie, żeby to zrobić przy użyciu minimalnych środków. I na tym się koncentrujemy właśnie w zarządzaniu. Ale przy okazji, jak mówię, co to jest zarządzanie, bo oczywiście jest to pewnego rodzaju definicja, ale tak jak Państwu spróbowałem to podzielić na etapy, tak właśnie jest, to trzeba też zdać sobie sprawę, że ona musi być sprawna. Sprawna, no to w zasadzie wiemy, ale też taka czysta, prosta, dokładna, pewna. Jak ktoś zaczyna pracować w firmie i widzi, że ludzie nim zarządzający, czy kierownik, czy przełożony mówi w sposób taki niezrozumiały, że tak naprawdę nie wiemy, co on chce, zmienia co chwilę zdanie i tak dalej, czujemy się niepewnie. Wtedy bardzo trudno nam jest się całkowicie poświęcić tej firmie, bo wiemy, że to do niczego nie prowadzi. Więc nie wystarczy znać te wszystkie zasady, co to jest zarządzanie i tak dalej, ale też należy to zrobić tak, żeby to było proste. Zresztą tak jak z wykładami, proszę Państwa. Im ktoś mówi prostszymi słowami, tak że wszyscy rozumieją, tym wykład wbrew pozorom jest lepszy niż taki, którym mówimy bardzo trudnym językiem, niezrozumiałym dla nikogo, bo wtedy niewiele z tego korzystamy. Funkcji zarządzania są 4 i też zawsze mówię studentom, bardzo łatwo zapamiętać, no bo żeby coś zorganizować, trzeba zaplanować, zorganizować i skontrolować. No to już te 3 rzeczy mamy powiedziane, ale jest jeszcze ta jedna, która tak naprawdę jest od niedawna, to znaczy niedawno, to jest te 30 lat temu, którym jest właśnie to przywództwo albo motywowanie, albo wpływanie. Jedna z najważniejszych funkcji
zarządzania, o której się kiedyś nie mówiło. A dlaczego? To zaraz jak porównamy dawny typ zarządzania i obecny, to Państwo zobaczycie. Oczywiście nie będę tak na wykładach każdą z tych funkcji omawiał, ale chciałbym tylko zwrócić uwagę, że planowanie to nie tylko oznacza, żeby zaplanować działalność firmy, ale na przykład, żeby zbadać otoczenie, żeby zbadać konkurencję, żeby też sprawdzić stan naszych możliwości i dopiero idziemy dalej. Tak samo jak kontrolowanie, to nie tak jak niektórzy kojarzą, że to jest skontrolować i zganić i ukarać, tylko przede wszystkim, żeby w odpowiednim momencie zadziałać, dać informację zwrotną, żeby to szło wszystko w dobrym kierunku. Tutaj nie mogę się oprzeć, ponieważ mówimy do studentów, do kandydatów na studia MBA, że MBA to jest Master of Business Administration. Master to oznacza magister, ale też mistrz, czyli ten, na którym się wzorujemy, ale także ten, który nam służy pomocą. Administracja z łacińskiego ministrare wyraża właśnie pomoc czy służbę lub sprawowanie zarządu w czyimś interesie. To oznacza, że jak już zdobędziemy tą wiedzę na MBA, czy ją sobie uporządkujemy, to będziemy mogli właśnie pomóc naszym pracownikom, żeby w pełni wykorzystać ich możliwości, ale też, żeby ewentualnie sprawować właśnie zarząd w interesie właściciela, żeby firma się rozwijała. Także no, zarządzanie to jest inaczej administracja biznesu. Powiedziałem przed chwilą, że zmieniło się wiele w zarządzaniu, ale jedną chyba z najważniejszych zmian to jest zmiana roli menadżera. Wystarczy wejść, proszę Państwa, do dowolnej firmy i po kilku minutach w zasadzie możemy się zorientować, czy mamy do czynienia z zarządzaniem w takim nowoczesnym stylu, czy zarządzaniem w dawnym stylu. Takie porównanie jest dosyć proste, tutaj jest side by side, że tradycyjny menadżer myśli o sobie, że ja jestem szefem. I do dzisiaj Państwo wejdą, jest szef, on o wszystkim decyduje. Nie ma żadnego tak zwanego empowerment, czyli żeby ludzie mogli też podejmować pewne decyzje, tylko on po prostu podejmuje decyzje. Natomiast w tej chwili jest raczej tendencja, że współczesny menadżer myśli o sobie, ja jestem członkiem zespołu. Zresztą, mówiąc szczerze, ze względu na czynniki, o których za chwilę też powiem, czyli na przykład rosnąca bardzo konkurencyjność, czyli globalizacja i tak dalej, jedna osoba, która tak sobie myśli, że jestem szefem, nie jest w stanie poprowadzić dobrze firmy. W związku z tym musi mieć odpowiednich pracowników, którzy będą z nim to robili. Oczywiście Państwo powiedzą, nie, no ja znam takiego, który jest menadżerem starego typu, jest po prostu jest szefem, on o wszystkim decyduje i firma dobrze prosperuje. No pytanie jest, co to znaczy dobrze prosperuje? W zarządzaniu i biznesie ogólnie rzecz biorąc nie chodzi o dobre prosperowanie, chodzi o maksymalny wzrost. Chodzi o osiągnięcie najlepszego wyniku. Chodzi o to, żeby być konkurencyjnym, żeby być lepszym od konkurencji. A tego już nie można zrobić jednoosobowo. Dalej tradycyjny menadżer decyzję podejmuje sam, no skoro jest szefem, no to dlaczego nie? Tutaj on zachęca innych do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, czyli właśnie ten słynny empowerment. Dalej, tradycyjny menadżer zatrzymuje wiedzę dla siebie, a ten dzieli się wiedzą i informacjami. Jest taka tendencja, ja też jak zacząłem pracować w biznesie, miałem do czynienia z takimi szefami, którzy uważali, że skoro oni zatrzymują wiedzę dla siebie, no to oni są tymi właśnie najlepszymi. A wręcz czasami się obawiali, że ktoś, z kim się podzielą tą wiedzą, potem ją wykorzysta i będzie wyglądało na to, że nie tylko on to wie. No takie właśnie myślenie w dawnym stylu. Dalej, specjalizuje się w wybranej firmie, w wybranej dziedzinie, na przykład w finansach, a w tej chwili powinien mieć rzetelną wiedzę we wszystkich dziedzinach. Ja zawsze mówię, że jako dyrektor naczelny czy prezes też powinienem znać się na finansach, żeby przeczytać na przykład rachunek zysków i strat, P&L, albo bilans. Dlaczego? Oczywiście zawsze mamy dyrektora finansowego, który nam może to wytłumaczyć, ale to nie chodzi o to, żeby za każdym razem iść do dyrektora finansowego, żeby nam wytłumaczył, zwłaszcza, że dyrektor finansowy może do końca nie wiedzieć, jakie są zamierzenia firmy. Dalej wymaga ciężkiej pracy,
a tutaj wymaga rezultatów. Miałem kiedyś bardzo ciekawe spotkanie ze studentami, omawialiśmy strategię firmy i tak trudno było studentom jakoś do tych strategii się zbliżyć, więc powiedziałem, proponuję, pomyślcie Państwo, że jesteście firmą, zarządzacie sobą jaką firmą. No stwórzcie dla siebie strategię, to znaczy określcie cel, jaki macie w swoim życiu. Dalej, zobaczcie, jakie są wasze silne strony, słabe strony, co daje wam otoczenie, jakie zagrożenia płyną z otoczenia i potem razem to przetłumaczcie na zadania, które musicie spełnić, żeby właśnie ten cel osiągnąć. Wielu studentów miało z tym problem, bo uważało, że jest to zbyt personalne, żeby mówić na przykład o swoich słabych stronach. Ale niektórzy się odważyli i dyskusja była bardzo ciekawa. I jedną z takich rezultatów, który był bardzo taki zdecydowany, był właśnie to, bo się spytałem jednej z pań, która dokładnie powiedziała, co chce osiągnąć i się spytałem, a jak pani chce to osiągnąć? A pani powiedziała, bo ja będę ciężko pracowała. No i właśnie wtedy powiedziałem, proszę pani, to już niestety nie wystarczy. Oczywiście, że należy ciężko pracować, ale przede wszystkim należy efektywnie pracować. To znaczy, żeby były rezultaty tej pracy, a nie żeby ciężko pracować. Jak ktoś pracuje 18 godzin dziennie, po jakimś czasie już jest tak zmęczony, przestaje być efektywny. Nie o to chodzi. A właśnie tutaj liczy się przede wszystkim ten rezultat. Okej, omówiliśmy menadżera, czyli tego, co zarządza, to teraz powiedzmy sobie, czym w takim razie się różni ten lider i jaka jest różnica między nimi, czy każdy na przykład lider jest menadżerem, czy nie. Otóż lider to jest, tutaj tak bardzo ładnie widać, przede wszystkim jest to osoba, która wyznacza cel, to znaczy wyznacza, czym firma będzie za 3, 5 albo 10 lat, w jakim kierunku pójdzie. Ale to nie wystarczy, bo to by było zbyt proste. Jest też odpowiedzialna za realizację tego celu i w tym celu musi mieć dobre umiejętności komunikacyjne, żeby przekonać pracowników do tego, żeby razem z nim, razem z tym liderem, z tym przywódcą chcieli ten cel spełnić. Czyli przywództwo to jest taka sztuka motywowania grupy ludzi, aby zjednoczyli swoje siły w celu osiągnięcia wspólnego celu. Niedawno miałem takie spotkanie, i padło takie pytanie, które wydawało się bardzo niewinne, w jaki sposób przywódca namawia pracowników do tego właśnie, żeby spełnili ten wspólny cel z nim. I wtedy mi przyszło do głowy, że jest to najlepszy moment, żeby właśnie pokazać tą różnicę między przywództwem a zarządzaniem. On nie namawia, on nie przymusza. On motywuje, on powoduje, że ten pracownik chce za nim podążyć. Jak widzi, że ten cel jest dobrym celem, jest jakimś jasnym, wiemy, co należy zrobić. Widzimy też, że ten przywódca jest pełnym, godnym zaufania, to chcemy z nim to robić. On tylko motywuje i właśnie to jest ta sztuka, żeby być przywódcą. Liderów Państwo nie znajdziecie w żadnych strukturach organizacyjnych. Dlaczego? Dlatego, że nie jest to, proszę Państwa, ani stanowisko, ani funkcja. Jest to umiejętność. No to zobaczmy, co taki menadżer robi, a co lider robi i czym to się różni. No już powiedzieliśmy, że lider to jest ten, który wyznacza cele i który pociąga za sobą ludzi, czyli motywuje ich, żeby razem z nim spełnili, więc on przewodzi. Natomiast taką codzienną pracą zarządczą zajmuje się menadżer, który właśnie zarządza. Lider inicjuje, no ale to trzeba też zorganizować i tym się właśnie zajmuje menadżer. Lider usprawnia pewne rzeczy, też może zmieniać na przykład koncepcję, ale menadżer musi też to wszystko zaplanować, żeby to wszystko uwzględnić. Lider podejmuje decyzje, no chociażby na przykład decyzję, w jakim kierunku firma będzie szła i znowu menadżer zajmuje się tym, żeby to wszystko skoordynować. Lider prowadzi, menadżer przydziela pewne zadania, lider inspiruje. No tutaj menadżer niestety ma zadanie takie dosyć trudne, bo musi to wszystko kontrolować. No i w końcu lider motywuje, a ten menadżer przestrzega przepisu. I tutaj zawsze pada pytanie, kim wolałbyś być, menadżerem czy liderem? To jest ciekawe, że większość nawet studentów na MBA nie przyznaje się do tego, znaczy nie uważa, że jest liderem, chociaż niektórzy z nich zdecydowanie są, jak się później okazuje w trakcie
bliższego ich poznania, ale mają pewnego rodzaju taki opór, żeby się do tego przyznać, jakby to było coś takiego bardzo trudnego. To jest trudne oczywiście i na pierwszy rzut oka ktoś by pomyślał, nie, no to łatwiej jest sobie tam wymyślać ten cel, namówić do tego ludzi, niż robić te wszystkie rzeczy, koordynować, planować, przestrzegać przepisów i tak dalej, i tak dalej. No jest trudniej, ale zdecydowanie trzeba pamiętać o tym, że na liderze ciąży ogromna odpowiedzialność. No niby takie proste, tylko cel i potem ludzie, żeby ten cel spełniali. A co jeśli ten cel został źle obrany? Co jeśli ten cel jest niemożliwy do spełnienia? Wtedy firma przez kilka lat tak naprawdę idzie w kierunku, który prowadzi donikąd, przestaje być konkurencyjna, no i albo upada, albo po prostu się nie rozwija. Także to zadanie jest, proszę Państwa, bardzo, bardzo ważne, ale jednocześnie odpowiedzialne. Dlatego na liderów, właśnie, no powiem, na liderów wybiera się ludzi właśnie odpowiedzialnych, mądrych, inteligentnych, z wiedzą i z wizją, ale tak naprawdę ich się nie wybiera. Liderzy bardzo często się wyłaniają. Zawsze tak mówię przy okazji zarządzania kryzysem, mówię, że taki kryzys daje nam dwie możliwości. Pierwsza to jest, żeby znaleźć źródło tego niepowodzenia, tego kryzysu i żeby już więcej tego nie powtórzyć, ale drugie, że wyłaniają się liderzy. Właśnie w bardzo trudnych sytuacjach nagle się znajdują osoby, które zasają rękawy i mówią, nie mamy na co czekać, musimy sami to zrobić, nikt nam nie pomoże. To są właśnie liderzy. I to są tacy liderzy naturalni. Czyli tak, powiedziałem, lider to jest przywództwo, to jest pewnego rodzaju umiejętność, a menadżer to jest stanowisko i stąd na przykład władza menadżera wynika z jego stanowiska, a władza lidera, jeśli można tak nazwać władzą, wynika z autorytetu. Ta władza i autorytet wynika z tego, z ludzi, którzy są naokoło nich. Czyli jeżeli ludzie właśnie zaufają nam jako liderowi, to oni tworzą, że my mamy tą władzę. To znaczy mamy władzę, żeby na przykład powiedzieć, będziemy szli w tym kierunku i wszyscy idą w tym kierunku. No to jest władza. Lider kreuje pewien cel, natomiast menadżer realizuje ten cel, tak jak było widać na poprzednim slajdzie. I w końcu lider spełnia taką charyzmatyczną rolę wizjonera. Natomiast dla menadżera ta właśnie wydajność, czyli jeden z tych elementów, o których mówiliśmy w zarządzaniu, jest jego nadrzędnym celem. On jest za to odpowiedzialny. Lubię takie powiedzenia, bo łatwo je zapamiętać, że lider jest kimś, za kim poszedłbyś do miejsca, do którego nie poszedłbyś sam. I tutaj oczywiście za tym, proszę Państwa, jest bardzo wiele rzeczy. Przede wszystkim zaufanie. Nie poszlibyśmy za kimś, za kim nie mamy zaufania. Za kimś, kogo podziwiamy. Mamy takie przekonanie, że on wie tak naprawdę, dokąd on nas prowadzi, w związku z tym za nim pójdziemy. A jednym oczywiście z takich przywódców był John F. Kennedy, który powiedział, uważam, że ten naród powinien zobowiązać się do osiągnięcia celu, że do końca tego dziesięciolecia człowiek wyląduje na Księżycu i bezpiecznie wróci na Ziemię. To jedno powiedzenie właściwie mówi nam wszystko. Po pierwsze, wyznaczenie celu. No tym celem jest, że człowiek ma wylądować na Księżycu. Ale nie wystarczy wyznaczyć celu. Proszę zauważyć, że tutaj jest i bezpiecznie wróci na Ziemię. To nie jest sztuką, proszę Państwa, żeby dolecieć do Księżyca. No ale co, żeby wrócić? No to już jest duża, większa sztuka. To trzeba było naprawdę nad tym bardzo pracować. I też ten cel, proszę zauważyć, ma jeszcze jeden element, a mianowicie czas. Bo gdyby on powiedział, że uważam, że powinniśmy dolecieć na Księżyc, to nic by nie oznaczyło, bo to można by było pomyśleć, że to będzie za 100 lat na przykład, po drodze wiele osób by nie wróciło i tak dalej. Proszę zauważyć, jak jedna dobrze sformułowana teza w zasadzie mówi nam wszystko. Ponieważ przywództwo jest, tak jak powiedziałem, stosunkowo nową rzeczą, zapytano wśród 35 000 menadżerów, przywódców i także pracowników wyższego szczebla o to, jakie są zadania przywódcy. I z tego otrzymano listę 5, że uruchamia innych do działania, wyznacza drogę,
zachęca, kwestionuje procesy, inspiruje wspólną wizję. Ja myślę, że przynajmniej 4 z nich są jasne. Ja myślę, że to kwestionowanie procesów już może być trudniejsze do zrozumienia, dlaczego tak jest, ale właśnie to jest zadanie, proszę Państwa, przywódcy, ponieważ on ma określić cel i ten cel nie zawsze jest prosty i on nie zawsze idzie wzdłuż prostej linii, więc musi kwestionować pewne procesy. Co to znaczy, że uruchamia innych działania? No po pierwsze używa, specjalnie napisałem w cudzysłowie, magicznych takich słów my zamiast ja. Jeżeli się oduczymy tego, że ja to, ja tamto, tylko my zróbmy to, my mamy zadanie, my mamy potencjał, to zawsze idzie to w dobrym kierunku. I to jest właśnie zadanie przywódcy, lidera, żeby nas o tym przekonać. W ten sposób nas inspiruje. Promuje wysiłek zespołu do wykonania zadania, a nie tylko indywidualne wysiłki. Indywidualne wysiłki są oczywiście bardzo dobre i bardzo potrzebne, ale siła w jedności, czyli jeżeli mamy zespół, który pracuje nad czymś, osiągniemy więcej niż działając pojedynczo. Sprzyja współpracy i buduje zaufanie. Wzmacnia możliwości każdego, czyli daje im szansę. Daje każdemu poczucie siły i ważności. To jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że to otrzymujemy od naszego przywódcy. Wyznacza drogę. Jest wzorem postępowania oczekiwanego od innych. Jest przykładem, robiąc, co deklaruje. Bardzo jest ważne, proszę Państwa, żeby robić to, co się mówi. Jeżeli mówimy, że to jest dobry sposób postępowania, a postępujemy inaczej, to wtedy nikt nam nie będzie wierzył i w związku z tym będzie nam bardzo trudno właśnie zmotywować tych ludzi, żeby z nami ten wspólny cel spełniali. Ludzi posiąga osobowość, nie plan. To znaczy wydaje nam się, że sam dobry cel już wystarczy, żeby pociągnąć ludzi do spełnienia tego celu. No nie wystarczy. Potrzebny też jest właśnie osoba, która ma osobowość, ma charyzmę, ma integrity właśnie, czyli że postępuje tak jak mówi, do tego, żeby nas ze sobą pociągnąć. Zachęca, pokazuje, że mu zależy. Możecie Państwo powiedzieć, wiadomo, przywódcy zależy na tym, prawda, żeby mu inni pomagali, ale to też trzeba pokazać. Trzeba też podziękować, trzeba umieć podziękować. Takie proste słowo jak dziękuję, czyni cuda. Wyróżnia tych, co wnieśli wkład. Niekoniecznie od razu, że będzie pensja wyższa o 20%, czy zostanie lepszy samochód. Czasami po prostu pochwalenie przed innymi, że ktoś zrobił coś dobrze. Każdy sukces należy świętować. Dlaczego nie? No i że nagroda powinna zależeć od wyniku. Oczywiście niektórzy uważają, że skoro wszyscy pracujemy, to wszyscy powinni dostać równo, ale wtedy, proszę Państwa, nie ma takiej motywacji, żeby zmusić się do wysiłku. Tak czy owak, nagroda powinna zależeć od wyniku. Kwestionuje procesy. Burzenie status quo. A ja pamiętam, że tak jak tu zostałem przedstawiony, że pracowałem w branży medycznej, reprezentowałem firmę Medtronic i jak zostałem prezesem, to większość produktów, które oferowała ta firma, to jest największa firma na świecie sprzętu medycznego, były kupowane na przetargach ogólnopolskich, zgodnie z prawem o zamówieniu publicznym. Wydawało się, że jest to nie do zburzenia. Dlaczego to było, powiedzmy, nieoptymalne? Dlatego, że głównym kryterium była cena. W związku z tym trudno było przebić się z nowymi, nowoczesnymi technologiami medycznymi, a taką właśnie firmę reprezentowałem. I trudno było wprowadzić terapie, które już na świecie były prowadzone, a u nas jeszcze nie, bo wydawało się, że są za drogie. Wydawało się, że to nie do zburzenia. Zabrało to przynajmniej 3 lata wytężonej i bardzo ukierunkowanej pracy, żeby z tego systemu wyjść. O tym też opowiadam na naszych zajęciach na MBA. Jest pionierem, czyli jest takim, który pewne rzeczy inicjuje po raz pierwszy. Szuka okazji do innowacji, do wzrostu, do poprawy cały czas. Zmiany są wynikiem słuchania, a nie mówienia, czyli słucha też innych, co mają do powiedzenia i z tego też się uczy, bierze to pod uwagę. Zachęca do eksperymentów i podejmowania ryzyka.
próbuj, ponieś porażkę, naucz się. To jest dokładnie, proszę Państwa, cytat, tak jak Steve Jobs mówił. To znaczy mówił, że jeżeli nie popełniamy błędów, to znaczy, że nie robimy nic innowatorskiego, nie próbujemy zrobić czegoś, co nikt nie zrobił. I właśnie mówił, dobrze, ponieś tą porażkę, ale z tego naucz się czegoś. Inspiruje wspólną wizję. Ma wizję, jak powinno być. Żyją czasem, który dopiero nastąpi. Tak? Czasami to są trudni ludzie do rozmawiania, bo my z nimi rozmawiamy o tym, co jest teraz i próbujemy z nimi porozmawiać o problemach, jakie mamy w tej chwili, a oni na to patrzą tak troszeczkę, no ale przecież my mówimy o tym, jak to ma być. I ja się tylko tym zajmuję, a tym, co jest teraz, no to niestety wy musicie sobie dać radę sami. Przewiduje pewne możliwości, które są ekscytujące, zna swoich ludzi, żeby ich przekonać do swojej wizji, bo tak jak mówiliśmy, przywódca to jest nie tylko ten, co wyznacza cele, ale też ma takie umiejętności, żeby ludzi przekonać do tego. Cech lidera jest wiele. Ja zwykle wybieram listę 20 cech i proszę studentów, żeby wybrali z tych 20 5 największych i powstaje nam lista. I bardzo często ogromnym zaskoczeniem jest, że na tej liście nie znalazło się, że główną cechą, jedną z głównych cech czy pożądanych cech lidera jest uczciwość, że postępował etycznie. To jest to ogromne zaskoczenie, jeżeli to dopiero przeanalizujemy, bo się wydaje, że wszystkie inne są ważniejsze. No wiadomo, jako lider musi mieć wizję, wyznaczać cele, inspirować, prawda? Można na nim polegać, że zachęca, promuje, uczy, prowadzi, pokazuje szacunek, okazuje spokój i też potrafi się komunikować. No właśnie, a co z tą uczciwością? Bardzo prosto. Jeżeli postępujemy nieuczciwie, to wszystkie te cechy nie mają żadnego znaczenia. Wtedy nic nie ma znaczenia. I są, to słychać Państwo, to co chwila słyszymy, że jakiś prezes jakiejś wielkiej, uznanej firmy nagle zostaje oskarżony o postępowanie niezgodnie z zasadami, jakieś łapówki, jakieś coś, więzienia, nie wiadomo co. Co z tego, że miał wizję, co z tego, że wyznaczał cele, co z tego, że ludzie za nim szli? On był po prostu nieuczciwy. Czyli to jest taki warunek sine qua non tego. Jeżeli tego nie ma, to całej reszty nie ma. Bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, bo w różnych czasach, ja żyłem w takich czasach, że w pewnym momencie 1/3 mojego czasu jako prezesa zajmowało mi wizyty w CBA, CBS i tak dalej, bo byliśmy największą firmą w Polsce sprzedającą sprzęt medyczny i nikt nie mógł zrozumieć, jak to jest, że my wygrywamy tak wiele tych przetargów, chociaż nie jesteśmy najtańsi. No na pewno robimy coś złego. I jest tylko jeden sposób, żeby się obudzić rano i nie bać się tego, że ktoś wali do drzwi i próbuje wszystkie dokumenty przejrzeć. Po prostu postępować uczciwie. Wtedy nic nam nie grozi. Czy jeszcze coś? Tak od drugiej strony, Irving Friedman to jest taki biznesmen i filantrop, który powiedział, nie kochamy za to, kim ktoś jest, ale za to, jak się przy nim czujemy. Proszę się zastanowić, pomyśleć o żonie, mężu, przyjacielu, koleżance, współpracowniku. Za co kogoś lubimy? No nie za to, że jest ładny, czy wysoki, czy że się dobrze ubiera, czy bogaty i tak dalej. Tylko właśnie, czy się z nim dobrze czujemy. Czy dobrze się nam z nim współpracuje. Czy mamy ochotę z nim po prostu pójść na kawę i sobie pogadać. I właśnie lider to jest ktoś taki, kto potrafi tak działać na nas, tak wpływa, że my się czujemy dobrze. Czyli ci liderzy, którzy są lubiani i podziwiani, dają nam poczucie, że jesteśmy wartościowi, zmotywowani, no, też zainspirowani, zdolni do wykonywania zadań, silni i dumni. Spróbujcie Państwo tego sami. Mówiąc szczerze, to bardzo takie rzeczy się przypominają, jak mamy wnuków i trzeba też na nich wpłynąć, bo wiadomo, że oni się, młodzi ludzie, pewnych rzeczy uczą. I bardzo ważne jest to, żebyśmy właśnie nie mówili im, że coś źle robią, że krzyczą, że mamy z nim problem, tylko właśnie im pokazać, jak są dla nas wartościowymi, jakie mają ciekawe pomysły i nawet najdrobniejsze sukcesy podnosić wysoko, żeby czuli się dowartościowani. W dwóch grupach, Manhattan Project to jest grupa, która
broń nuklearną, pracowała nad projektem broni nuklearnej, no i Apple, spytali, jaka jest rola przywódcy. Ogromnym zaskoczeniem było, że na pierwszym miejscu postawiono chronienie przed niezadowoleniem szefów. Okazuje się, że ludzie w takich firmach, prawda, bo to były najpotężniejsze umysły, Apple też stworzył rzeczy, które zmieniły nasz świat, że bardzo ważną rzeczą było, żeby te właśnie umysły mogły pracować, żeby mieć szansę realizować właśnie swoich zadań. Ciągle przypominać, jak istotna jest i praca. A Steve Jobs powtarzał, you are changing the world. No fajnie, przychodzimy do pracy i ktoś nam mówi, słuchaj, twoja praca zmienia świat. No jest to naprawdę bardzo inspirujące. Budować atmosferę zaufania, gdzie ludzie się mogą nie zgadzać, mogą się nawet kłócić, ale ciągle pracują razem. Budować kulturę takiej ciekawości, eksperymentowania, podejmowanie ryzyka i to jest nagradzane, a nie karane. Nawet jeśli czasami się nie uda. Dawać nadzieję, proszę Państwa, bo bez nadziei jest trudno kontynuować, szczególnie kiedy wszystko idzie w złym kierunku. Wtedy nadzieja pomaga nam z tego wyjść. Czyli przywództwo to związek między tymi, którzy aspirują, aby być liderami, i tymi, którzy decydują się za nimi podążać. Ludzie decydują się podążać za liderami nie dlatego, że nimi jest, ale dlatego, że spełnia ich oczekiwania i właśnie daje im poczucie, że się dobrze czują. Większość ludzi oczekuje od liderów byli uczciwi. Tutaj tą uczciwość stała na pierwszym punkcie. Dalekowzroczni, inspirujący i kompetentni. Wiarygodność jest podstawą przywództwa, a wiarygodność zdobywa się przez codzienne działania przywódcy, a nie przychodzi automatycznie. No i teraz pytanie, jakie zadaję każdemu studentowi. Skąd wiadomo, że ktoś jest menadżerem, a od kiedy już wiadomo, że ktoś jest przywódcą? No niby znamy wszystkie cechy, widzimy, jakie role spełniają przywódcy i menadżerowie. I po wielu latach praktykowania, ale też po wielu latach uczenia studentów doszedłem do wniosku, że tak, po pierwsze, każdy przywódca jest menadżerem. No więc kiedy jest przywódcą, a kiedy menadżerem? Jeżeli większość czasu poświęca na budowanie tego celu i na motywowanie ludzi, żeby za nim poszli. Natomiast jeżeli większość czasu, to powiedzmy 2/3, ale jeżeli większość czasu spędza, bo wiadomo, że menadżer, nie w każdej firmie, proszę Państwa, jest lider tak naprawdę, więc wtedy menadżer też jest pewnego rodzaju liderem. Natomiast jeżeli większość czasu poświęca na zarządzanie, kontrolowanie, planowanie i tak dalej, no to wtedy on jest bardziej menadżerem niż przywódcą, co oczywiście nie ma w tym nic złego. Okay. A teraz dlaczego w wirtualnym świecie? No bo mówimy o tym wirtualnym świecie. Dlatego, że nas zmusza, proszę Państwa, do tego sytuacja. Jest globalizacja, internacjonalizacja, jest pojawienie się nowych rynków zbytu, rozwój informatyzacji, który daje nam w ogóle taką możliwość, rosnąca konkurencyjność, rosnące oczekiwania zarówno pracowników, jak i udziałowców, jak i analityków i giełdy. No i takie wydarzenia ostatnie, jak na przykład pandemia i wojna, które nas w pewien sposób zmusiły do tego, na przykład, żebyśmy zajęcia prowadzili online. Ja tylko powiem, proszę Państwa, z mojego doświadczenia, zarówno pracy w firmie, czyli zarządzania, jak i uczenia na uczelni, że jednak ten osobisty kontakt jest bardzo ważny. Rozumiem, że tak jak była pandemia, mieliśmy do wyboru albo zajęcia mieć, albo przerwać na 2 lata. Dla wielu studentów, którzy na przykład wyjechali do swoich krajów i nie dostali wizy, nie mogliby skończyć uczelni, to rzeczywiście jest to zaletą, że możemy to robić. Ale nie ma, proszę Państwa, lepszej formy niż bezpośredni kontakt. To jest tak jak, proszę Państwa, z ojcami, którzy pracują, żeby zarobić na rodzinę. Po czym po 20 latach słyszą od żony i od dziecka, no ale ciebie nigdy nie było w domu. No i on wtedy mówi, no ale przecież ja pracowałem bardzo ciężko, jeździłem po całym świecie. Okazuje się, że jednak to było ważne, żeby przytulić, żeby być, żeby spędzić wieczór, żeby pójść właśnie do kina, żeby pójść na lody. No może z nie każdym pracownikiem będziemy chodzili na lody, ale to, żeby z nim właśnie porozmawiać, żeby się z nim spotkać, żeby na bieżąco sobie wyjaśnić, jest bardzo ważne. Czyli wirtualny świat jest i tutaj do tego powrotu nie będzie. Wykorzystujmy to tam, gdzie to jest możliwe, ale pamiętajmy o tym, że osobisty kontakt jest bardzo cenny, powiedziałbym nawet
bezcenny. Ponieważ ja w Japonii spędziłem wiele czasu, u góry jest napisane domo arigato gozaimasu, czyli bardzo Państwu dziękuję. No a po angielsku to jest bardzo ważne, że ja zapomnę to, czego się uczyłem, ale zapamiętam to, czego się nauczyłem. To jest bardzo ważne. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję serdecznie. Panie doktorze, ja mam jeszcze takie pytanie. W związku z tematyką tego dzisiejszego wystąpienia nasunęła mi się taka refleksja. Jak pan myśli, czy trudniej jest być przywódcą w tym wirtualnym świecie, czy to się niczym nie różni? Czy są jakieś bariery, czy są jakieś ułatwienia? Jak by pan ocenił bycie przywódcą w świecie rzeczywistym i w świecie wirtualnym? Znaczy, zdecydowanie po tym, co powiedziałem, uważam, że zarządzanie, też bycie liderem w takim świecie wirtualnym jest trudniejsze, dlatego że właśnie nie mamy tego bezpośredniego kontaktu z ludźmi. Z drugiej strony, jeżeli na przykład zarządzamy korporacyjną firmą i mamy na całym świecie, na wszystkich kontynentach osoby, które nam podlegają. Jesteśmy na przykład szefem ogromnej firmy i mamy w różnych krajach odpowiedników szefów kraju. No to gdybyśmy musieli jeździć do każdego z tych krajów, to by było prawie niemożliwe. Czyli tak mówię, są pewne takie sytuacje, w których to ułatwia, natomiast tak czy owak uważam, że takie spotkanie osobiste, spojrzenie, pójście, proszę Państwa, nawet do restauracji na kolację. Tam poznajemy tych ludzi dużo bardziej niż czytając ich sprawozdania czy ich prezentacje, bo wtedy dopiero widzimy tych ludzi i też wtedy wiemy, jak to odpowiednio wykorzystać albo czego im brakuje i to im dać. Także uważam, że jest tak naprawdę trudniej osiągnąć ten cel, który ja uważam, że jest celem właśnie zarządzania czy przywództwa. Bardzo dziękuję. Czyli tak jak w życiu, wszystko ma swoje plusy i minusy. Natomiast zgadzam się absolutnie ze stwierdzeniem, że budowanie relacji jest czymś najważniejszym, a te relacje najlepiej jest budować poprzez kontakt osobisty. Dlatego na naszych studiach MBA staramy się zawsze organizować zajęcia stacjonarnie. Oczywiście dla tych studiów, które są prowadzone w trybie stacjonarnym, o ile nam na to pozwalają warunki. Dlatego, że integracja, relacje pomiędzy studentami, wymiana doświadczeń, kreowanie wspólnych pomysłów, praca w grupach, to jest to, co jest najcenniejsze. Uczenie się nie tylko od wykładowcy, nauczyciela, ale uczenie się też od siebie wzajemnie poprzez właśnie tą bliskość, kontakt, relacje, wymianę doświadczeń. Także tak wyglądają nasze studia MBA, proszę Państwa. Zapraszamy serdecznie. Będziemy organizować kolejny taki Open Day 13 września. Dziękujemy Państwu pięknie za uwagę. Panie doktorze, jeszcze raz dziękuję za wystąpienie. Dziękuję wszystkim wykładowcom i mam nadzieję do zobaczenia w październiku w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Dziękuję.